topowy.com. Najlepsze audiobooki. Część pierwsza. Mokradła. Prolog. 1969. Mokradła to nie bagna. Mokradła to przestrzeń wypełniona światłem, gdzie trawa wyrasta z wody, a woda płynie ku niebu. Jej strumienie suną powoli, niosąc słoneczną kulę do morza, a długonogie ptaki, jakby stworzone nie do lotu, unoszą się z niespodziewaną gracją pośród wrzasku tysiąca gęsi śnieżnych. W mokradła tu i ówdzie wpełzają bagna, trzęsawiska skryte w oślizgłych lasach. Tam woda jest nieruchoma i mroczna, bo zassała światło w swoją mulistą gardziel. Nawet nocne pełzaki buszują w nich za dnia. Oczywiście, można usłyszeć tu dźwięki, lecz w porównaniu z mokradłami bagno jest ciche, bo rozkład dokonuje się na poziomie komórkowym. Życie próchnieje, cuchnie i wraca do zbutwiałej ściółki. Rodzi je przejmujący pław śmierci. Rankiem 30 października 1969 roku na bagnach spoczęło ciało Chase'a Andrewsa. Wchłonęłyby je w milczeniu, jak to one ukryłyby na zawsze. Bagna wiedzą o śmierci wszystko i niekoniecznie uznają ją za tragedię, a już na pewno nie za grzech. Tyle, że tamtego ranka dwóch chłopców z miasteczka ruszyło na rowerach do starej wieży obserwacyjnej i za trzecim zakrętem wypatrzyło dżinsową kurtkę Chase'a. Mama. 1952. Ranek palił sierpniowym skwarem, wilgotny bagienny oddech obwieszał mgłą dęby i sosny. Kępy karłowatych palm trwały w niezwyczajnej ciszy przerywanej jedynie powolnym stukotem skrzydeł czapli wzbijających się do lotu nad laguną. Nagle Kia, wówczas ledwie 6-letnia, usłyszała trzaśnięcie moskitiery przy drzwiach. Stojąc na stołku, przestała szorować rondel i upuściła go do wypełnionego brudnymi mydlinami zlewu. Żadnych dźwięków, tylko odgłos jej oddechu. Kto wyszedł z chaty? Nie mama. Ona nigdy nie trzaska drzwiami. Kiedy jednak dziewczynka wybiegła na ganek, ujrzała właśnie matkę. Szła zamaszystym krokiem, ubrana w długą brązową spódnicę, spod której raz po raz wyłaniały się tępe noski szpilek ze skóry aligatora. Wyjściowych, jedynych. Kia chciała ją zawołać, ale wiedziała, że nie wolno budzić taty, więc tylko otworzyła drzwi i przystanęła na ceglano-drewnianych schodach. Dostrzegła w dłoni mamy niebieską walizkę. Ufna niczym szczenie, była pewna, że mama wróci z owiniętym w szary zatłuszczony papier mięsem bądź kurczakiem z dędającą głową. Z drugiej strony mama nigdy nie wkładała szpilek ze skóry aligatora ani nie zabierała walizki. Zawsze patrzyła za siebie w miejscu, gdzie piaszczysta ścieżka łączy się z szosą, machała wysoko uniesioną, bladą od wewnątrz dłonią i wchodziła na drogę wijącą się wśród bagnistych lasów i obrośniętych sitowiem lagun w czasie odpływu wprost do miasteczka. Dziś jednak mama poszła dalej, potykając się w kolejnach. Jej wysoka postać pojawiała się i znikała w leśnych ostępach, aż w końcu pomiędzy liśćmi migała już tylko biel jej chustki. Kia popędziła w miejsce, z którego widać było drogę, pewna, że mama jej pomacha, lecz gdy tam dotarła, zdążyła jedynie dostrzec niebieską walizkę, która po chwili zniknęła między drzewami. Jej kolor niemal raził pośród zieleni. Ciężar przytłaczający jak czarna błotnista ziemia na polu bawełny zaległ na sercu Chi, gdy dziewczynka wracała na ganek, by czekać. Była najmłodsza z 5 rodzeństwa. Pozostali byli dużo starsi, choć później nie mogła sobie przypomnieć o ile. Mieszkali z rodzicami, stłoczeni jak króliki w naprędce skleconej szopie, której obity moskitierą ganek wyzierał z pomiędzy dębów niczym wielkie oko. Jody, brat, z którym, choć 7 lat starszy, była najbardziej zżyta, wyszedł z domu i stanął za jej plecami. Ciemnooki i czarnowłosy jak ona, uczył ją rozróżniania ptasich treli, nazw gwiazd i sterowania łódką pośród kłoci. Mama wróci, pocieszył ją. No nie wiem, włożyła buty z aligatora. Mamy nie zostawiają swoich dzieci. Tak mają. A opowiadałeś, że lisica porzuciła swoje młode. Tak, ale miała rozerwaną łapę. Padłaby z głodu, próbując wykarmić siebie i szczeniaki. Lepiej było zostawić tamte, wykurować się, znów się oszczenić i porządnie odchować nowe. Mama nie głoduje, wróci. Jody wcale nie był tego pewien, lecz mówił z przekonaniem, żeby pocieszyć siostrę. Ale zabrała ze sobą tę niebieską walizkę, jakby wyprawiała się gdzieś daleko, wyszeptała Kia ze ściśniętym gardłem. Chata usadowiła się na wprost palmiczek porastających piaszczystą równinę aż po paciorki zielonych lagun i leżące w oddali moczary, ze ścielącą się kilometrami trawą tak hardą, że wybijała ponad słoną wodę. Jej połacie upstrzone były tu i ówdzie zwichrowanymi drzewami, które przejęły kształt wiatru. Z pozostałych stron chatę otaczał dębowy las kryjący najbliższą, tętniącą życiem lagunę. Z nad oceanu poprzez korony drzew wraz ze słoną bryzą płynął krzyk morskich ptaków. Prawo własności na tych terenach niewiele zmieniło się od XVI stulecia. Rozrzucone wśród moczarów działki nie zostały opisane w księgach. Ich granice wytyczyli renegaci w sposób naturalny,
a to wedle strumienia, a to wedle uschniętego dębu. Człowiek nie szuka dachu nad głową pod palmiczką na mokradłach, chyba że przed kimś ucieka lub dociera do kresu swej drogi. Moczarów strzegła poszarpana linia brzegowa, nazwana przez odkrywców cmentarzyskiem Atlantyku, gdyż odpływy, wściekłe wichry i mielizny wybrzeży przyszłej Karoliny Północnej zatapiały ich okręty niczym papierowe łódki. Jeden z żeglarzy zapisał w dzienniku: sunęliśmy podle wybrzeża, lecz nie wypatrzyliśmy wniścia. Opadł nas srogi sztorm, by chronić siebie i okręt, musieliśmy wyjść na pełne morze, na które wypchnął nas rwący silny prąd. Ląd podmokły i bagnisty, wróciliśmy na statek z niechęci każdego, kto zawita w te strony, by się osiedlić. Ci, którzy szukali normalnej ziemi, ruszyli w głąb i tak oto owe niesławne moczary stały się niczym sieć wyłapująca zbuntowanych marynarzy, wyrzutków, dłużników i zbiegów umykających przed wojnami, podatkami bądź prawem. Ci, których nie zabiła malaria i nie wciągnęły bagna, utworzyli leśne plemię potomków różnych ras i kultur. Każdy z nich potrafił własnoręcznie wykarczować siekierą mały las lub kilometrami tropić kozła. Niczym szczur wodny miał swoje terytorium, lecz jeśli nie pasował do reszty, któregoś dnia po prostu znikał na bagnach. Po 200 latach do osadników dołączyli kryjący się na mokradłach zbiegli niewolnicy, zwani kasztanami, a także ci, którym zwrócono wolność i którzy bez centa przy duszy trafiali tam z braku lepszych opcji. Kraina może i była wredna, lecz w żadnym razie nie uboga. Na ziemi i w wodzie roiło się od najrozmaitszych stworzeń, biegających zygzakiem krabów, drepczących w błocie raków, ptactwa, ryb, krewetek, ostryg, opasłych jeleni i pulchnych gęsi. Ten, kto nie bał się grzebać rękami w szlamie, by zdobyć strawę na kolację, nigdy tu nie głodował. Teraz, w roku 1952, grunty te były zamieszkane od 4 stuleci. Po najdawniejszych osadnikach, tych sprzed wojny secesyjnej, nie przetrwały żadne zapiski. Reszta pojawiła się tu później, głównie po wojnach światowych, gdy do kraju wracali rozbici psychicznie weterani bez środków do życia. Moczary nie ograniczały ich, lecz dawały nową tożsamość i, jak każde miejsce święte, głęboko skrywały ich sekrety. Nikogo nie obchodziło, że zajęli tę ziemię, bo i tak nikt jej nie chciał. W końcu było to tylko leżące odłogiem trzęsawisko. Mieszkańcy bagien sami pędzili whisky i sami ustanawiali swoje prawa. Nie wykute na kamiennych tablicach czy spisane w dokumentach, lecz głębsze, odciśnięte w genach, pradawne i naturalne, jak prawa jastrzębi i gołębi. Człowiek osaczony, zdesperowany bądź osamotniony ucieka się do odruchów, których celem jest wyłącznie przetrwanie. Można powiedzieć, że w takim miejscu przetrwanie zapewniają tylko karty atu. To nie kwestia moralności, lecz prostej arytmetyki. W swoim gronie gołębie walczą równie często jak jastrzębie. Tamtego dnia mama nie wróciła. Nikt tego nie skomentował, zwłaszcza tata. Cuchnąc rybą i bimbrem, z brzękiem unosił pokrywki. Gdzie kolacja? Spuściwszy wzrok, rodzeństwo wzruszyło ramionami. Tata zaklął i pokuśtykał na dwór, z powrotem do lasu. Kłócili się już wcześniej, nawet raz czy dwa mama odeszła, ale zawsze wracała i brała w objęcia każdego, kto chciał się przytulić. 2 starsze siostry przygotowały kolację, czerwoną fasolę i chleb kukurydziany. Lecz nikt nie zasiadł przy stole jak wówczas, gdy w kuchni krzątała się mama. Każdy nałożył sobie fasoli z garnka, rzucił na wierzch chleb i poszedł jeść na swój rozłożony na podłodze siennik albo wyblakłą sofę. Kia nie mogła nic przełknąć. Przysiadła na stopniach ganku i patrzyła na ścieżkę. Wysoka jak na swój wiek i chudziutka. Miała opaloną na brąz skórę i gęste proste włosy, czarne jak skrzydła kruka. Zmierzch położył kres wypatrywaniu. Rechot żab zagłuszyłby odgłos kroków, jednak Kia wciąż tkwiła na ganku i nasłuchiwała. Jeszcze tamtego ranka obudziło ją skwierczenie słoniny na żeliwnej patelni i zapach ciasteczek pieczonych w piecu opalanym drewnem. Wciągając ogrodniczki, pobiegła do kuchni, by przygotować talerze i widelce i usunąć chrząszcze z kaszy kukurydzianej. Zwykle o świcie mama ściskała ją cała roześmiana, wołając: dzień dobry, moja wyjątkowa córeczko, po czym razem, niczym w tańcu, krzątały się po domu. Czasami mama nuciła ludowe przyśpiewki, deklamowała dziecięcy wierszyk. Mały prosiaczek poszedł na targ albo porywała kie do jitterbaga. Wówczas ich bose stopy dudniły na sklejkowej podłodze, póki muzyka płynąca z radia na baterię nie spowolniła i nie brzmiała tak, jakby dochodziła z dna beczki. W inne dni mama mówiła o dorosłych rzeczach, których Kia nie rozumiała, lecz domyślała się, że jej słowa muszą znaleźć ujście, więc chłonęła je przez skórę, upychając drewno do pieca i kiwając głową, jakby wiedziała, o co chodzi. A potem następowało zamieszanie, pobudka i karmienie wszystkich domowników. Tata miał tylko 2 biegi: milczenie bądź wrzaski. Cieszyli się, kiedy spał lub nie wrócił na noc.
Tego ranka jednak mama się nie odzywała, jej uśmiech zniknął, a oczy były zaczerwienione. Obwiązała sobie po piracku głowę białą chustą przesłaniającą czoło, lecz wystawała spod niej fioletowo-żółta obwódka sińca. Tuż po śniadaniu, nawet zanim zdążyli pozmywać, mama włożyła do walizki parę swoich rzeczy, wyszła z domu i ruszyła przed siebie. Następnego ranka Kia znów objęła posterunek na schodach. Świdrowała ścieżkę ciemnymi oczami, jakby wypatrywała w tunelu nadjeżdżającego pociągu. Mgła zawisła nad moczarami tak nisko, że aż szorowała miękkim podbrzuszem po błotnistej ziemi. Kia wystukiwała rytm bosymi stopami i wkręcała źdźbła trawy w stonogi, ale sześciolatka długo nie usiedzi w miejscu, więc wkrótce zapuściła się na tereny zalewane przez wodę w czasie przypływu. Błoto chlupotało jej pod stopami. Przykucając nad brzegiem przejrzystej wody, obserwowała rybki, które śmigały między plamami słońca i cienia. Jody krzyknął do niej spod karłowatych palm. Spojrzała w tamtą stronę, może przyniósł jakieś wieści, lecz gdy wynurzał się z pomiędzy sterczących liści, domyśliła się po jego nieśpiesznych ruchach, że mama nie wróciła. Pobawimy się w odkrywców? Spytał. Mówiłeś, że jesteś na to za duży. Tak tylko gadałem. Na to nigdy nie będę za duży. Ścigajmy się. Popędzili przez równinę, a potem przez las, na plażę. Kia zapiszczała, kiedy ją wyprzedził i nie przestała chichotać, póki nie dobiegli do wielkiego dębu, który rozpościerał nad piaskiem swe rozłożyste ramiona. Jody i ich starszy brat, Merv, przybili do gałęzi kilka desek. Odtąd dąb służył im za wieżę obserwacyjną i fort. Teraz większość już się połamała i zwisała na zardzewiałych gwoździach. Jeśli wpuszczali Kię, to wyłącznie jako niewolnicę, która przynosiła braciom podwędzone mamie gorące ciasteczka. Tym razem jednak Jody oznajmił, możesz być dowódcą. Kia uniosła prawą dłoń w rozkazującym geście. Przepędzić Hiszpanów, odłamali gałęzie miecze i zaczęli się przedzierać przez krzaki jeżyn, krzycząc i dźgając wrogów. Nagle, bo nastrój zabawy równie łatwo przychodzi, co odchodzi, Kia przysiadła na omszałej kłodzie. Jody w milczeniu zajął miejsce obok. Chciał coś powiedzieć, żeby odciągnąć jej myśli od mamy, ale zabrakło mu słów, więc tylko obserwowali rozmyte cienie sunących po wodzie nartników. Później Kia wróciła na schody. Wyczekiwanie zdawało się nie mieć końca, lecz wpatrując się w ścieżkę, nie zapłakała ani razu. Jej twarz pozostała spokojna, z cienką linią ust i wytężonym spojrzeniem. Tamtego dnia mama też nie wróciła. Jody, 1952. W ciągu paru tygodni po odejściu mamy najstarsi, brat i dwie siostry Chi, jakby za jej przykładem też odpłynęli. Znosili wściekłe napady szału taty, które rozpoczynały się od wrzasków, a kończyły na uderzeniach pięścią lub otwartą dłonią, aż w końcu, jedno po drugim, zniknęli. Zresztą byli prawie dorośli. Potem Kia zapomniała, ile mają lat i nie mogła sobie też przypomnieć ich prawdziwych imion. Pamiętała jedynie, że wołali na nich Missy, Merv i Mandy. Na wyciągniętym przez nią na ganek sienniku znalazła stosik skarpetek, które zostawiły jej siostry. Nazajutrz, gdy z całego rodzeństwa pozostał jej tylko Jody, Kie obudziły stukoty, pobrzękiwania i zapach rozgrzanego smalcu. Pobiegła do kuchni z nadzieją, że mama jest już w domu i smaży kukurydziane placki albo kukurydzę w cieście. Tymczasem to Jody stał przy piecu, mieszając na patelni kaszę kukurydzianą. Uśmiechnęła się, by ukryć rozczarowanie, a on pogłaskał ją po głowie i bez słów dał do zrozumienia, żeby była cicho, jeśli nie obudzą taty, będą mogli zjeść śniadanie sami. Jody nie umiał piec ciasteczek, a bekonu nie było, więc usmażył na smalcu kaszę i jajecznicę. Jedli w milczeniu, wymieniając spojrzenia i uśmiechy. Szybko pozmywali i wybiegli na dwór, po czym skierowali się w stronę moczarów. On przodem. Nagle usłyszeli wrzask kuśtykającego za nimi ojca. Był niemożliwie chudy i cały zdawał się chwiać, jakby nie mógł złapać środka ciężkości. Jego trzonowce były żółte niczym u starego psa. Kia zerknęła na Jodiego. Możemy uciec, schować się w tamtym omszałym miejscu. Spokojnie, będzie dobrze, odpowiedział. Później, przed zachodem słońca, Jody odnalazł Kie na plaży. Wpatrywała się w ocean. Kiedy podszedł, nie odwróciła wzroku, wciąż obserwując drżące fale. Wyczuła jednak po tym, jak do niej przemówił, że tata walnął go w twarz. Muszę się wynieść, Q. Dłużej nie mogę tu mieszkać. Prawie się do niego odwróciła. Chciała go błagać, żeby nie zostawiał jej samej z tatą, ale słowa uwięzły jej w gardle. Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, dorzucił. Chciała krzyknąć, że może i jest mała, ale nie jest głupia. Wiedziała, że odchodzili z powodu taty, zastanawiało ją tylko, dlaczego żadne nie zabrało jej ze sobą. Ona też chciała odejść, ale nie miała dokąd, nie miała nawet pieniędzy na autobus. Uważaj na siebie, Q. Jeśli ktoś przyjdzie, nie wchodź do domu, bo cię dopadną. Biegnij na moczary, ukryj się w zaroślach.
Zawsze zacieraj ślady, tak jak cię uczyłem. Przed tatą też się tam ukryjesz. Nie odezwała się, a on się pożegnał i ruszył przez plażę do lasu. Nim dotarł do linii drzew, wreszcie odwróciła się w jego stronę. Patrzyła, jak odchodzi. Ten prosiaczek został w domu, rzuciła w stronę fal. Otrząsnąwszy się z bezruchu, pobiegła do chaty. Na progu zawołała brata po imieniu, ale jego rzeczy już zniknęły, a na podłodze leżało gołe posłanie. Opadła na swój siennik i patrzyła, jak ostatnie promienie słońca przesuwają się po ścianie. Gdy zaszło, światło jeszcze się ociągało, jak to ono, i zalewało izbę. Na krótką chwilę kształty i kolory wygniecionych posłań i stert ubrań stały się bardziej wyraziste niż drzewa za oknem. Kie zaskoczyło dotkliwe poczucie głodu. Głód, taka przyziemna rzecz. Poszła do kuchni i stanęła w drzwiach. Odkąd pamiętała, miejsce to wypełniało ciepło pieczonego chleba, gotowanej fasoli masłowej czy pyrkającego na ogniu gulaszu rybnego. Teraz było zatęchłe, ciche i mroczne. Kto dziś gotuje? Spytała na głos. Równie dobrze mogłaby zapytać, kto dziś tańczy? Zapaliła świeczkę, rozgrzebała żar pod paleniskiem i dorzuciła podpałki. Podmuchała miechem, a gdy pojawił się płomień, jeszcze dołożyła drewna. Lodówka służyła im za szafkę, bo do chaty nie dochodził prąd. By zapanować nad pleśnią, drzwi pozostawały uchylone, zaklinowane packą na muchy, a mimo to we wszystkich szparach rozkwitały czarnozielone żyły wilgoci. Kia wyciągnęła resztki jedzenia i powiedziała do siebie, wymieszam kaszę ze smalcem i usmażę. Tak też zrobiła i zjadła ją wprost z patelni, wypatrując ojca przez okno. Ten jednak się nie pojawił. Gdy blask półksiężyca wreszcie zawitał do chaty, dziewczynka ułożyła się na swoim posłaniu na ganku, powypychanym, leżącym na podłodze sienniku z prawdziwą pościelą w niebieskie różyczki, którą mama kupiła w miasteczku na wyprzedaży garażowej. Pierwszy raz w życiu była w nocy sama. Z początku co kilka minut przysiadała i wyglądała przez pokryte moskitierą drzwi. Nasłuchiwała odgłosu kroków w lesie. Znała na pamięć kształt wszystkich drzew, ale zdawało się jej, że niektóre poruszyły się nagle w księżycowej poświacie. Przez jakiś czas była tak zmartwiała, że aż nie mogła przełknąć śliny, lecz wkrótce, jak na zawołanie, nocne powietrze wypełniły dobrze jej znane pieśni żab i koników polnych, dodające więcej otuchy niż dziecięca kołysanka o 3 ślepych myszkach i kuchennym nożu. Ciemność pachniała słodyczą, ziemistym oddechem ropuch i jaszczurek, którym udało się przetrwać jeszcze jeden upalny dzień. Moczary wtuliły się w nisko wiszącą mgłę i Kia zasnęła. Tata nie wracał przez 3 dni, a Kia na śniadanie, obiad i kolację gotowała liście rzepy z maminego warzywnika. Zaszła po jajka do kurnika, ale był pusty, nigdzie śladu jaja ani kury. Kurze gówna, banda kurzych gównien. Miała się nimi zająć po odejściu mamy, lecz niewiele z tym zrobiła. Teraz pstre stado się rozpierzchło i gdakało gdzieś w oddali między drzewami. Musi rozsypać im kaszy, może uda się je tu zatrzymać. 4. dnia wieczorem tata wrócił z butelką i rozwalił się na swoim posłaniu. Nazajutrz wszedł do kuchni i krzyknął, a gdzie reszta? Nie wiem, odpowiedziała Kia, unikając jego wzroku. Ty w ogóle guzik wiesz. Taki z ciebie pożytek jak z cycków u wieprza. Wymknęła się po cichu przez drzwi na ganku. Gdy szła plażą w poszukiwaniu muszli, poczuła woń spalenizny. Obejrzała się w stronę chaty i dostrzegła słup dymu. Pędem zawróciła, wybiegła spod drzew i zobaczyła na podwórzu wielkie ognisko. Tata wrzucał do niego malunki mamy, jej sukienki i książki. Nie, krzyknęła Kia. Nawet na nią nie spojrzał, tylko cisnął w płomienie stare radio na baterię. Kia próbowała sięgnąć po obrazki, ale poczuła żar ognia na twarzy i ramionach, więc się cofnęła. Nie spuszczając z oczu ojca, pobiegła do chaty, żeby uratować resztę rzeczy. Podniósł na nią rękę, ale się nie cofnęła. Nagle zawrócił i pokuśtykał do swojej łodzi. Kia osunęła się na schody ganku i patrzyła, jak płomienie trawią mamin akwarele z widokami mokradeł. Topowy.com. Najlepsze audiobooki. Siedziała tam do zachodu słońca, póki wszystkie guziki nie zamieniły się w rozżarzone węgielki i płomienie nie stopiły jej wspomnień o tańczeniu z mamą jitterbuga. Przez kilka kolejnych dni uczyła się na cudzych błędach, a jeszcze bardziej od rybek, jak żyć z ojcem. Nie wchodź mu w drogę, niech cię nie widzi, umykaj z plam słońca w cień. Budziła się i wychodziła, nim wstał. Mieszkała w lesie i nad wodą, po czym zakradała się cichutko na swój siennik na ganku, by spać tak blisko mokradeł, jak było to możliwe. W czasie II wojny światowej tata walczył z Niemcami. To wtedy oberwał odłamkiem szrapnela, który zmiażdżył mu kość udową, co było dla jego bliskich ostatnim powodem do dumy, a jego cotygodniowa renta jedynym źródłem utrzymania. Tydzień po odejściu Jodiego w lodówce nie zostało już nic, rzepa też się kończyła. Gdy w poniedziałkowy ranek Kia weszła do kuchni, tata skinął ręką na pomięty $1 banknot i garść miedziaków na stole.
Kup se za to żarcia na tydzień. Ale nic za darmo, wszystko ma swoją cenę. Będziesz ogacać dom, szykować podpałkę i prać. Pierwszy raz w życiu Kia ruszyła sama po zakupy do Barclay Cove. Mały prosiaczek wybrał się na targ. Wlokła się ponad 6 kilometrów po sypkim piachu i czarnym błocie, nim jej oczom ukazała się połyskliwa zatoka z osadą na brzegu. Zewsząd otaczały ją bagna. Ich słona mgiełka łączyła się tu z tą z nad oceanu, który podczas przypływu wzbierał po drugiej stronie Main Street. Mokradła i ocean oddzielały miasteczko od reszty świata, z którym łączyła je tylko wąska szosa utkana z popękanego betonu i dziur. Ulice były dwie. Przy Main, biegnącej wzdłuż wybrzeża, stał rząd sklepów. Spożywczy Piggly Wiggly na jednym końcu, Western Auto na drugim, a pośrodku tania restauracja. Mieściły się tam jeszcze Kres Five and Dime, Pennies, oferta tylko z katalogu, piekarnia Parkera i obuwniczy Bastera Browna. Z Piggly sąsiadowała piwiarnia Doggone Beer Hall serwująca grillowane hot dogi, ostre chili con carne i smażone krewetki w papierowych łódeczkach. Kobiety i dzieci tam nie zachodziły, bo uznawano to za niestosowne, jednak w ścianie wybito okienko ze sprzedażą na wynos, żeby mogły kupować hot dogi i kole. Kolorowym nie wolno było wchodzić do środka ani korzystać z okienka. Druga ulica, Broad, prowadziła od starej szosy i kończyła się nad oceanem na Main. Zatem w Barclay Cove krzyżowały się jedynie Main, Broad i Atlantyk. Sklepy i siedziby firm nie stały jedne przy drugich jak w większości miast, lecz rozdzielały je niewielkie puste działki porośnięte nadmorską trawą i palmiczkami, jakby co noc mokradła przesuwały się o centymetr dalej. Przez ponad 200 lat ostre słone wiatry nadały obitym cedrem domom barwę rdzy, a farba z okiennych framug, zwykle biała lub niebieska, obłaziła i pękała. Ogólnie miasteczko zdawało się zmęczone kłótnią z żywiołami i zwyczajnie odpuściło. Molo, upstrzone postrzępionymi cumami i starymi pelikanami, wrzynało się w zatoczkę, której wody, przy dobrej pogodzie, odbijały czerwienie i żółcie łodzi poławiaczy krewetek. Tam, gdzie kończyły się sklepy, nieutwardzone drogi z małymi cedrowymi domkami wiły się wśród drzew, lagun i wybrzeża oceanu. Barclay Cove było w sensie dosłownym miastem na wodzie, rozsianym wśród ujść rzek i szuwarów niczym gniazdo czapli, które poszarpał wiatr. Bosa, ubrana w przykrótkie ogrodniczki, Kia stanęła w miejscu, gdzie ścieżka prowadząca z mokradeł łączyła się z szosą. Przygryzała wargi, chciała zawrócić biegiem do domu. Nie wiedziała, jak ma się odezwać do sprzedawcy ani czy połapie się z pieniędzmi. Głód był jednak silniejszy, więc ze spuszczoną głową ruszyła Main Street w stronę Piggly Wiggly zniszczonym chodnikiem przezierającym tu i ówdzie z pomiędzy kęp trawy. Zbliżywszy się do Five and Dime, usłyszała dobiegający gdzieś z tyłu hałas i odskoczyła na bok w chwili, gdy trzej niewiele starsi od niej chłopcy przemknęli obok na rowerach. Ten, który jechał pierwszy, odwrócił głowę i zaśmiał się z niedoszłej kolizji, po czym niemal wpadł na wychodzącą ze sklepu kobietę. Chase Andrews, wracaj tu zaraz, wszyscy trzej. Przejechali jeszcze parę metrów, lecz po chwili się zreflektowali i zawrócili do panny Pansy Price, sprzedawczyni ze sklepu z materiałami i pasmantirią. Jej rodzina posiadała kiedyś największą farmę na obrzeżach Mokradeł i choć już dawno była zmuszona ją sprzedać, panna Price wciąż wczuwała się w rolę ziemianki. Nie było to łatwe, gdyż gnieździła się w niewielkim mieszkanku nad barem. Zwykle nosiła kapelusze o kształcie jedwabnych turbanów, tamtego ranka różowy, podkreślający karmin szminki i upudrowane policzki. Obsztorcowała chłopców, zamierzam powiedzieć o tym waszym mamom. Albo jeszcze lepiej ojcom, żeby tak pędzić po chodniku, niemal mnie rozjechać. Co masz na swoją obronę, Chase? Chase miał spośród nich najbardziej wymuskany rower, z czerwonym siodełkiem i chromowaną, zadartą do góry kierownicą. Przepraszamy, panno Pansy, nie zauważyliśmy pani, bo ta dziewczyna weszła nam w drogę. Opalony, ciemnowłosy Chase wskazał na Kię, która uskoczywszy z chodnika, stała teraz tuż przy krzaku mirty. Akurat, nie wolno obarczać innych odpowiedzialnością za własne przewinienia, nawet hołoty z mokradeł. Zróbcie dobry uczynek, żeby mi to wynagrodzić. Tam idzie panna Arial z zakupami, pomóżcie jej zanieść je do auta. I wpuśćcie koszulę w spodnie. Dobrze, proszę pani, odpowiedzieli chłopcy i ruszyli w stronę panny Arial, która uczyła ich, kiedy byli w drugiej klasie. Kia wiedziała, że rodzice tego ciemnowłosego chłopaka są właścicielami sklepu z częściami samochodowymi Western Auto i że to dlatego jeździ najbardziej wdechowym rowerem. Widziała, jak nosił z furgonetki wielkie pudła z towarem, lecz nigdy nie zamieniła z nim, tak jak z pozostałymi, choćby słowa. Odczekała kilka minut i znów spuściwszy głowę, ruszyła do spożywczego. Już na miejscu uważnie przyjrzała się wszystkim rodzajom kaszy, aż w końcu wybrała funtową torebkę żółtej gruboziarnistej, bo na czerwonej przywieszce było napisane promocja tygodnia. Tak uczyła ją mama. Kręciła się między półkami do chwili,
gdy przy kasie nie było klientów i dopiero wtedy podeszła do pani Singletary. Ta spytała, a gdzie twoja mama? Miała krótkie, kręcone włosy, fioletowe niczym irys w słońcu. Uwija się w domu, prze pani. A pieniądze na kaszę masz? Mam. Nie umiejąc odliczyć właściwej sumy, Kia położyła na ladzie $1 banknot. Pani Singletary nie wiedziała, czy mała rozróżnia monety, więc kładąc je na jej dłoni, powoli odliczała resztę. 25, 50, 70, 80, 85 i jeszcze 3 centy. Bo kasza kosztuje 12. Kia poczuła mdłości. Miała coś dopłacić? Z zakłopotaniem wpatrywała się w bilon. Pani Singletary złagodniała na ten widok. W porządku, no już, zmykaj. Kia wypadła ze sklepu i próbowała jak najszybciej dojść do dróżki na mokradła. Mama nieraz powtarzała, nigdy nie biegaj w miasteczku, bo pomyślą, że coś ukradłaś. Lecz gdy dotarła wreszcie do ścieżki, natychmiast pokonała pędem dobrych kilkaset metrów. Resztę drogi przebyła szybkim krokiem. Wydawało się jej, że umie ugotować kaszę. Wsypała ją do wrzątku, tak jak robiła to mama, ale ścięła się w wielką grudę, przypaliła na spodzie, a w środku pozostała surowa. Była tak gumowata, że Kia zdołała zjeść ledwie parę łyżek, więc ruszyła do ogródka, gdzie między nawłociami wypatrzyła jeszcze trochę liści rzepy. Ugotowała je i zjadła, siorbiąc wywar. Nauczyła się przyrządzać kaszę w ciągu kilku kolejnych dni, choć bez względu na to, jak długo ją mieszała, zawsze tworzyły się grudki. Tydzień później kupiła oznaczoną czerwoną przywieszką polędwicę i ugotowała ją z kaszą i kapustą. Była całkiem smaczna. Często robiła pranie razem z mamą, więc wiedziała, że należy trzeć ubrania na tarce pod kranem na podwórku, używając do tego kostek szarego mydła. Mokre ogrodniczki taty były takie ciężkie, że nie mogła ich wyrząć swoimi małymi dłońmi ani dosięgnąć sznura, żeby je powiesić, dlatego rozkładała je, żeby obciekły na liściach palmiczki na skraju lasu. Mieszkała z ojcem w jednej chacie, lecz żyli jakby w odrębnych światach, czasami nie widywała go przez wiele dni. Prawie się do siebie nie odzywali. Sprzątała po sobie i po nim jak mała kobietka. Nie była na tyle dobrą kucharką, żeby mu gotować. Zresztą zwykle nie było go w domu. Ale ścieliła siennik, zbierała po nim, zamiatała i zmywała. Nie dlatego, że jej kazał, ale ponieważ był to jedyny sposób, by utrzymać chatę w jako takim stanie do powrotu mamy. Mama zawsze powtarzała, że urodziny Chi przypadają na jesienną pełnię księżyca. Nawet jeśli nie pamiętała daty swoich urodzin, któregoś wieczoru, gdy nad laguną zawisł nabrzmiały i złocisty księżyc, Kia szepnęła do siebie, czyli mam 7 lat. Tata nie zająknął się na ten temat, na pewno nie było tortu. Nie wspomniał też ani słowem, że pójdzie do szkoły, a Kia się na tym nie znała i bała się go zapytać. Ale przecież mama na pewno wróci na jej urodziny. Rankiem nazajutrz po pełni księżyca Kia włożyła płócienną sukienkę i wpatrywała się w ścieżkę. Pragnęła ujrzeć mamę idącą w stronę chaty w długiej sukni i w butach ze skóry aligatora. Nikt się jednak nie pojawił, więc wzięła garnek z kaszą i ruszyła przez las na plażę. Przyłożywszy dłonie do ust, odchyliła głowę i zawołała: kiał, kiał, kiał. Zewsząd z nadbrzegu i fal wzbiły się ku niebu srebrzyste plamki. Lecą, nawet nie policzę do tylu, ile jest tych mew, powiedziała do siebie Kia. Wrzeszcząc, ptaki wirowały, nurkowały, zawisały nad jej głową, po czym lądowały na piasku, gdy rozrzucała im kaszę. W końcu ucichły i zaczęły czyścić sobie pióra. Kia usiadła, rozrzuciwszy nogi na boki. Jakaś duża mewa przysiadła obok na piasku. Dziś moje urodziny, oznajmiła jej Kia. Chase, 1969. Przegniłe słupy starej opuszczonej wieży obserwacyjnej rozkraczyły się na bagnisku, z nad którego unosiły się smużki oparów. Rankiem 30 października 1969 roku, jeśli nie liczyć kraczących wron, las pozostawał w milczącym wyczekiwaniu, gdy dwaj chłopcy, Benny Mason i Steve Long, 10-latkowie o blond włosach, ruszyli po zawilgoconych schodach na górę. Jesienią nie powinno być tak gorąco, zawołał Steve. No, a w ogóle cicho tu, tylko te wrony. Zerknąwszy przez szpary między schodami, Steve rzucił: patrz. Co to? Gdzie? Tam. W niebieskim ubraniu. Ktoś leży w błocie. Hej, ty, krzyknął Benny. Co tam robisz? Widzę twarz, ale się nie rusza. Machając rękami, zbiegli na dół. Zielonkawe błoto oblepiało im buty, gdy przedzierali się przez krzaki na drugą stronę wieży. Jakiś mężczyzna leżał tam na plecach z groteskowo wykręconą ku górze lewą nogą i szeroko otwartymi oczami i ustami. Jezu Chryste, zawołał przerażony Benny. Rany, to Chase Andrews. Lepiej wezwijmy szeryfa. Przecież nie wolno nam się tu kręcić. Teraz to już nieważne. Te wrony zaraz się do niego dobiorą. Odwrócili głowy w stronę, skąd dobiegało krakanie. Może jeden z nas zostanie, żeby je odganiać, zaproponował Steve. Chyba zgłupiałeś, nie zostanę tu sam.
I założę się o skalp Indianina, że ty też nie masz na to ochoty. Wskoczyli na rowery i pedałując z wysiłkiem, pomknęli lepką jak syrop, błotnistą ścieżką do Main Street. Przejechali przez miasteczko, aż w końcu wbiegli do przysadzistego budynku, w którym szeryf Ed Jackson siedział za biurkiem w swoim gabinecie oświetlonym zwisającymi na kablach żarówkami. Zwalisty, średniego wzrostu, z rudawymi włosami i twarzą oraz ramionami abstrzonymi bladymi piegami. Właśnie przeglądał Sports Affield, magazyn dla myśliwych i wędkarzy. Chłopcy wpadli tam bez pukania. Szeryfie, Steve, Benny, pali się? Chase Andrews leży na bagnach pod wieżą obserwacyjną. Chyba nie żyje, nie rusza się. Od momentu założenia Barclay Cove w 1751 roku żaden stróż prawa nie objął swoją jurysdykcją mokradeł. W latach 40. i 50. XX wieku kilku szeryfów spuściło psy za przestępcami zbiegłymi na bagna i teraz wciąż trzymano tu te czworonogi, na wszelki wypadek. Szeryf Jackson jednak zwykle ignorował popełniane tam zbrodnie. Niech się pozabijają, szczury. Ale tu chodziło o Chase'a. Szeryf wstał i zdjął kapelusz z wieszaka. Pokażcie gdzie. Gałęzie dębów i ostrokrzewów drapały policyjny radiowóz, którym szeryf manewrował po piaszczystej ścieżce. Obok niego siedział dr Vern Murphy, szczupły, wysportowany, szpakowaty mężczyzna, jedyny lekarz w miasteczku. Obaj podskakiwali na głębokich kolejnach, tak że Vern niemal walił głową w szybę. Byli mniej więcej w tym samym wieku i od dawna się przyjaźnili, wyprawiali się razem na ryby i często współpracowali przy śledztwach. Teraz milczeli, pomni, że wkrótce będą musieli zidentyfikować ciało leżące na bagnach. Steve, Benny i ich rowery jechali z tyłu, na pacę. Nagle samochód się zatrzymał. Tam leży, panie Jackson. Za tymi krzakami. Ed wysiadł z ciężarówki. Zaczekajcie tu, rzucił i wraz z doktorem Murphym ruszył przez błoto do miejsca, gdzie leżał Chase. Kiedy tam dotarli, wrony odleciały, lecz wokół roiło się od innych ptaków i owadów. Pomruk bezczelnego życia. Zgadza się, to Chase. Sam i Patty Love tego nie przeżyją, orzekł szeryf. Andrewsowie zamawiali każdą świecę zapłonową, płacili wszystkie rachunki i zujszali wszystkie etykietki z ceną w sklepie Western Auto z myślą o swoim jedynaku, Hasie. Vern przykucnął, osłuchał mu serce i obwieścił, że Chase nie żyje. Kiedy zmarł? Spytał Ed. Jakieś 10 godzin temu. Koroner dokładnie to ustali. Pewnie wieczorem wszedł na wieżę i spadł. Nie dotykając Denata, Vern przeprowadził krótkie oględziny, po czym stanął obok Eda. Zapatrzyli się w nabrzmiałą twarz Chase'a, w jego oczy skierowane ku niebu i w jego rozdziawione usta. Ile razy powtarzałem ludziom w miasteczku, że coś takiego musi się kiedyś zdarzyć? Spytał szeryf. Znali Chase'a od urodzenia. Patrzyli, jak zmienia się ze słodkiego dziecka w uroczego nastolatka, z rozgrywającego, gwiazdora szkolnej drużyny futbolowej, w pracownika rodzinnej firmy, a wreszcie w przystojnego mężczyznę, który poślubił najładniejszą z miejscowych dziewczyn. Teraz leżał tu samotnie, lichszy niż to błoto. Brutalna śmierć zawsze ma ostatnie słowo. Ciszę przerwał Ed. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie udzielił mu pomocy. Masa ludzi tu przyjeżdża, choćby parki, żeby się migdalić. Szeryf i doktor spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Mimo że Chase był żonaty, mógł się tu wybrać z inną. Rozejrzyjmy się trochę, dorzucił, unosząc nogi wyżej niż zwykle. A wy, chłopcy, zostańcie tutaj, żeby nie zadeptać śladów. Następnie, wskazując na odciski butów biegnące od schodów na jakieś 3 metry w głąb mokradeł, spytał, to wasze ślady z dzisiejszego ranka? Tak, proszę pana, właśnie tam się zatrzymaliśmy, odpowiedział Benny. Jak tylko zobaczyliśmy, że to Chase, zawróciliśmy. Właśnie w tamtym miejscu. Dobra, Vern, coś mi się tu nie zgadza. Wokół ciała nie ma śladów. Jeśli był ze znajomymi albo z kimkolwiek, przybiegliby tutaj i stanęli obok albo przykucnęli, żeby sprawdzić, czy żyje. Patrz, jak nasze buty zagłębiają się w błoto. A innych świeżych śladów nie ma. Nie prowadzą do albo od schodów, nie ma ich też przy zwłokach. Może był sam? To wszystko by wyjaśniało. Poza jednym. Gdzie są jego ślady? W jaki sposób Chase Andrews przeszedł błotnistą ścieżką do schodów, żeby wejść na górę, nie pozostawiając śladów? Szkoła. 1952. Kilka dni po swoich urodzinach brodząca w błocie bosa Kia pochyliła się i patrzyła, jak u kijanki pojawiają się żabie nogi. Nagle się wyprostowała. Na końcu leśnej drogi, przy której mieszkali, grzęznął w piachu samochód. Nikt nigdy tu nie przyjeżdżał. Później spośród drzew dobiegł ją szmer rozmowy, kobiety i mężczyzny. Kia podbiegła do zarośli, skąd mogła obserwować przybyszów, nie pozbawiając się możliwości ucieczki. Tak uczył ją Jody. Z samochodu wysiadła jakaś wysoka kobieta w szpilkach i niepewnym krokiem. Tak jak wcześniej mama, ruszyła po piaszczystej ścieżce.
Pewnie przyjechali z sierocińca, żeby ją zabrać. Jej na pewno ucieknę. Prędzej się wywali w tych butach. Nieruchoma Kia obserwowała, jak kobieta podchodzi do obitych moskitierą drzwi ganku. Hej, jest tam kto? Inspekcja szkolna. Mamy zawieźć Katrin Clark do szkoły. A to ci heca. Kia nie odezwała się. Była prawie pewna, że powinna była pójść do szkoły, kiedy miała 6 lat. A ci przyjechali rok później. Nie wiedziała, jak rozmawiać z innymi dziećmi, a już na pewno z nauczycielami, ale chciała umieć czytać i liczyć nie tylko do 29. Katrin, skarbie, jeśli mnie słyszysz, przyjdź tutaj. Takie przepisy, słonko, musisz chodzić do szkoły. Zresztą spodoba ci się. Codziennie gorący lunch za darmo. Dzisiaj bodajże chrupiący placek z kurczakiem. A, to inna rozmowa. Kia była bardzo głodna. Na śniadanie ugotowała kaszę ze słonymi krakersami, bo nie miała soli. Jedno wiedziała na pewno. Nie sposób zjeść kaszy bez soli. Placek z kurczakiem jadła ledwie parę razy w życiu, ale wciąż miała przed oczami tę złocistą skórkę, chrupiącą na wierzchu i miękką w środku, wciąż czuła w ustach smak gęstego sosu. To żołądek zadecydował i kazał ci wychynąć z pomiędzy liści palmiczki. Witaj, skarbie, nazywam się Culpepper. Jesteś już duża i gotowa pójść do szkoły, prawda? Tak, pani, odrzekła Kia, spuściwszy głowę. Możesz być boso, inne dzieci też tak chodzą, ale jesteś dziewczynką i musisz włożyć spódniczkę. Masz spódniczkę albo sukienkę, słonko? Mam, no to musimy cię przebrać. Pani Culpepper podążyła za Kią przez ganek, stąpając nad rzędem ułożonych tam przez nią ptasich gniazd. W sypialni dziewczynka włożyła jedyną sukienkę w jej rozmiarze, plisowaną, na ramionczkach, z których jedno było spięte agrafką. W porządku, skarbie, wyglądasz całkiem nieźle. Pani Culpepper wyciągnęła rękę. Kia tylko się w nią wpatrywała. Od tygodni nikogo nie dotknęła, a obcej osoby nigdy w życiu. Mimo to podała pani Culpepper swoją drobną rączkę, a ta poprowadziła ją ścieżką do Forda Crestlinera, za którego kierownicą siedział milczący mężczyzna w szarej fedorze. Usiadłszy na tylnym siedzeniu, Kia nie uśmiechała się. Nie czuła, jakby ktoś wziął ją pod swoje skrzydła. W Barclay Cove była jedna szkoła dla białych, licząca 12 klas. Mieściła się w piętrowym ceglanym budynku, który stał na drugim końcu Main Street, patrząc od biura szeryfa. Czarne dzieci miały własną szkołę, parterowy betonowy klocek wzniesiony nieopodal Colored Town. W sekretariacie znaleźli w spisie nazwisko Chi, ale bez daty urodzenia, więc przydzielili ją do drugiej klasy, choć dotąd nie spędziła w szkole ani jednego dnia. Powiedzieli, że w pierwszej klasie już i tak jest za dużo uczniów. Zresztą co za różnica, skoro ci z bagien przychodzili góra na kilka miesięcy, a potem i tak nikt ich już nie widział. Kiedy dyrektor prowadził Kię szerokim korytarzem, w którym ich kroki niosły się echem, na jej czoło wystąpił pot. Potem dyrektor otworzył drzwi do jednej z klas i lekko popchnął dziewczynkę, by weszła do środka. Plisowane spódniczki, długie spódnice, buty, mnóstwo butów, parę bosych stóp i oczy, wszystkie wpatrzone w Kię. Nigdy nie widziała tylu osób naraz. Było ich pewnie 100. Nauczycielka, pani Arial, której tamci chłopcy pomogli nieść zakupy, zaprowadziła Kię do ławki w głębi sali. Wyjaśniła jej, że może schować rzeczy do przegródki, ale Kia nie miała żadnych rzeczy. Nauczycielka wróciła do biurka i poprosiła: Katrin, wstań, proszę, i podaj nam swoje imię i nazwisko. Kię zemdliło. No, kochanie, nie wstydź się. Kia wstała. Panna Katrin Daniel Clark, oznajmiła. Mama powiedziała jej kiedyś, że to jej nazwisko w pełnym brzmieniu. Możesz przeliterować słowo kot. Kia wbiła wzrok w ziemię i milczała. Mama i Jody nauczyli ją paru liter, ale nigdy nie literowała słów na głos. Wciąż ją mdliło, mimo to spróbowała. Tok. Dzieci zaniosły się śmiechem. Cisza, krzyknęła pani Arial. Nigdy, powtarzam, nigdy nie śmiejemy się z innych. Przecież wszyscy to wiecie. Kia śpiesznie usiadła na swoim miejscu w głębi sali, próbując stopić się z otoczeniem jak kornik z porowatym pniem dębu. Mimo zdenerwowania wychyliła się gorliwie w ławce, licząc, że w trakcie lekcji dowie się, jaka liczba następuje po 29. Tymczasem pani Arial skupiła się wyłącznie na czymś, co nazwała fonetyką. Uczniowie układali usta w dzióbek i powtarzali za nią a, o, u, niemiłosiernie się przy tym wijąc. Około 11 korytarz i sale lekcyjne wypełniła ciepła maślana woń pieczonych bułeczek i ciasta. Kia poczuła ssanie w żołądku. Kiedy uczniowie wreszcie ustawili się w szeregu i pomaszerowali do stołówki, jej usta były pełne śliny. Wzorem innych sięgnęła po tacę, zielony plastikowy talerz i sztućce. Kuchnię dzieliło od stołówki duże okno z kontuarem i nagle Kia ujrzała tuż przed sobą wielgachną emaliowaną patelnię, a na niej kurczaka w grubym chrupiącym cieście.
Obok skwierczał gorący sos. Wysoka, uśmiechnięta ciemnoskóra kobieta, która wcześniej wołała do niektórych dzieci po imieniu, nałożyła na talerz Chi solidną porcję, a także dodatki, słodki groszek z masłem i bułkę. Oprócz tego Kia dostała bananowy pudding i mały czerwono-biały kartonik mleka. Ruszyła z tacą w stronę stolików, przy których dzieci śmiały się i rozmawiały. Rozpoznała Chase'a Andrewsa i jego kolegów, którzy niemal rozjechali ją rowerami. Odwróciła głowę i usiadła przy wolnym stoliku. Mimowolnie raz po raz zerkała w ich stronę, bo nie znała tu nikogo więcej. Oni jednak, podobnie jak reszta, nie zwracali na nią uwagi. Kia popatrzyła na placek, pełen mięsa, marchewki, ziemniaków i groszku, ze złocisto-brązową skórką. Zobaczyła, że idą ku niej dwie dziewczynki w długich spódniczkach z krynolinami. Wysoka, chuda blondynka i pulchna o pełnych policzkach. Kia zastanawiała się, jak w takim stroju udałoby im się wspiąć na drzewo albo choćby wsiąść do łódki. A już na pewno nie mogłyby szukać żab w błocie, przecież nie widziały własnych stóp. Kiedy się do niej zbliżyły, Kia wbiła wzrok w talerz. Co im powie, jeśli się przysiądą? Wyminęły ją jednak i trajkocząc niczym ptaszki, przysiadły się do koleżanek przy innym stoliku. Kie skręcało z głodu, ale usta miała całkowicie wyschnięte i trudno jej było cokolwiek przełknąć. Skubnęła więc tylko parę kęsów, wypiła mleko i dyskretnie, tak żeby nikt nie widział, upchnęła do kartonika tyle placka, ile się dało, po czym, podobnie jak bułkę, owinęła go serwetką. Już do końca dnia nie odezwała się ani razu. Milczała, nawet kiedy nauczycielka zadała jej pytanie. Uznała, że to ona ma się uczyć od niej, a nie na odwrót. Po co wystawiać się na śmiech innych? Po ostatnim dzwonku oznajmiono jej, że autobus wysadzi ją 5 kilometrów od domu, bo droga jest zbyt piaszczysta i że codziennie rano będzie musiała dochodzić w to miejsce. Kiedy wracała i pojazd podskakiwał w głębokich kolejnach, mijając ugory zarośnięte wysoką trawą, ktoś siedzący z przodu zaintonował: Panna Katrin Daniel Clark. Chuda blondynka i ta druga, pulchna, zawołały: Gdzie nasza bagienna kura? Gdzie twój kapelusz, szczurze z mokradeł? Autobus wreszcie się zatrzymał, głęboko w lesie, na bezimiennym skrzyżowaniu krętych ścieżek. Kierowca otworzył drzwi, a Kia wyskoczyła na drogę i puściła się pędem przed siebie. Gnała tak kilkaset metrów, z trudem łapiąc oddech. Potem też biegła, ale już wolniej, aż dotarła do ścieżki prowadzącej do chaty. Nie zatrzymała się przy domu, lecz pobiegła przez gaj palmiczek nad lagunę, a potem dróżką wśród gęstych, opiekuńczych dębów nad ocean. Gdy dotarła na opustoszałą plażę, ten szeroko otworzył przed nią ramiona, a wiatr rozwiewał jej warkoczyki. Przystanęła na linii przypływu, była bliska płaczu, tak jak wcześniej, przez cały dzień. Przekrzykując szum fal, Kia zaczęła nawoływać ptaki. Ocean śpiewał basem, a mewy sopranem. Z wrzaskiem kołowały nad mokradłami i plażą, gdy rzucała im okruchy placka i bułki. Prostowały nogi, przekręcały łebki i opadały na piasek. Kilka delikatnie wydziobywało okruchy z pomiędzy palców Chi. Czując łaskotanie, śmiała się, lecz nagle po jej policzkach pociekły łzy, a w ściśniętym gardle wezbrał gwałtowny szloch. Kiedy w kartoniku po mleku nie zostało już nic, do Chi dotarło, że nie zniesie już więcej cierpienia. Ogarnął ją strach, że mewy też ją porzucą, jak wszyscy. Te jednak przycupnęły przy niej i zajęły się sobą, rozpostarły skrzydła i czyściły swoje szare piórka. Kia też usiadła, żałowała, że nie może zabrać ich wszystkich do siebie na ganek, żeby z nią spały. Wyobraziła je sobie na swoim posłaniu, puchate, ciepłe ciałka razem z nią pod kołdrą. 2 dni później znów usłyszała Forda Crestlinera grzeznącego w piachu i pobiegła na mokradła. Zostawiała wyraźne głębokie ślady na piaszczystych łachach, wspiąwszy się na palce, wchodziła do wody, potem się cofała i ruszała w przeciwnym kierunku. Gdy pojawiało się błoto, biegała po nim w kółko, kompletnie myląc trop. Po ubitej ziemi przemykała, skacząc z kęp trawy na uschłe patyki, tak że jej stopy nie pozostawiały żadnych odcisków. Potem przez kilka tygodni przyjeżdżali co 2 lub 3 dni. Mężczyzna w fedorze próbował ją dopaść, ale nawet się do niej nie zbliżył. W którymś tygodniu nie przyjechali. Słychać było tylko krzyk wron. Kia opuściła ręce i wpatrywała się w pustą ścieżkę. Już nigdy nie wróciła do szkoły. Znów podpatrywała czaple i zbierała muszle, bo uznała, że to czegoś ją nauczy. Umiem już gruchać jak gołąb, powiedziała sama do siebie. Dużo lepiej od nich, nawet jeśli mają piękne buty. Pewnego ranka, parę tygodni po dniu spędzonym w szkole, Kia w palącym słońcu wdrapała się na drzewną fortecę braci przy plaży i wypatrywała okrętów pod banderą trupiej czaszki i skrzyżowanych piszczeli. Puszczając wodze wyobraźni, krzyknęła: hej, piraci! Po czym z mieczem w dłoni zeskoczyła z drzewa i ruszyła do ataku. Nagle poczuła ból w prawej stopie, który, niczym pożar, rozpełzły się po całej nodze.
Upadła na bok i zawyła. Dostrzegła długi, zardzewiały gwóźdź, który tkwił głęboko w ciele. Tato, zawołała. Próbowała sobie przypomnieć, czy wrócił na noc do domu. Tato, pomóż mi, zaszłochała, lecz na próżno. Sięgnęła ręką i jednym szybkim ruchem wyciągnęła gwóźdź, wrzeszcząc, by odreagować cierpienie. Wodziła rękami po piasku i łkała. W końcu usiadła i obejrzała stopę. Niemal nie było krwi, jedynie mała, głęboka rana. Wtedy przypomniała sobie o tężcu. Poczuła skurcz w żołądku i przeszył ją chłód. Jody opowiedział jej kiedyś o chłopcu, który po tym jak nastąpił na zardzewiały gwóźdź, nie miał zrobionego zastrzyku przeciwtężcowego. Dostał takiego szczękościsku, że nie mógł otworzyć ust. Kręgosłup wygiął mu się w łuk, ale nikt nie mógł mu pomóc. Wszyscy tylko patrzyli, jak umiera w konwulsjach. Jody powiedział wyraźnie: zrób zastrzyk w ciągu 2 dni od nadepnięcia na gwóźdź, bo będzie po tobie. Kia nie miała pojęcia, jak zdobyć taką szczepionkę. Muszę coś zrobić, bo prędzej dostanę szczękościsku, niż doczekam się na tatę. Z twarzą zalaną potem pokuśtykała plażą, aż w końcu dotarła w cień dębów rosnących wokół chaty. Mama zwykle przemywała rany słoną wodą i opatrywała je błotem wymieszanym z różnymi miksturami. W kuchni nie było soli, więc Kia podreptała do słonego strumienia w lesie. Był tak zasolony, że podczas odpływu na jego brzegach osiadały lśniące białe kryształki. Usiadła i zanurzyła stopy w mule, poruszając przy tym ustami. Otwierała je i zamykała, udawała, że ziewa, potem, że żuje, robiła wszystko, byle tylko nie dostać szczękościsku. Po niecałej godzinie woda opadła na tyle nisko, że Kia zdołała wykopać dołek i delikatnie wsunąć stopy w jedwabiście gładkie błoto. Było tu chłodno, a pokrzykiwania orła dodawały jej otuchy. Późnym popołudniem zaczął doskwierać jej głód, więc wróciła do chaty. Taty nie było. Pewnie minie wiele godzin, nim się zjawi. Poker i whisky sprawiały, że często spędzał noce poza domem. Kaszy też nie było, ale grzebiąc w szafkach, Kia znalazła starą puszkę smalcu do wypieków. Rozsmarowała odrobinę na słonym krakersie. Najpierw spróbowała, a potem zjadła 5. Umościła się na swoim posłaniu na ganku i nasłuchiwała, czy nie nadpływa łódź taty. Szybko zapadła noc, a z nią przyszedł rwany sen. Na dobre Kia musiała zasnąć dopiero nad ranem, bo obudziło ją słońce świecące prosto w twarz. Od razu otworzyła usta. Szczękościsk wciąż się nie pojawił. Raz po raz, powłócząc nogami, chodziła nad słony strumień i z powrotem do chaty. Obserwacja słońca podpowiedziała jej, że trwało to 2 dni. Otworzyła i zamknęła usta. Może jednak się udało. Tamtego wieczoru, otulając się pościelą na sienniku, z nogą pokrytą błotną skorupą, owiniętą szmatą, zastanawiała się, czy nie obudzi się martwa. Nie, przypomniała sobie, to nie takie proste, wygięty w łuk kręgosłup i poskręcane kończyny. Nagle usiadła gwałtownie, bo poczuła kłucie w lędźwiach. Och, nie, nie. Mamo, mamo. Gdy kłucie się powtórzyło, zamilkła. Tylko mnie swędzi, mruknęła. Aż w końcu, wyczerpana, zasnęła i nie otworzyła oczu, póki gołębie nie zaczęły gruchać na dębie. Przez tydzień chodziła do słonego strumienia 2 razy dziennie. Żywiła się słonymi krakersami i smalcem. Tata nie pojawił się ani razu. 8. dnia mogła swobodnie pokręcić stopą, a ból czuła już tylko na wierzchu. Zatańczyła w miejscu na skaleczonej stopie i pisnęła. Udało się, udało. Następnego ranka znów ruszyła na plażę w poszukiwaniu piratów. Najpierw każę moim ludziom zebrać wszystkie gwoździe. Codziennie budziła się skoro świt i nasłuchiwała, czy czasem mama nie krząta się w kuchni. Na śniadanie najbardziej lubiła podawać jajecznice z jaj od własnych kur, krojone dojrzałe pomidory i placuszki kukurydziane. Wlewała rzadkie ciasto z mąki kukurydzianej, wody i soli na tłuszcz tak gorący, że aż tworzyły się bąble, a na brzegach chrupiąca koronka. Mawiała, że jak coś smażysz, to skwierczenie musi być słychać w sąsiednim pokoju, i Kia przez całe życie po przebudzeniu słyszała, jak placki syczą w gorącym tłuszczu, czuła też zapach niebieskawego dymu ze smaszonej kukurydzy. Teraz w kuchni było cicho i zimno, więc ześlizgnęła się z siennika i ostrożnie ruszyła w stronę laguny. Mijały miesiące, aż wreszcie zawitała zima, łagodna, jak to na południu. Promienie słońca, ciepłe niczym koc, otulały ramiona Chi i zachęcały do wypraw w głąb mokradeł. Czasami słyszała nocą nieznane dźwięki i aż podskakiwała, gdy piorun uderzał zbyt blisko, lecz nawet kiedy upadała, ziemia zawsze brała ją w swe ramiona. I w końcu, w bliżej nieokreślonym momencie, z serca Chi wysiąkło cierpienie, jak woda, która znajduje ujście między ziarnkami piasku. Niby wciąż gdzieś tam było, ale głęboko. Dziewczynka wsunęła dłoń w oddychającą, wilgotną ziemię i od tej chwili jej matką stały się mokradła. Śledztwo. 1969. W palącym słońcu jazgotały cykady.
Wszelkie inne formy życia stchórzyły przed skwarem, wydając z siebie głuche brzęczenie spod ściółki. Otarł szypot z czoła. Szeryf Jackson rzucił. Vern, sporo tu roboty, ale tak się nie godzi. Żona i rodzice Chase'a wciąż nie wiedzą, że nie żyje. Pojadę i ich powiadomię. Zobowiązał się doktor. Byłbym ci wdzięczny. Weź mój samochód, a potem przyślij tu karetkę i Joe'ego z moim autem. Tylko nikomu ani słowa, bo jeśli komuś o tym wspomnisz, zjedzie się tu całe miasto. Vern przyglądał się Chase'owi dłuższą chwilę, jakby coś przeoczył. Jako lekarz powinien wyjaśnić przyczynę śmierci. Wokół unosiły się ciężkie bagienne opary, cierpliwie czekając na swoją kolej. Ed zwrócił się do chłopców, zostańcie tu. Nie chcę, żeby kłapali o tym w mieście. Tylko niczego nie dotykać i nie zadeptywać śladów. Tak jest, potaknął Benny. Myśli pan, że go zabili? Nie ma odcisków palców. Może ktoś go zepchnął? Niczego takiego nie powiedziałem. Prowadzę rutynowe działania. Nie plączcie mi się tu i nie rozpowiadajcie o tym, co tu usłyszycie. Zastępca szeryfa Joe Perdue, drobny mężczyzna z gęstymi bokobrodami, nadjechał radiowozem po niespełna kwadransie. Jeszcze to do mnie nie dociera. Chase nie żyje. Najlepszy rozgrywający, jakiego tu mieliśmy. To ostatnie, co spodziewałem się usłyszeć. Racja. Bierzmy się do roboty. Co ustaliłeś? Ed oddalił się nieco od chłopców. Tak z zewnątrz wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Spadł z wieży i zginął. Ale nie znalazłem żadnych odcisków butów wiodących do schodów, w tym należących do kogoś innego. Może są tu gdzieś dowody na to, że ktoś zatarł ślady? Obaj stróże prawa przeczesywali teren przez dobre 10 minut. Masz rację, nikogo tu nie było oprócz tych chłopców, podsumował Joe. I żadnych oznak zacierania śladów. Nie rozumiem, ale róbmy swoje. Wrócimy do tego później, odparł Ed. Sfotografowali ciało, jego ułożenie względem schodów, rany głowy i dziwacznie wygiętą nogę. Joe notował uwagi Eda. Kiedy mierzyli odległość między zwłokami a ścieżką, usłyszeli karetkę przedzierającą się przez gęste zarośla. Kierowca, starszy ciemnoskóry mężczyzna, który od lat jeździł po rannych, chorych, konających i martwych, z szacunkiem skinął im głową. Dobra, ręce ma rozłożone, więc nie idzie przetoczyć go na wózek, powiedział cicho. Trzeba go podnieść, a trochę waży. Szeryfie, podtrzyma mu pan głowę. Właśnie tak. Tak oto późnym rankiem oblepione błotem ciało Chase'a trafiło do karetki. Doktor Murphy zdążył już powiadomić rodziców Chase'a o tragedii, więc Ed pozwolił chłopcom wrócić do domu. Potem wraz z Joe'em ruszyli po schodach, które z każdą kondygnacją robiły się coraz węższe. Gdy się po nich wspinali, wszędzie wokół widzieli gęste, bujne lasy i ciągnące się aż po horyzont, przetykane strumieniami mokradła. Kiedy pokonali ostatni stopień, Jackson pchnął żelazną kratę, a gdy stanęli na platformie, zasunął ją z powrotem, żeby zabezpieczyć otwór w podłodze. Spękane i poszarzałe ze starości deski pokrywały jej środek, a wokół po bokach ułożono kwadratowe kratki, które można było unosić lub opuszczać. Gdy leżały na miejscu, można było bezpiecznie po nich chodzić, lecz gdyby którąś podnieść, powstawał otwór. Podejście doń groziło upadkiem z wysokości około 20 metrów. Spójrz, Ed wskazał na przeciwległą stronę platformy, gdzie jedna z krat była otwarta. Co, u diabła? Zdziwił się Joe, kiedy podeszli bliżej. Gdy spojrzeli w dół, zobaczyli idealny obrys ciała Chase'a, odciśnięty w błocie. Rozbryzgi żółtawej brei i rzęsy wodnej okalały go niczym plamy farby na obrazie. Dziwne, skonstatował Ed. Czasami ludzie, kiedy schodzą na dół, zapominają zasunąć kratę nad schodami. Widziałem to już parę razy, ale żeby zamknąć tamtą, raczej pamiętają. Po co Chase ją otworzył? Po co w ogóle ją otwierać? Chyba tylko po to, żeby kogoś przez nią wypchnąć, odparł Ed. Ale czemu ten ktoś potem jej nie zamknął? Bo jeśli Chase wypadł od tak, to nie mógł jej zamknąć. Musiała zostać w takiej pozycji, żeby wyglądało to na wypadek. Spójrz na ten legar pod otworem. Jest mocno uszkodzony. Widzę. Chase musiał rąbnąć w niego głową, kiedy spadał. Wdrapię się tam, może znajdę krew albo włosy. Zbiorę kilka drzask. Dzięki, Joe. Zrób też zdjęcia. Przyniosę linę, żeby cię asekurować. 2 trupy w jeden dzień to byłoby za dużo. Trzeba też zebrać odciski palców z tej kraty, z tej nad schodami, z balustrady i z poręczy. Ze wszystkiego, czego można tu dotknąć. Poza tym wszystkie włosy i włókna. Ponad 2 godziny później nareszcie rozprostowali plecy po całym tym schylaniu się i kucaniu. Nie twierdzę, że ktoś go wykończył, rzucił Ed. Był na to za młody. Poza tym nie znam nikogo, kto życzyłby mu śmierci. A według mnie lista jest całkiem długa, odparł zastępca szeryfa. Na przykład kto? Co ty pleciesz? Daj spokój, Ed. Znałeś go. Brykał na lewo i prawo, jak byk spuszczony z postronka. Przed ślubem, po ślubie, z pannami, z mężatkami.
Nawet jurne psy na pokazie suk w rój byłyby bardziej wstrzemięźliwe. Przesadzasz. Fakt, mówili o nim, że podrywacz, ale nie sądzę, żeby ktoś w tym mieście chciał go za to zamordować. Chcę tylko powiedzieć, że są tacy, którzy go nie lubili. Może jakiś zazdrosny mąż? Na pewno ktoś, kogo znał. Ktoś, kogo wszyscy znamy. Bo nie przypuszczam, żeby wybrał się tu z kimś obcym. Chyba że zadłużył się po uszy gdzieś za miastem i o tym nie wiedzieliśmy. U kogoś silnego, komu dałby się zepchnąć, a to przecież nie było takie proste. Znam tu paru takich, którzy daliby radę, odpowiedział Joe. Chłopiec w łódce. 1952. Któregoś ranka tata, ogolony i ubrany w pogniecioną koszulę, wszedł do kuchni i oznajmił, że jedzie autobusem do Asheville, żeby rozmówić się z wojskiem. Powiedział, że należy mu się wyższa renta, że chce to załatwić i że wróci za 3-4 dni. Nigdy nie opowiadał się Chi, dokąd się wybiera ani kiedy wróci, dlatego, stojąc w przykrótkich ogrodniczkach, spojrzała na niego zdumiona i nie odpowiedziała. Nie dość, że głupia, to głucha, rzucił i trzasnął drzwiami na ganku. Patrzyła, jak kuśtyka ścieżką. Lewą nogę odstawiał najpierw na bok, a potem przed siebie. Zacisnęła palce. Może on też ją zostawi i odejdzie tą ścieżką jak pozostali. Kiedy dotarł do drogi i nieoczekiwanie się obejrzał, wyciągnęła rękę i energicznie mu pomachała. Jakby w ten sposób mogła go ze sobą związać. Uniósł dłoń i niedbale jej zasalutował. Zawsze coś. Więcej niż zrobiła mama. Kia poszła nad lagunę, gdzie promienie świtu roziskrzyły setki skrzydeł ważek. Rosły tam dęby i gęste zarośla, sprawiając, że nad zatoką było ciemno niczym w jaskini. Kia przystanęła i zerknęła na dryfującą na linię łódź taty. Jeśli popłynie nią na mokradła, a on się o tym dowie, oberwie od niego paskiem. Albo wiosłem, które trzymał przy drzwiach na ganku, powitalnym kijem, jak nazywał je Jody. Mimo to coś, może tęsknota za tym, co gdzieś w oddali, popchnęło ją ku tej metalowej, poobtłukiwanej jednoosobowej łupinie, którą tata wyprawiał się na ryby. Kia pływała nią od urodzenia, zwykle z jodiem. Czasami pozwalał jej sterować. Znała nawet wąskie przesmyki i ujścia, gdzie woda przeplatała się z lądem, by w końcu trafić do oceanu. Choć był tuż za drzewami okalającymi chatę, łodzią można było do niego dotrzeć, płynąc w przeciwną stronę, w głąb lądu, ciągnącym się kilometrami labiryntem wiodących do niego wodnych połączeń. Kia miała jednak tylko 7 lat i była dziewczyną, więc nigdy nie płynęła łódką sama. A ta kołysała się teraz na wodzie, przywiązana pojedynczą bawełnianą liną do drewnianej kłody. Wewnątrz była szara i brudna, walały się w niej stary sprzęt wędkarski i zgniecione puszki po piwie. Wsiadając, Kia powiedziała do siebie, tak jak mówił Jody, sprawdź, ile jest paliwa, żeby tata się nie połapał. Wsunęła zerwaną trzcinę do zardzewiałego zbiornika. Na krótką wyprawę wystarczy. Jak każdy porządny złodziej, rozejrzała się wokół, ściągnęła linę z kłody i wiosłując jednym wiosłem, ruszyła przed siebie. Rozstąpił się przed nią obłok milczących ważek. Nie mogła się powstrzymać. Pociągnęła za linkę. Szarpnęło nią, kiedy silnik zaskoczył za pierwszym razem, warkocząc i krztusząc się białym dymem. Chwyciła za rumpel, ale dodała za dużo gazu, silnik zawył i łódka weszła w ostry skręt. Puściła gaz, wyrzuciła ręce do góry. Łódź mruczała, dryfując. Kiedy masz kłopot, odpuść. Nie rób nic. Teraz dodała gazu już delikatniej. Opłynęła stary, powalony cyprys i Jeremię. Później, wstrzymawszy oddech, skierowała łódź w stronę wejścia do laguny ukrytego wśród krzaków jeżyn. Chowając głowę w ramionach, by nie zahaczyć o zwisające gałęzie ogromnych drzew, mknęła ponad 100 metrów przez gąszcz i patrzyła, jak żółwie zsuwają się z zanurzonych w wodzie kłód. Kożuch rzęsy wodnej zabarwiał wodę na zielono, zielone były też liście na sklepieniu tego szmaragdowego tunelu. W końcu drzewa się rozstąpiły i Kia dotarła do miejsca, gdzie było tylko bezkresne niebo, sięgające ku niemu szuwary i śpiew ptaków. Właśnie to widzi piskle, kiedy wreszcie przebije skorupkę, pomyślała. Popłynęła dalej, maleńkie dziewczątko w łódce, klucząc niekończącą się siecią rozwidleń i krętych odnóg. Kiedy kierujesz łódką, zawsze skręcaj w lewo, radził jej Jody. Gdy sunęła pod prąd, ledwo dodawała gazu, żeby nie robić hałasu. Opłynąwszy kępę trzcin, natknęła się na łanie z młodymi, które chłeptały wodę. Zwierzęta nagle uniosły głowy, rozbryzgując krople. Kia nie przystanęła, żeby ich nie płoszyć. Nauczyła się tego, gdy podpatrywała dzikie indyki. Jeśli zachowujesz się jak drapieżnik, zwierzęta przyjmują rolę ofiary. Zignoruj je, omiń powoli. Kia popłynęła więc dalej, a łania zamarła w bezruchu i trwała tak, póki łódka nie zniknęła wśród szuwarów. Gdy dziewczynka błądziła pośród ocienionych dębami lagun, przypomniała sobie o rzeczce po drugiej stronie, która wpadała do ogromnego rozlewiska. Kia kilka razy utknęła w ślepym zaułku i musiała zawrócić.
Zapamiętywała wszystkie szczegóły trasy, by nie zabłądzić w drodze powrotnej. W końcu dotarła do rozlewiska. Było tak wielkie, że aż stapiało się z niebem i sunącymi po nim obłokami. Obserwując brzegi strumieni, Kia domyśliła się, że to czas odpływu. Kiedy woda całkiem opadnie, niektóre przesmyki staną się bardzo płytkie i wtedy ugrzęźnie tu na amen. Musi wrócić zawczasu. Opłynąwszy kępę wysokich szuwarów, raptem ujrzała przed sobą szare, srogie, pulsujące oblicze oceanu. Fale wpadały na siebie, taplały się we własnej białej ślinie i z łoskotem uderzały o brzeg, przyczółek, na którym wyładowywały energię. Potem przemieniały się w płaskie, ciche jezory piany i czekały na kolejny szturm. Te spienione fale szydziły z niej, wyzywały na pojedynek, by je przełamać i ruszyć na otwarte morze, lecz bez Jodiego nie miała odwagi. Zresztą już czas wracać. Z zachodu nadciągały burzowe chmury, przypominały wielkie, szare grzyby pękające w szwach. Wokół nie było żywej duszy, nawet łodzi w oddali, więc Kia bardzo się zdziwiła, gdy wpłynąwszy z powrotem na rozlewisko, ujrzała w pobliżu szuwarów chłopca łowiącego ryby. Stał w łódce równie sfatygowanej co ta jej i musiała go minąć ledwie o kilka metrów. Teraz wyglądała już jak typowe dziecko z mokradeł. Rozwiane kosmyki włosów i brudne policzki poznaczone śladami łez wyciśniętych przez wiatr. Ani zbyt niski poziom paliwa, ani groźba sztormu nie wywołały u niej takiego zdenerwowania jak widok drugiej osoby, zwłaszcza chłopca. Mama przestrzegała przed nimi jej starsze siostry. Jeśli wyglądasz zbyt kusząco, mężczyźni przemieniają się w drapieżców. Mocno zacisnąwszy wargi, Kia pomyślała, co robić? Muszę przepłynąć tuż obok. Kątem oka dostrzegła, że jest szczupły i że jego czerwona czapeczka bejsbolowa skrywa złociste loki. Był dużo starszy od niej, mógł mieć 11-12 lat. Kiedy się zbliżała, spoglądał ponuro, ale uśmiechnął się do niej ciepło i szczerze i trącił palcem daszek czapeczki niczym dżentelmen pozdrawiający elegancką damę w sukni i kapelusiku. Skinęła lekko głową i zapatrzyła się w dal, dodając gazu jednocześnie. Myślała wyłącznie o tym, żeby być już u siebie, ale widocznie skręciła nie tam, gdzie trzeba, bo gdy dotarła do drugiej linii lagun, nie mogła odnaleźć rzeczki prowadzącej do chaty. Kręciła się w kółko wśród dębowych konarów i krzaków mirtu, szukając właściwej drogi. Zwolna ogarniała ją panika. Nagle wszystkie porośnięte trawą brzegi, piaszczyste łachy i zakręty wyglądały tak samo. Kia wyłączyła silnik, utrzymując równowagę, szeroko rozstawiła stopy, stanęła pośrodku łódki i próbowała sięgnąć wzrokiem ponad trzciny, lecz daremnie. Usiadła, zabłądziła, było mało paliwa, a tymczasem nadciąga burza. Wzorem ojca przeklęła brata, że odszedł. Niech cię szlak, Jody. Sraj ogniem i w nim płoń. Sraj i płoń. Zaszłochała, ale tylko raz, gdy łódka zaczęła powoli dryfować z prądem. Ciężkie, milczące chmury sunęły nad jej głową, coraz bardziej przesłaniały słońce i rozpychały się na niebie, zasnuwając cieniem przejrzystą wodę. Za chwilę będzie szkwał i, co gorsza, jeśli Kia nie wróci na czas, tata dowie się, że wzięła łódkę. Ruszyła naprzód, może jeszcze odnajdzie tego chłopca. Po paru minutach strumień doprowadził ją do rozlewiska, gdzie, po drugiej stronie, był chłopiec w łódce. Czaple wzbiły się do lotu niczym sznur białych flag na tle wypiętrzonych chmur barwy ołowiu. Kia wbiła wzrok w chłopca. Bała się ruszyć przed siebie i bała się zawrócić. W końcu popłynęła przez rozlewisko. Spojrzał, kiedy się zbliżyła. Hej, rzucił. Hej, Kia obejrzała się za siebie na kępę trzcin. A ty właściwie dokąd? Spytał. Chyba nie w morze? Idzie sztorm. Nie. Kia spojrzała w wodę. Wszystko dobrze? Szloch ścisnął jej gardło. Skinęła głową, ale nie była w stanie się odezwać. Zabłądziłaś? Znów skinęła głową. Przecież nie rozbeczy się jak dziewczyna. Ja tam bez przerwy błądzę, powiedział i się uśmiechnął. Hej, ja cię znam. Siostra Jodiego Clarka. Kiedyś tak. Jody odszedł, ale wciąż jesteś jego. Nie dokończył zdania. Niby skąd wiesz, kim jestem? Spojrzała mu w oczy. Wędkowaliśmy trochę z Jodiem. Widziałem cię parę razy. Byłaś maleńka. Kia, tak? Ktoś znał jej imię. Szok. Wreszcie jakaś kotwica, wyzwolenie od samotności. Tak, wiesz, jak stąd do mnie trafić? No, raczej. Najwyższy czas. Skinął głową na chmury. Płyń za mną. Wyciągnął żyłkę z wody, wrzucił do pudełka kołowrotek i zapuścił silnik. Już na rozlewisku pomachał, by podążyła za nim. Powoli, lecz bez wahania, wpłynął do prawej odnogi. Obejrzał się, by mieć pewność, że skręciła za nim i ruszył dalej. Oglądał się za siebie za każdym zakrętem w drodze przez obrośnięte dębami laguny. Kiedy skierował łódkę w ocieniony kanał prowadzący do chaty, Kia zorientowała się, gdzie pomyliła drogę. Już więcej nie popełni tego błędu. Poprowadził ją przez lagunę aż pod samą chatę przycupniętą na brzegu,
Mimo że jakiś czas wcześniej Kia machnęła mu na znak, że zna drogę. Podpłynęła do starej, tkwiącej w wodzie sosny i zacumowała łódź. Gdy odbił nieco w przeciwnym kierunku, ich łódki podrygiwały na falach. Już w porządku? Tak. Idzie burza, spadam. Kia skinęła głową i przypomniała sobie, czego uczyła ją mama. Dzięki. Dobra. Jakby co, mam na imię Tate. Nie odpowiedziała. Na razie, dorzucił. Kiedy się oddalał i na plażę nad laguną spadły pierwsze krople deszczu. Powiedziała, będzie lało jak z cebra, chłopak przemoknie do suchej nitki. Pochyliła się nad zbiornikiem paliwa i wsunęła doń trzcinę, a następnie osłoniła otwór dłońmi, żeby deszcz nie napadał do środka. Forsy może i nie umiała liczyć, ale wiedziała jedno, że woda nie może się nalać do benzyny. O wiele za mało. Tata się połapie. Muszę lecieć z kanistrem na stację, nim wróci, pomyślała. Wiedziała, że właściciel stacji benzynowej Sink Oil, pan Johnny Lane, nazywa ich hołotą z bagien, ale stawienie czoła jemu, burzom i przypływom warte było zachodu, bo Kia teraz marzyła już tylko o jednym, żeby wrócić do gęstych szuwarów, do bezkresu nieba i wody. Przedtem bała się wyprawiać tam sama, ale teraz myśl o wyruszeniu w pojedynkę wywoływała u niej dreszcz podniecenia. I jeszcze coś, spokój tego chłopaka. Nie znała nikogo, kto mówiłby albo się poruszał z taką pewnością siebie. I z taką swobodą. Już samo to, że był obok, nawet niekoniecznie blisko, pozwoliło jej pozbyć się napięcia. Pierwszy raz, odkąd odeszli mama i Jody, oddychała wolna od cierpienia i odczuwała coś więcej niż tylko krzywdę. Potrzebowała tego chłopaka i jego łodzi. Tego samego popołudnia Tate Walker szedł przez miasteczko, prowadząc rower. Skinął głową do panny Pansy z Five and Dime, po czym minął Western Auto i skierował się na koniec mola. Wypatrywał cherry pie, kutra do połowu krewetek swojego ojca, aż w końcu dojrzał w oddali kołyszący się na falach, jaskrawo-czerwony kadłub z szerokimi siatkami po bokach. Gdy podpłynął bliżej w eskorcie chmary mew, Tate pomachał do niego. Ojciec, zwalisty mężczyzna o szerokich barach z gęstą, rudą czupryną i brodą, uniósł rękę. Skaper, jak nazywali go w miasteczku, rzucił tatowi linę, a ten okręcił ją wokół polera, po czym wskoczył na pokład, by pomóc załodze rozładować połów. Skaper zmierzwił tatowi włosy. Jak tam, synku? Dzięki, że przyszedłeś. Tate uśmiechnął się i kiwnął głową. Nie ma sprawy. Potem wszyscy się uwijali. Przerzucali krewetki do skrzynek i przenosili je na molo, pokrzykując przy tym, że skoczą na piwo do Doggone i pytając tata, co tam w szkole. Skaper, wyższy od pozostałych o głowę, chwytał po 3 metalowe skrzynki naraz, przechodził z nimi po desce na molo i wracał po następne. Dłonie miał jak łopaty, całe spierzchnięte i poznaczone bliznami. Wystarczyło niespełna 40 minut, żeby załoga zmyła pokład, poskładała sieci i zabezpieczyła kuter cumami. Skaper powiedział swoim ludziom, że skoczy z nimi na piwo innym razem, bo nim wróci do domu, musi jeszcze naprawić to i owo. Puścił płytę Milizy Kories na gramofonie przymocowanym do pulpitu w sterówce i podkręcił głośność, po czym zszedł za synem pod pokład do ciasnej maszynowni. Tate podawał ojcu narzędzia, a ten w świetle słabej żarówki oliwił części i dokręcał śruby. Wszystko to przy ulatujących ku niebu dźwiękach uroczej opery. Prapradziadek Skapera, imigrant ze Szkocji, rozbił się u wybrzeży Karoliny Północnej w latach 60. XVIII wieku. Z całego okrętu przeżył tylko on. Dopłynął do wyspy Outer Banks, znalazł sobie żonę i spłodził 13 dzieci. Ród, który założył, stał się naprawdę liczny, lecz Skaper i Tate już nie garnęli się do krewnych i nie bywali na niedzielnych piknikach, by zajadać sałatkę z kurczaka i faszerowane jaja. Nie tak jak kiedyś, za życia matki i siostry tata. Gdy nastał zmierzch, Skaper poklepał syna po ramieniu. Gotowe, chodźmy na kolację. Przeszli molem, skręcili w Main Street, a potem ruszyli krętą drogą do piętrowego XIX-wiecznego budynku, pokrytego zniszczoną przez żywioły cedrową licówką, z odmalowanymi na biało framugami okien i przystrzyżonym, biegnącym niemal do samego oceanu trawnikiem. Przydomowe azalie i krzaki róż były jednak zaniedbane i obrośnięte zielskiem. Ściągając buty w przedsionku, Skaper spytał, nie znudziły ci się jeszcze hamburgery? Nigdy mi się nie znudzą. Tate stanął przy kuchennym blacie i lepił pulpety z siekanego mięsa, po czym układał je na talerzu. Jego matka i siostra, Karian, obie w bejsbolowych czapeczkach, uśmiechały się do niego z wiszącego przy oknie zdjęcia. Karian uwielbiała tę czapeczkę drużyny Atlanta Crackers, wszędzie w niej chodziła. Tate odwrócił wzrok, pokroił pomidory i zamieszał fasolkę. Gdyby nie on, byłyby tutaj, piekąca kurczaka mama i krojąca ciasto Karian. Skaper jak zwykle trochę przypalił hamburgery, ale były soczyste w środku i grube jak książka telefoniczna. Wygłodniali jedli przez chwilę w milczeniu, po czym Skaper spytał syna, co w szkole.
Biologia jest fajna, ale na angielskim uczymy się o poezji. Nie przepadam za nią. Każdy musi zadeklamować jakiś wiersz na głos. Recytowałeś mi kilka, ale ich nie pamiętam. Mam dla ciebie coś w sam raz na tę okazję, oznajmił Skaper. Mój ulubiony, Kremacja sama Maggie Roberta Servisa. Często go wam recytowałem. To był też ulubiony wiersz mamy. Zawsze się przy nim śmiała, nigdy się jej nie nudził. Tate spuścił wzrok na wzmiankę o matce i pogrzebał widelcem w fasolce. Niech ci się nie wydaje, że poezja to coś dla panienek. Owszem, są łzawe wiersze miłosne, ale są też zabawne, o przyrodzie, a nawet o wojnie. Chodzi w nich o to, żeby rozbudzić emocje. Tata powtarzał mu nieraz, że prawdziwy mężczyzna nie wstydzi się płakać, odbiera poezję i operę sercem i zrobi wszystko, by bronić honoru kobiety. Skaper przeszedł do saloniku i zawołał. Kiedyś znałem go na pamięć, ale wyleciał mi z głowy. Jest, zaraz ci przeczytam. Usiadł przy stole i zaczął recytować. Siedział sobie sam, spokój w sobie miał, w sercu syczącego pieca. Wszyscy widzieli, że uśmiecha się, gdy rzekł, domknąć drzwi zalecam. Nie jest mi źle, lecz obawiam się, że wedrą się deszcz i chłód, a pierwszy raz od Plumtree w Tennessee ciepła mam wreszcie w bród. Tu Skaper i Tate się zaśmiali. Twoja mama też śmiała się w tym momencie. Uśmiechnęli się na to wspomnienie i posiedzieli chwilę w ciszy. Potem Skaper powiedział, że pozmywa naczynia i kazał tatowi odrobić lekcję. Tate, już w swoim pokoju, przeglądając tomik wierszy w poszukiwaniu tego, który Wire cytuje w klasie, znalazł utwór Thomasa Moore'a, Wypłynęła na jezioro posępnych bagien, gdzie całą noc w blasku świetlików wiosłuje na swej białej łodzi. Wkrótce ujrzę owadzią poświatę, dotrze do mnie plusk jej wiosła i połączy nas miłość na wieki. Ukryję swą pannę w koronie cyprysa, gdy kroki śmierci usłyszę. Te słowa skojarzyły mu się z małą Kią, siostrą Jodiego. Wydawała się taka krucha i samotna w bezmiarze mokradeł. Wyobraził sobie tam własną siostrę, która zabłądziła. Tata ma rację, wiersze poruszają serce. Sezon połowów. 1952. Wieczorem, po tym jak napotkany chłopak pokierował ją przez mokradła do domu, Kia siedziała ze skrzyżowanymi nogami na swoim sienniku na ganku. Mgła po ulewie wdzierała się do środka przez połataną moskitierę i głaskała ją po twarzy. Kia rozmyślała o tym chłopcu. Miły, ale silny, jak Jody. Jedynymi osobami, z którymi rozmawiała, byli teraz, z rzadka, tata i, jeszcze rzadziej, kasjerka z Piggly Wiggly, pani Singletary, która ostatnio postanowiła nauczyć ją rozróżniania 25-centówki, 5-centówki i 10-centówki, bo centówki Kia już opanowała. Kasjerka bywała przy tym jednak wścibska. Słonko, właściwie jak ty masz na imię? I dlaczego twoja mama już tu nie przychodzi? Nie widziałam jej, odkąd wystawiłam rzepę. Ma mnóstwo pracy w domu, dlatego posyła mnie do sklepu. No tak, ale przecież to, co kupujesz, nie wystarczy dla całej rodziny. Proszę pani, muszę już iść. Mama czeka na kaszę. Kia unikała pani Singletary i kiedy tylko mogła, płaciła u drugiej kasjerki, której nic nie interesowało oprócz tego, że dzieci nie powinny wchodzić do sklepu boso. Już miała na końcu języka, że nie zamierza wybierać winogron palcami u nóg. Zresztą, kogo było stać na winogrona? Z czasem Kia rozmawiała właściwie już tylko z mewami. Zastanawiała się, czy może uda się jej dogadać z tatą co do łódki. Będąc na mokradłach, mogła zbierać pióra i muszle i może od czasu do czasu spotkać tego chłopca. Nigdy nie miała przyjaciela, ale czuła, że jest potrzebny, chciała go mieć. Mogliby razem pływać po rozlewiskach i odkrywać tajemnice moczarów. Pewnie traktował ją jak malucha, ale znał okolice i mógłby ją wiele nauczyć. Tata nie miał samochodu. Łódź służyła mu do wędkowania, wypraw do miasteczka i do słam Guinea, zapuszczonego baru i szulerni, gdzie grywał w pokera. Szło się do niego po chybotliwym pomoście wśród trzcin. Sklecony z byle jak przyciętych desek i pokryty blaszanym dachem, tworzył ciąg przybudówek z podłogą na różnych poziomach w zależności od tego, jak wysoko podtrzymujące go ceglane słupy wyrastały ponad bagna. Tam i dokądkolwiek indziej tata zawsze pływał łodzią. Rzadko chadzał na piechotę, więc niby dlaczego miałby ją pożyczać? Jej braciom pozwalał korzystać z łodzi, choć pewnie tylko dlatego, że łowili ryby na kolację. Kia nie była zainteresowana wędkowaniem, ale może mogłaby mu zaproponować coś innego, uznała bowiem, że tylko tu go przekona. Może będzie mu gotować albo bardziej zadba o dom, póki nie wróci mama? Deszcz zelżał, tu i tam wstrząsały liśćmi już tylko pojedyncze krople. Kia poderwała się, zrobiła porządek w służącej za szafkę lodówce, przetarła mopem poplamioną sklejkową podłogę w kuchni i zdrapała z fajerek pieca zalegające miesiącami warstwy przypalonej kaszy. Nazajutrz skoro świt uprała cuchnącą potem i whisky pościel taty i rozwiesiła ją na palmiczkach. Ogarnęła też pokój braci, nie większy niż garderoba, zamiotła tam i starła kurze.
W głębi szafy zalegały sterty brudnych skarpetek, a na podłodze przy 2 utytłanych siennikach walały się pożółkłe komiksy. Kia próbowała przypomnieć sobie twarze chłopców i ich stopy w tych skarpetkach, ale szczegóły zatarły się w jej pamięci. Nawet twarz Jodiego wyblakła. Przez moment Kia widziała jego oczy, lecz po chwili zamknęły się i zniknęły. Kolejnego dnia rano chwyciła galonowy kanister i ruszyła piaszczystą ścieżką do Piggly Wiggly. Kupiła zapałki, polędwice i sól. Zaoszczędziła 2 10-centówki. Nie kupię mleka, muszę mieć na benzynę, powiedziała do siebie. Poszła na stację benzynową Sink Oil mieszczącą się w sosnowym lesie tuż pod Barclay Cove. Wokół niej stały pordzewiałe ciężarówki i stare auta bez kół, podparte na betonowych cegłach. Na jej widok pan Lane rzucił: wynocha, mała szmaciaro. Hołota z bagien, mam pieniądze, panie Lane. Potrzebuję benzyny i oleju do motorówki taty. Kia wyciągnęła dłoń, na której spoczywały 2 10-centówki, 2 5-centówki i 5 centówek. Szkoda mi się schylać po te miedziaki, ale dobra, daj. Wziął od niej poobijany, kanciasty kanister. Kiedy mu podziękowała, tylko coś burknął. Zakupy i benzyna ciążyły jej z każdym kilometrem coraz bardziej, więc minęło trochę czasu, nim dotarła do domu. W końcu jednak przelała paliwo do zbiornika łodzi kumującej w cienistej lagunie i wyszorowała ją szmatami i mokrym piaskiem tak, że spod warstwy szlamu i brudu wreszcie wychynął metal. 4. dnia od wyjazdu taty Kia zaczęła go wypatrywać. Późnym popołudniem poczuła niepokój i jej oddech stał się krótki i nerwowy. Znowu wpatrywała się w tę ścieżkę. Był wrednym ojcem, ale chciała, żeby wrócił. Wreszcie, wczesnym wieczorem, pojawił się, brnąc przez piaszczyste kolejny. Kia pobiegła do kuchni i postawiła na stół gulasz z kapusty, polędwicy i kaszy. Nie umiała przyrządzić sosu, więc wlała rosół z pływającymi kawałkami białego tłuszczu do słoika po dżemie. Talerze były poszczerbione i nie od kompletu, ale Kia ułożyła widelec po lewej, a nóż po prawej stronie, tak jak uczyła ją mama. Potem czekała, przyklejona do drzwi lodówki, niczym rozjechany bocian na drodze. Tata rąbnął drzwiami wejściowymi o ścianę i 3 krokami przemierzył przestrzeń dzielącą je od jego pokoju, nie witając się z nią ani nie zaglądając do kuchni. Normalka. Kia słyszała, jak stawia na podłodze walizkę i wyciąga szuflady. Na pewno zauważy czystą pościel i umytą podłogę. A nawet jeśli nie, to nos mu podpowie, że coś się tam zmieniło. Po paru minutach wszedł do kuchni i zobaczył nakryty stół i talerze z gorącym jedzeniem. Dostrzegł też stojącą przy lodówce Kię. Spojrzeli na siebie, jakby widzieli się pierwszy raz. Łabądku, co to? Widzę, że wreszcie dorosłaś. Gotujesz i nie tylko. Nie uśmiechnął się, ale twarz miał spokojną. Nie golił się od kilku dni, a ciemne, brudne włosy lepiły mu się do czoła po lewej stronie. Ale był trzeźwy. Kia umiała to ocenić. Tak, tato, chciałam też upiec chleb, ale mi nie wyszedł. Dzięki, dobra z ciebie dziewczyna, a ja padam z nóg i jestem głodny jak wilk. Odsunął krzesło i usiadł. Zrobiła to samo. W milczeniu nałożyli sobie jedzenie i oskubywali łykowate mięso z ostrych kości. Tata wyssał szpik z kręgosłupa. Jego zarośnięte policzki zalśniły od tłuszczu. Ogryzał te kości, póki nie stały się gładkie jak jedwabna wstążka. Lepsze to niż kanapka z kapustą, pochwalił. Szkoda, że chleb mi nie wyszedł. Może za mało proszku i za dużo jajek. Była zaskoczona, że tak się rozgadała, ale nie mogła się powstrzymać. Mama piekła taki pyszny. Powinnam była uważniej się przyglądać. Przyszło jej nagle do głowy, że nie powinna wspominać o mamie, więc zamilkła. Ojciec podsunął jej swój talerz. Wystarczy na dokładkę? Pewnie, dużo ugotowałam. Dorzuć ten chleb do gulaszu. Niech nasiąknie, mam na niego chętkę. Założę się, że będzie dobry i kleisty jak zapiekanka. Kia uśmiechnęła się pod nosem, kiedy nakładała tacie drugą porcję. Kto by pomyślał, że podstawą ich porozumienia stanie się chleb? Po namyśle zaczęła się jednak martwić, że jeśli spyta go teraz o łódź, ojciec pomyśli, że przygotowała jedzenie i posprzątała z wyrachowania. Taki miała plan, ale sytuacja uległa zmianie. Kia cieszyła się, że jedzą razem przy stole jak rodzina. Czuła ogromną potrzebę rozmowy, dlatego nie wspomniała o łodzi wprost, tylko spytała: mogę kiedyś popłynąć z tobą na ryby? Gromko się roześmiał, ale życzliwie. To był jego pierwszy wybuch śmiechu, odkąd mama i pozostali odeszli. Chcesz popłynąć na ryby? Tak, jesteś dziewczyną. Odparł, patrząc w talerz i żując mięso. Twoją córką. No, może któregoś razu cię zabiorę. Następnego ranka Kia rozpędziła się na piaszczystej ścieżce, rozpostarła ramiona i wydymała usta, bryzgając śliną. Uniesie się i poszybuje nad moczarami, szukając gniazd, a potem wzleci jeszcze wyżej, by zrównać się z orłami. Na tle nieba jej palce przemieniły się w długie pióra, którymi zagarniała pod siebie wiatr. Nagle ojciec, który krzyczał coś z łodzi, sprowadził ją na ziemię.
Jej skrzydła opadły, poczuła skurcz w żołądku. Pewnie się domyślił, że wypłynęła jego łódką. Już czuła uderzenia wiosła na tyłku i udach. Umiała się jednak schować i przeczekać, aż się upije, a wtedy jej nie znajdzie. Teraz jednak stała pośrodku ścieżki, na widoku, a on wołał ją i wymachiwał wędkami. Podeszła, milcząca i wystraszona. Na dnie łódki walał się sprzęt wędkarski, a spod siedzenia sterczała flaszka bimbru kukurydzianego. Wskakuj, rzucił oschle ojciec. Chciała okazać wdzięczność, aby wiedział, jak bardzo się cieszy, lecz beznamiętny wyraz jego twarzy skłonił Kie do milczenia. Przeszła na dziób i usiadła na ławeczce. Tata odpalił silnik i ruszyli wzdłuż kanału. Schylali się pod zwisającymi gałęziami i wpływali w kolejne wodne odnogi, a Kia zwracała baczną uwagę na powalone drzewa i stare, umieszczone na pniach znaki. Na jednym z rozlewisk tata wygasił motor i dał jej znak ręką, by usiadła na środkowej ławce. Wygrzeb parę robaków z puszki, nakazał. Z kącika ust zwisał mu skręt. Nauczył ją zahaczać przynętę, zarzucać wędkę i zwijać żyłkę. Przybierał różne dziwne pozycje, żeby tylko jej nie dotknąć. Rozmawiali wyłącznie o wędkowaniu, nie poruszali innych tematów i niezbyt często się uśmiechali, ale znaleźli wspólny język. Tata wypił trochę bimbru, ale potem musiał się pokrzątać i już więcej po niego nie sięgnął. Późnym popołudniem słońce westchnęło i zmieniło kolor na maślany. Pewnie żadne z nich tego nie zauważyło, ale ich ramiona i karki też stały się mniej napięte. Kia miała cichą nadzieję, że nie złapie ani jednej ryby, lecz nagle poczuła szarpnięcie. Odruchowo zaczęła zwijać żyłkę i wyciągnęła tłustego leszcza o niebieskawo-srebrzystej łusce. Tata wychylił się, zgarnął go podbierakiem, a potem usiadł, klepnął się w kolano i, jak jeszcze nigdy w obecności Chi, zakrzyknął: hurra! Uśmiechnęła się do niego. Spojrzeli sobie w oczy. Tak oto zadzierzgnęli nić porozumienia. Nim tata powiesił leszcza, ten miotał się na dnie łódki. Kia wytężała wzrok, by dojrzeć lecący w oddali sznur pelikanów i przyglądała się obłokom, byle tylko nie patrzeć w oczy konającej rybie, oglądającej świat bez wody i z trudem łapiącej bezużyteczne powietrze. Mimo to opłacało się jej, podobnie jak rybie, zapłacić taką cenę za ten okruch rodzinnego życia. No, może rybie nie do końca. Wypłynęli też nazajutrz i w cienistej lagunie Kia wypatrzyła na wodzie delikatne pióra puchacza wirginijskiego. Były zwinięte na końcach i dryfowały po powierzchni jak maleńkie, pomarańczowe łódeczki. Zgarnęła je i wsunęła do kieszeni. Później odkryła opuszczone gniazdo kolibrów utkane na gałęzi i ułożyła je w bezpiecznym miejscu na dziobie. Wieczorem tata usmażył ryby w panierce z mąki kukurydzianej i pieprzu, które zjedli z kaszą i kapustą. Kiedy potem Kia zmywała, tata przyniósł do kuchni swój plecak z czasów II wojny światowej. Stanąwszy przy drzwiach, cisnął go niedbale na krzesło. Gdy upadł ciężko na podłogę, Kia aż podskoczyła. Może przyda ci się na te pióra, ptasie gniazda i co tam jeszcze zbierasz? Och, dziękuję, wykrzyknęła Kia z zachwytem, ale tata już wyszedł na ganek. Podniosła wystrzępiony plecak z wytrzymałego płótna, pokryty małymi kieszonkami i pełen tajnych schowków. Suwaki wyglądały na solidne. Kia zerknęła przez okno. Tata nigdy wcześniej nic jej nie dał. We wszystkie cieplejsze dni zimy, a wiosną codziennie, Kia wypływała z tatą w morze na dalekie wyprawy wzdłuż wybrzeża, żeby szukać łowisk, zarzucać wędkę i ściągać żyłkę. Na rozlewiskach i w ich odnogach wypatrywała tata i jego łódki, licząc, że znów go spotka. Czasami o nim rozmyślała i chciała się z nim zaprzyjaźnić, ale nie miała pojęcia, jak się do tego zabrać ani nawet gdzie go szukać. Aż tu pewnego popołudnia, gdy okrążyli z tatą kępę trzcin, nagle go zobaczyła. Łowił ryby prawie w tym samym miejscu, w którym spotkała go pierwszy raz. Od razu do niej pomachał i się uśmiechnął. Bez namysłu wyrzuciła rękę w górę w geście pozdrowienia i prawie odwzajemniła uśmiech, ale szybciutko się zmitygowała, widząc zdziwione spojrzenie taty. To kolega Jodiego, wyjaśniła. Lepiej uważaj na tych, co się tu kręcą, przestrzegł ją. W tych lasach roi się od białej hołoty, a prawie każdy z nich to nicpoń. Kia przytaknęła. Chciała obrócić głowę, ale się przemogła, a potem zmartwiła się, że chłopak dojdzie do wniosku, że go nie lubi. Tata znał mokradła tak, jak jastrząb zna swoją łąkę. Wiedział, gdzie polować, gdzie się skryć i jak przepłoszyć intruzów. Pełne ciekawości pytania Chi sprawiły, że opowiadał jej o sezonie na kaczki, zwyczajach ryb i o tym, jak przewidzieć pogodę na podstawie ruchu obłoków i kierunku fal. Czasami pakowała im kolację do plecaka. Nad mokradłami zachodziło słońce, a oni jedli kruszący się chleb kukurydziany, którego wypiek Kia już prawie opanowała, z plasterkami cebuli. Zdarzało się, że tata zapominał zabrać bimbru, wtedy pili herbatę ze słoików po dżemie. Wiesz, moi rodzice nie zawsze byli biedni,
wypalił któregoś dnia tata, kiedy siedzieli pod dębem ocieniającym brunatne wody laguny, spowitej przez rój brzęczących owadów. Mieli ziemię, żyzną, uprawiali tytoń, bawełnę i takie tam. Pod Asheville. Twoja babcia nosiła czepki wielkie jak koła u wozu i długie spódnice. Mieszkaliśmy w domu z werandą naokoło, piętrowym. Porządnym, bardzo porządnym. Babcia. Kia aż otworzyła buzię. A raczej miała, babcię. Gdzie teraz była? Ogarnęła ją przemożna chęć, by spytać, jaki los ich spotkał, ale się bała. Tymczasem tata ciągnął, a potem wszystko poszło nie tak. Byłem wtedy mały, więc nie wiem zbyt wiele, ale nadszedł wielki kryzys, chrząszcze zżarły bawełnę czy jakoś tak, i przepadło. Zostały tylko długi, masa długów. Na podstawie tych szczegółów Kia próbowała wyobrazić sobie jego przeszłość. O przeszłości mamy nie wiedziała nic. Tata się wściekał za każdym razem, kiedy któreś z dzieci napomknęło o ich życiu przed narodzinami Chi. Wiedziała jedynie, że przedtem jej rodzina mieszkała z dala od mokradeł, niedaleko drugich dziadków. Mama nosiła tam kupowane w sklepach sukienki z małymi perłowymi guziczkami, satynowymi wstążkami i wykończeniem z koronki. Po przeprowadzce do chaty trzymała je w kufrach i co parę lat wyjmowała po jednej, żeby przerobić na strój roboczy, bo na nowe rzeczy nie było pieniędzy. Te piękne ubrania i historia ich małżeństwa poszły z dymem po odejściu Jodiego, gdy tata rozpalił ognisko. Zarzucili wędkę jeszcze parę razy, tnąc żyłką kożuchy ścielącego się na wodzie żółtego pyłku. Kia myślała, że to już koniec wspomnień, ale raptem tata rzucił: kiedyś zabiorę cię do Asheville i pokażę naszą ziemię, która miała być twoja. Po chwili podciął wędkę. Patrz, skarbie, duża sztuka, wielka jak Alabama. Kiedy wrócili do chaty, usmażyli rybę i kukurydziane pączki, tłuste jak gęsie jaja. Potem Kia wyjęła swoje znaleziska. Starannie przypięła szpilkami owady do kawałków kartonu i przykleiła pióra do ściany w sypialni, tworząc z nich subtelny, ciekawy kolaż. Później położyła się na sienniku na ganku i słuchała szumu sosen. Zamknęła oczy i nagle je otworzyła. Nazwał ją skarbem. Żadnych konkretów. 1969. Po zakończeniu oględzin przy wieży obserwacyjnej szeryf Ed Jackson i jego zastępca Joe Perdue zawieźli Pearl, wdowę po Hasie, oraz jego rodziców, Patty Love i Sama, do służącego za kostnicę, wychłodzonego szpitalnego laboratorium, by pożegnali się ze zmarłym. Zwłoki leżały na metalowym stole pod prześcieradłem. W pomieszczeniu było zbyt zimno dla jakiejkolwiek matki czy żony i obydwie kobiety trzeba było stamtąd wyprowadzić. Gdy wrócili do biura szeryfa, Joe skomentował: koszmar. Można się było tego spodziewać. Racja. Nie wiem, jak ludzie dają sobie z tym radę, zgodził się Ed. Sam nie odezwał się słowem. Zawsze był małomówny, ale tu go wykończy. Powiadają, że słone moczary mogą wchłonąć betonowy blok. Nic więc dziwnego, że nie oparł się im nawet przypominający bunkier budynek biura szeryfa. Ściany poznaczone śladami po zalaniach z osiadłymi kryształkami soli zdawały się falować nad podłogą, ku górze pięły się zaś czarne żyłki pleśni, nasuwające skojarzenia z układem krwionośnym. W kątach zagnieździł się grzyb. Szeryf wyciągnął butelkę z dolnej szuflady biurka i nalał podwójną porcję trunku do kubków po kawie. Sączyli go w milczeniu, póki słońce, złociste i lepkie jak bourbon, nie osunęło się do oceanu. 4 dni później, wymachując dokumentami, do gabinetu wparował Joe. Są wstępne wyniki testów laboratoryjnych. Pokaż. Usiedli naprzeciwko siebie przy biurku i je przeglądali. Od czasu do czasu Joe brał zamach, żeby odgonić latającą po pokoju muchę. Ed przeczytał na głos. Czas zgonu, między 12 a 2 w nocy z 29 na 30 października 1969 roku. Przez minutę przebiegał wzrokiem tekst i podsumował: tak jak sądziliśmy. Żadnych konkretów. Faktycznie. Niczego tu nie ma, szeryfie. Popołudniowy zarost skrył rumieńce na twarzy Eda. Oprócz świeżych odcisków palców chłopców, którzy dotarli do 3. kondygnacji schodów. Na balustradzie i na kratach nie ma żadnych innych, nawet Chase'a. Czyli ktoś wszystko wytarł. No bo dlaczego nie byłoby tam odcisków palców Chase'a? Otóż to. Najpierw żadnych śladów butów, a teraz 0 odcisków palców. Żadnego dowodu na to, że podszedł po błocie do schodów, wdrapał się na górę i odsunął 2 kraty. Te nad schodami i te w miejscu, gdzie spadł. Nie ma też tropu, który wskazywałby na kogoś innego. Ale taki brak konkretów to też dowód na to, że ktoś starannie wszystko wyczyścił lub zamordował go w innym miejscu i przewiózł ciało. Gdyby tak było, zostałyby ślady opon. Trzeba tam wrócić i sprawdzić, czy oprócz nas i karetki podjechał tam ktoś jeszcze. Mogliśmy coś przeoczyć. Po kolejnej krótkiej lekturze raportu Ed dorzucił: teraz przynajmniej mam pewność, że to nie był wypadek. Zgadzam się. Byle kto nie zatarłby śladów tak dokładnie. Zgłodniałem. Zajrzymy po drodze do baru. Szykuj się na przepytywanki.
W całym miasteczku aż huczy. Zabójstwo Chase'a to tutaj afera wszechczasów. Wszyscy plotkują jak najęci. Nadstaw uszu. Może ktoś coś chlapnie. Łajzy zwykle bywają gadatliwe. Front baru z widokiem na port zdobiła przeszklona ściana z okiennicami. Wzniesiony w 1889 roku budynek dzieliła od oślizgłych schodków nabrzeża tylko wąska uliczka. Porzucone kosze na krewetki i sieci rybackie walały się pod oknami, a tu i ówdzie na chodniku leżały muszle po mięczakach. Wokół rozbrzmiewały wrzaski wodnego ptactwa i unosiła się woń głana. Na szczęście zapach kiełbasek, ciastek, gotowanych liści rzepy i smażonego kurczaka tłumił ostrą rybią woń stojących wzdłuż przystani beczek. Szeryf otworzył drzwi, ze środka dobiegał harmider rozmów. Wszystkie kanapy z wysokimi, czerwonymi oparciami były zajęte, podobnie jak większość stolików. Joe wskazał ręką na 2 wysokie stołki przy dystrybutorze napojów i tam się skierowali. Po drodze usłyszeli, jak pan Lane ze stacji Sink Oil mówi do swojego mechanika od diesli, to pewnie Lamar Sands. Pamiętasz, nakrył żonę z czesm na pokładzie swojej wypasionej motorówki. To motyw, a Lamar miał nie po drodze z prawem. Że niby co zrobił? Zadawał się z tą bandą, która przecięła opony w wozie szeryfa. Był wtedy małym gnojkiem, ale potem było coś jeszcze, tylko nie pamiętam co. Tymczasem za kontuarem miotał się właściciel baru i jednocześnie szef kuchni, Jimbo Sweeney, przerzucając na grillu kotleciki z krabów, mieszając krem z kukurydzy i sprawdzając miękkość kurzych udek we frytkownicy. Do tego co jakiś czas porywał ze stosu talerze, które następnie stawiał przed gośćmi. Mówiło się, że potrafi jedną ręką wyrabiać ciasto, a drugą filetować suma. Serwował swoją słynną flądrę nadziewaną krewetkami z kaszą w sosie z paprykowo-serowym ledwie kilka razy do roku. Bez reklamy wystarczała poczta pantoflowa. Gdy szeryf i jego zastępca kluczyli między stolikami, zmierzając w stronę kontuaru, usłyszeli, jak pan Price z Five and Dime mówi do znajomej. Może to ta kobieta z bagien? Wariatka nadaje się do psychiatryka. Założę się, że mogłaby zrobić coś takiego. Jak to? A co jej do tego? Cóż, przez jakiś czas zadawała się z... Gdy Ed i Joe zbliżyli się do baru, ten pierwszy rzucił, zamówmy kanapki na wynos i spadajmy. Lepiej, żeby nas w to nie wciągali. Skoczek. 1953. Siedząc na dziobie, Kia obserwowała, jak macki mgły oplatają ich łódź. Najpierw przemknęły nad ich głowami strzępy chmur, potem osaczył ich obłok szarej wilgoci, w którym słychać było tylko ciche pomruki silnika. Po paru minutach przed ich oczami pojawiły się zaskakujące barwne plamy. Był to punkt tankowania paliwa na przystani, zwykle chłostany przez wiatr. Zdawało się im, jakby to on się przesuwał, a nie oni. Tata podpłynął do nabrzeża. Łódka delikatnie się o nie obiła. Kia była tu dotąd tylko raz. Właściciel punktu tankowania, starszy ciemnoskóry mężczyzna, zerwał się z krzesła, żeby obsłużyć przybyłych, dlatego wszyscy nazywali go Skoczkiem. Miał siwe bokobrody, szpakowate włosy, szeroką, dobrotliwą twarz i sowie oczy. Wysoki i szczupły. Mówił niemal bez przerwy. Co chwilę odchylał głowę i zaciskając wargi, w charakterystyczny sposób parskał śmiechem. Nie nosił drelichów, jak większość tutejszych robotników, lecz wyprasowaną niebieską koszulę, przykrótkie ciemne spodnie i robocze buty. Z rzadka, w wyjątkowo upalne dni, także zniszczony słomkowy kapelusz. Jego punkt tankowania i sklep z przynętą kolebały się na chwiejnym pomoście. Solidnie zamocowany przewód elektryczny przewieszony przez rosnący przy brzegu dąb, biegł kilkanaście metrów ponad taflą wody. Pradziadek Skoczka wybudował pomost i szopę z cyprysowych desek w zamierzchłych czasach, jeszcze przed wojną secesyjną. Przedstawiciele kolejnych 3 pokoleń ozdobili to miejsce jaskrawymi, metalowymi szyldami reklamowymi, Nechi Grape Soda, Royal Crown Cola i Camel Filters oraz najróżniejszymi tablicami rejestracyjnymi z Karoliny Północnej, pochodzącymi z ostatnich 20 lat. Te kolorowe plamy przytwierdzone do ścian szopy nie były widoczne od strony oceanu jedynie w naprawdę gęstej mgle. Witam, panie Jake, jak tam? Dzisiaj wstałem prawą nogą, odkrzyknął tata. Skoczek roześmiał się, jakby nigdy nie słyszał tej wyświechtanej odpowiedzi. Przypłynął pan z córunią. Pięknie. Tata skinął głową i po namyśle rzekł. Zgadza się, to moja córka, panna Kia Clark. Jestem zaszczycony, że mogę cię poznać. Kia wbiła wzrok w bose palce stóp, lecz nie znalazła właściwej odpowiedzi. Niezrażony tym Skoczek opowiadał, jak to ostatnio dobrze biorą ryby, po czym spytał, do pełna, panie Jake? Po sam brzeżek. Potem było o pogodzie, o wędkowaniu, znów o pogodzie, aż wreszcie zbiornik był pełny. Miłego dnia, pożegnał ich Skoczek, odrzucając cumę. Tata powoli skierował łódź na rozświetlony ocean. Słońce szybciej rozgoniło mgłę, niż Skoczek napełnił im zbiornik.
Opłynąwszy porośnięty sosnami Cypel i przebywszy parę kilometrów, dotarli do Barkley Cove. Tam tata zacumował łódkę do mola, osadzonego na umocowanych w dnie palach. Wokół kręcili się rybacy, przerzucając połowy i zabezpieczając łodzie. Może zjedzmy w restauracji, zaproponował tata i poprowadził Kię wzdłuż nabrzeża w stronę Barkley Cove Diner. Kia nigdy jeszcze nie jadła w tym barze ani nawet nie przestąpiła jego progu. Serce waliło jej jak młotem, gdy oskrobywała przyschnięte błoto z o wiele za krótkich ogrodniczek i przyklepywała potargane włosy. Kiedy tata otworzył drzwi, wszyscy goście za nie mówili. Paru mężczyzn powitało go lekkim skinieniem, kobiety skrzywiły się i poodwracały głowy. Ktoś burknął. Pewnie nie umieją przeczytać napisu koszula i buty obowiązkowe. Tata wskazał ci stolik z widokiem na nabrzeże. Nie umiała przeczytać jadłospisu, więc wszystko jej objaśnił. Zamówiła smażonego kurczaka i tłudzą ziemniaki z sosem, fasolką i pieczywem lekuchnym jak świeżo zebrana bawełna. Tata wziął smażone krewetki, kaszę z serem, smażoną okrę i pieczone zielone pomidory. Kelnerka postawiła przed nimi naczynie z porcjami masła na lodzie oraz koszyk z chlebem kukurydzianym i ciasteczkami. Do tego mogli pić tyle mrożonej herbaty, ile dusza zapragnie. Na deser zjedli placek z jeżynami i lody. Kia była przekonana, że się od tego wszystkiego rozchoruje, ale pomyślała, że nawet jeśli, to warto. Kiedy tata płacił przy kasie, wyszła przed bar, gdzie unosiła się ciężka woń kutrów kołyszących się w zatoce. W ręku trzymała owinięte zatłuszczoną serwetką ciasteczka i resztki kurczaka. Kieszenie ogrodniczek wypchała paczuszkami krakersów, które przyniosła im kelnerka. Cześć. Kia usłyszała dobiegający z tyłu dziecinny głosik. Kiedy się obejrzała, zobaczyła mniej więcej 4-letnią dziewczynkę z blond loczkami, ubraną w jasno-niebieską sukienkę. Nieznajoma wyciągnęła do niej rączkę. Pulchną, delikatną i niebywale czystą. Na pewno nie szorowała jej szarym mydłem i nie miała brudu pod paznokciami. Kia spojrzała jej w oczy i dostrzegła w nich własne odbicie drugiej małej dziewczynki. Przełożywszy serwetkę do lewej dłoni, nieśmiało wyciągnęła w jej stronę prawą. Hej, uciekaj stąd. Pani Teresa White, żona pastora kościoła metodystów, biegła ku nim od drzwi sklepu z butami. W Barkley Cove serwowano religię na twardo i dobrze wysmażoną. W tym maleńkim miasteczku były 4 świątynie. Te dla białych, bo czarni mieli 3 własne. Rzecz jasna pastorzy i kaznodzieje, a w szczególności ich żony, cieszyli się wyjątkowym szacunkiem, a te ostatnie ubierały się i zachowywały stosownie do swojej pozycji. Teresa White zwykle nosiła pastelowe spódniczki i białe bluzki, a do tego białe czułenka i torebkę. Zbliżywszy się do córki, wzięła ją na ręce i postawiła z powrotem na chodniku z dala od Ci. Marilyn, słonko, nie podchodź do tej dziewczyny, słyszysz? Ona jest brudna. Kia obserwowała, jak matka gładzi palcami loczki małej. Zauważyła, jak spoglądają sobie w oczy. Tymczasem z Piggly Wiggly wybiegła jakaś kobieta. Wszystko w porządku, Tereso? Co się stało? Ta mała zaczepiała Marilyn? W samą porę ją dostrzegłam, ale dziękuję, Jenny. Wolałabym, żeby tacy jak ona nie przychodzili do miasta. Spójrz tylko, brudna, paskudna. Krąży teraz grypa żołądkowa i wiem, że to oni ją przywlekli. A w zeszłym roku odrę. To poważna sprawa. Teresa ruszyła w swoją stronę, tuląc do siebie córkę. Nagle Kia usłyszała głos taty. Niósł w ręku piwo zapakowane w szarą papierową torbę. Co tam robisz? Musimy się pośpieszyć. Zbliża się odpływ. Podążyła za nim. Gdy płynęli przez mokradła do domu, wciąż miała przed oczami loczki i spojrzenia matki i jej córki. Zdarzało się, że tata znikał na kilka dni, ale już nie tak często jak przedtem, a kiedy wracał, nie padał nieprzytomny nasiennik, lecz jadał z nią i rozmawiał. Któregoś wieczoru grali w remika. Śmiał się, kiedy go ogrywała, a ona chichotała, zakrywając usta dłońmi, jak to dziewczynka. Zawsze wychodząc przed chatę, Kia spoglądała na ścieżkę. Nawet późną wiosną, gdy przywiędły dzikie glicynie, liczyła, że zobaczy mamę, jak zmierza po piachu w stronę domu w tych butach ze skóry aligatora. Choć przecież odeszła poprzedniego lata. Teraz, kiedy Kia łowiła ryby i rozmawiała z tatą, może znów mogliby być prawdziwą rodziną. Tata lał ich wszystkich, zwykle po pijaku. Bywało, że przez parę dni było dobrze. Jadali gulasz z kurczaka, a raz puszczali nawet latawiec na plaży. A potem, nagle, pojawiał się bimber, wrzaski i ciosy. Szczegóły tych awantur głęboko zapadły jej w pamięć. Kiedyś tata pchnął mamę na ścianę w kuchni i bił, póki nie osunęła się na podłogę. Szlochając i prosząc, by przestał, Kia dotknęła jego ręki. Chwycił ją za ramiona, wrzasnął, żeby ściągnęła dżinsy i majtki i pchnął na stół. Sprawnym, wyćwiczonym ruchem wyciągnął pasek ze spodni i okładał ją. Jasne, że pamiętała piekący ból przeszywający nagie pośladki, lecz, co ciekawe,
Jeszcze bardziej wyrazisty był obraz dżinsów, które zsunęły się na jej chude łydki. I widok płaczącej, sponiewieranej mamy w kącie przy piecu. Kia nie wiedziała, jaki był powód tej awantury. Gdyby mama wróciła teraz, kiedy tata zachowuje się jak trzeba, może mogliby zacząć wszystko od nowa? Kia nigdy by nie przypuszczała, że to mama odejdzie, a tata zostanie. Była jednak pewna, że nie porzuciła jej na zawsze i że jeśli wciąż jest na świecie, wróci. Nadal miała przed oczami pełne, czerwone usta mamy, gdy podśpiewywała do muzyki z radia i wciąż słyszała jej słowa. Słuchaj uważnie pana Orsona Wellesa, bo wysławia się jak prawdziwy dżentelmen. I nigdy nie mów, se, bo nawet nie ma takiego słowa. Mama malowała rozlewiska i zachody słońca farbami olejnymi i akwarelami o barwach tak nasyconych, że wyglądały jak żywe. Trochę akcesoriów malarskich przywiozła ze sobą, a resztę dokupowała w Five and Dime. Czasami pozwalała Chi malować obrazki na szarych papierowych torbach z Piggly Wiggly. Na początku września tamtego lata, gdy zaczęła wędkować z tatą, któregoś upalnego popołudnia Kia poszła do skrzynki pocztowej stojącej na końcu ścieżki. Przerzucając ulotki, stanęła jak wryta na widok niebieskiej koperty zaadresowanej starannym pismem mamy. Liście platanów właśnie zmieniały kolor na żółty, jak wtedy, gdy odeszła. Tyle czasu bez wieści i nagle list. Kia obejrzała go ze wszystkich stron, wystawiła pod światło i przebiegła palcami po pięknych pochylonych literach. Serce omal nie wyskoczyło jej z piersi. Mama żyje, mieszka gdzieś indziej, dlaczego nie wraca? Kia chciała natychmiast rozdrzeć kopertę, ale umiała przeczytać tylko swoje imię, a jego tam nie było. Pobiegła do chaty, ale tata popłynął dokądś łódką. Oparła list o solniczkę na stole, tak żeby go zauważył. Gotując fasolę czarne oczko z cebulą, wciąż na niego zerkała, jakby bała się, że zniknie. Co parę chwil podbiegała do okna i nasłuchiwała warkotu motorówki. Raptem usłyszała, jak tata kuśtyka przez ganek. Opuściła ją odwaga i przemknęła obok niego, wołając, że musi do wychodka i że zaraz będzie kolacja. Stanęła w cuchnącej latrynie, żołądek podchodził jej do gardła. Balansując na desce, wyjrzała przez otwór w kształcie półksiężyca. Nie wiedziała, czego może się spodziewać. Drzwi ganku otworzyły się z łoskotem i ujrzała tatę śpieszącego w stronę laguny. Wsiadł do łodzi z flaszką w ręku i odpłynął. Kia puściła się pędem do kuchni, ale list zniknął. Wysunęła szuflady w komodzie i przetrząsnęła jego szafę. To jest też mój list, zawołała. Tak samo mój, jak twój. W kuchni zajrzała do kosza na śmieci i znalazła w nim spalone szczątki błękitnego listu. Wyciągnęła je łyżką i ułożyła na stole kubkę czarno-niebieskich skrawków. Przejrzała wszystkie śmieci. Może jakieś słowa opadły na dno? Ale nie było tam nic oprócz popiołu oblepiającego łuski cebuli. Usiadła przy stole, fasola wciąż podśpiewywała w garnku. Kia spojrzała na resztki listu. Mama dotykała tych kartek. Może tata powie mi później, co napisała. Nie, nie bądź głupia. Pomyślała, prędzej na mokradłach spadnie śnieg. Nawet stempel się spalił. Teraz Kia już się nie dowie, gdzie jest mama. Przesypała popiół do małej buteleczki, którą włożyła do stojącego obok siennika pudełka po cygarach. Tata nie pojawił się w domu tamtej nocy ani następnej, a kiedy wreszcie wrócił, wtoczył się do chaty pijany jak dawniej. Gdy Kia zdobyła się na odwagę i spytała o list, odberknął, nie twoja sprawa. A potem dodał, ona nie wróci, więc nie rób se nadziei. Chwycił flaszkę i powlókł się do łódki. Nieprawda, krzyknęła Kia, zaciskając pięści. Patrzyła, jak się oddala, a później zawołała w stronę pustej laguny, se. Nawet nie ma takiego słowa. Później żałowała, że nie otworzyła tego listu i że w ogóle pokazała go tacie. Mogłaby zachować te słowa i przeczytać je w przyszłości, a tata byłby szczęśliwszy, gdyby ich nie poznał. Już nigdy nie zabrał jej na ryby. Te ciepłe dni okazały się tylko epizodem. Nisko wiszące chmury rozstąpiły się na moment, na krótko zaświeciło słońce, lecz zaraz niebo się zamknęło i znów zapadł mrok. Kia już nie umiała się modlić. Liczy się to, jak składasz dłonie, czy jak nisko spuszczasz powieki? Może jeśli będę się modlić, mama i Jody wrócą? Myślała, nawet te wrzaski i awantury są lepsze niż skawalona kasza. Intonowała po swojemu pieśni. Choćby pan kroczy ze mną, gdy róże wciąż pokryte rosą, a także inne, zapamiętane z małego, białego kościółka, do którego kilka razy zabrała ją mama. Ostatni raz były tam w Wielkanoc przed odejściem mamy. Kia zapamiętała z tych świąt tylko krzyki, krew, to, że ktoś upadł i to, jak razem uciekały, więc wolała porzucić to wspomnienie. Popatrzyła przez gałęzie drzew na warzywnik, gdzie mama sadziła kukurydzę i rzepę, a gdzie teraz rosło tylko zielsko. Na pewno nie było tam róż. Nic z tego. Do tego ogrodu nie zawita żaden Bóg. Tylko trawa i wiatr. 1969. Piach skrywa sekrety lepiej niż błoto.
Szeryf zaparkował wóz u wylotu drogi prowadzącej do wieży obserwacyjnej, żeby nie zniszczyć dowodów obecności potencjalnego sprawcy. Gdy jednak wraz ze swym zastępcą ruszył ścieżką, szukając śladów opon, przy każdym kroku piasek tworzył pod ich butami bezkształtne wgłębienia. Natomiast dalej, w błocie i podmokłej trawie w pobliżu wieży, ślady występowały w nadmiarze. Samica szopa z czworgiem młodych przemierzyła ścieżkę zygzakiem, nieopodal widniał koronkowy szlak wędrówki ślimaka przerwany odciskami łap niedźwiedzia, z kolei w miejscu, gdzie mały żółw zażywał ochłody w szlamie, widniał płytki, gładki dołek. Wszystko jak na dłoni, oprócz naszych śladów, wyłącznie zwierzęce, podsumował Ed. No, nie wiem, zaoponował Joe. Widzisz tę prostą linię i mały trójkącik? Może to po oponie? Nie. Myślę, że to ślad indyka przydeptany przez jelenia. Stąd ten geometryczny wzór. Po kwadransie szeryf zaproponował: chodźmy nad tę małą zatoczkę. Może ktoś zacumował tam łódkę, zamiast przyjeżdżać tu autem. Chroniąc twarze przed kłującym mirtem, ruszyli w tamtą stronę. Na mokrym piasku widniały ślady krabów, czapli i jeżowców, ale nie ludzi. Spójrz na to. Joe wskazał na duże wgłębienie w piasku, tworzące niemal idealne półkole. Może to po łódce z krągłym dziobem, wciągniętej na brzeg? Nie. Kiedy wiał wiatr, połamana trawa szorowała po piachu, kreśląc półkole. To tylko trawa i wiatr. Przystanęli i rozejrzeli się wokół. Resztę tej niewielkiej plaży w kształcie półksiężyca pokrywała gruba warstwa pokruszonych muszli, rozczłonkowanych skorupiaków i szczypiec krabów. A nie ma lepszych powierniczek tajemnic niż one. Worki pełne małży. 1956. Zimą 1956 roku, kiedy Kia miała 10 lat, tata pojawiał się w chacie coraz rzadziej. Mijały całe tygodnie bez flaszek whisky na podłodze, bez niego rozwalonego na sienniku i bez wypłacanej co poniedziałek renty. Kia liczyła, że ujrzy go z flaszką kuśtykającego wśród drzew. Minęła jednak najpierw jedna pełnia księżyca, potem druga, a jego wciąż nie było. Platany i hikory wyciągały nagie gałęzie na tle szarego nieba, a nieustający wiatr przepędzał wszelką radość, jaką mogło dać słońce w te ponure dni. Bezużyteczny suchy wiatr w krainie nad oceanem, który niczego nie osuszy. Kia rozmyślała o tym, przysiadłszy na schodach przed chatą. Awantura przy partii pokera mogła sprawić, że tatę zatłukli i porzucili ciało na mokradłach w jakąś zimną deszczową noc. A może się urżnął, zabłądził w lesie i padł twarzą w bagno? Pewnie odszedł na amen. Kia przygryzła wargę, aż ta kompletnie zbielała. To nie był taki sam ból, jak po odejściu mamy. W istocie musiała się przemóc, żeby w ogóle go opłakiwać. Teraz została jednak całkiem sama, co przepełniało ją bezbrzeżnym smutkiem. Ktoś z kuratorium na pewno się o tym dowie i ją stąd zabierze. Musi udawać, nawet przed skoczkiem, że wciąż mieszka z tatą. No i nie będzie poniedziałkowej renty. Ostatnie dolary, jakie jej zostały, wydawała przez parę tygodni, żywiąc się kaszą, gotowanymi małżami i czasami jajkiem zniesionym przez kręcące się wokół chaty chude kury. Miała jeszcze skromne zapasy, kilka zapałek, ogryzek mydła i garść kaszy. A bez zapałek nie przetrwa zimy, nie ugotuje kaszy dla siebie, mew i kur. Nie wiem, jak tu żyć bez kaszy, powiedziała do siebie. A w myślach dodała, gdziekolwiek przepadł tym razem, to przynajmniej pieszo. Miała łódkę. Oczywiście musiała wymyślić sposób na zdobycie jedzenia, lecz chwilowo zepchnęła ten problem w najdalsze zakamarki świadomości. Na kolację zjadła gotowane małże, które nauczyła się ścierać na pastę z krakersami i później przeglądała ukochane książki mamy, udając, że czyta bajki, bo, mimo skończonych 10 lat, wciąż nie umiała czytać. Nagle płomień lampy naftowej zadrżał, przygasł, aż w końcu zamarł. Krąg łagodnego światła przemienił się w ciemność. Kia się zasępiła. To tata zawsze kupował naftę i napełniał lampę, więc w ogóle o tym nie myślała. Aż do teraz. Przez parę chwil próbowała wycisnąć płomień z resztek nafty, lecz na próżno. Z czasem z mroku wyłoniły się obły kształt lodówki i okienna rama. Kia po omacku obszukała kuchenny blat i znalazła tam ogarek świecy. Żeby zapalić knot, należało poświęcić zapałkę, a zostało ich już tylko 5. Musiała jednak jakoś zaradzić ciemnościom. Gdy zapaliła świeczkę, mrok wycofał się w kąty, ale wciąż czaił się w nich i przypominał, że światło to konieczność, a na naftę potrzebne są pieniądze. Dysząc z niepokoju, Kia pomyślała, może jednak pójść do miasteczka i zgłosić się na policję? Przynajmniej mnie nakarmią i wyślą do szkoły. Po namyśle doszła jednak do innego wniosku. Nie zostawię mew, czapli i chaty. Te mokradła to moja jedyna rodzina. W świetle dogasającej świecy wpadła na pewien pomysł. Nazajutrz wstała podczas odpływu, wcześniej niż zwykle. Włożyła ogrodniczki, wzięła wiadro, zakrzywiony nóż i worki marynarskie. Przykucnąwszy, zaczęła zbierać na mokradłach małże,
tak jak uczyła ją mama, i po 4 godzinach pełzania i klękania worki były pełne. Gdy słońce nieśpiesznie wychynęło z oceanu, Kia płynęła łodzią w gęstej mgle do punktu tankowania i sklepu Skoczka. Kiedy się zbliżała, stał na pomoście. Witam, panno Q, potrzeba benzyny? Spuściła głowę. Od czasu swojej ostatniej wizyty w Piggly Wiggly nie zamieniła z nikim ani słowa i trochę plątał się jej język. Może, zależy. Słyszałam, że skupuje pan małże, a ja mam tu trochę. Zapłaci mi pan i dorzuci benzyny? Kiwnęła ręką na torby. Jasna sprawa. Świeże? Wydłubałam z błota przed świtem. Dobra, dam ci 50 centów za jedną torbę, a za drugą pełny bak. Lekko się uśmiechnęła. Sama zarobi pieniądze. Dzięki, odpowiedziała. Kiedy Skoczek nalewał benzynę, Kia zajrzała do jego sklepiku na pomoście. Przedtem nie zwracała na niego uwagi, bo zakupy robiła w Piggly, ale teraz zauważyła, że oprócz przynęty i tytoniu są tu też zapałki, smalec, mydło, sardynki, parówki, kasza, krakersy, papier toaletowy i nafta. Właściwie wszystko, czego potrzebowała do życia. Na ladzie stało 5 galonowych słojów ze słodyczami, pikantnymi drażetkami z cynamonem, kulkami i mordoklejkami. Kia nie przypuszczała, że na świecie jest aż tyle słodkości. Za zarobione pieniądze kupiła zapałki, świeczkę i kaszę. Nafta i mydło musiały poczekać na kolejny worek pełen małży. Z trudem przemogła się, by kupić świecę zamiast mordoklejki. Ile worków tygodniowo pan ode mnie weźmie? Spytała. Chcesz rozkręcić ze mną interes? Roześmiał się, tak po swojemu, z zamkniętymi ustami i odchyloną głową. W ciągu 2 czy 3 dni skupuję po jakieś 20 kilo. Ale inni też mi je przynoszą. Jeśli przyjdziesz, a będę już miał dość, odejdziesz z kwitkiem. Kto pierwszy, ten lepszy. Inaczej się nie da. Dobrze, dziękuję. Do widzenia, odpowiedziała Kia, po czym dodała. A tak przy okazji, tata przesyła pozdrowienia. Świetnie, pozdrów go też ode mnie. Do widzenia. Uśmiechał się szeroko, kiedy odpływała. Mało brakowało, a ona odwzajemniłaby uśmiech. Fakt, że sama zatankowała i zrobiła zakupy, sprawił, że poczuła się dorosła. Kiedy w chacie rozpakowywała swoje skromne zakupy, znalazła na dnie torby żółto-czerwoną niespodziankę. Nie była jeszcze na tyle dorosła, by Skoczek nie dorzucił jej mordoklejki. Żeby ubiec innych zbieraczy, Kia wychodziła po małże nocą, ze świecą w dłoni, lub gdy świecił księżyc i jej cień tańczył na lśniącym piasku. Poszerzyła swój asortyment o ostrygi i czasami sypiała na mokradłach, by zameldować się u Skoczka już o brzasku. Na pieniądzach, które zarabiała, mogła polegać bardziej niż na rencie ojca, bo zwykle udawało się jej sprzedać zebrany towar. Przestała kupować w Piggly, gdzie pani Singletary zawsze wypytywała, dlaczego nie jest w szkole. Prędzej czy później by ją tam dopadli i na siłę do niej zaciągnęli. Zakupy u Skoczka utrzymywały ją przy życiu, a poza tym miała więcej małży, niż była w stanie zjeść. Z kaszą nie były takie złe, zwłaszcza roztarte na papkę. Nie miały oczu i na nią nie patrzyły, nie tak jak ryby. Miedziaki i kasza. 1956. Po odejściu taty Kia całymi tygodniami wypatrywała kruków. Może widziały, jak kuśtyka gdzieś przez las? Gdy wiatr przyniósł jakiś obcy dźwięk, nadstawiała uszu i nasłuchiwała. Ucieszyłby ją nawet odgłos energicznych kroków pani z inspekcji szkolnej. Przede wszystkim jednak szukała chłopca z łódki. Parę razy w ciągu tych kilku lat widziała go z daleka, lecz nie rozmawiała z nim od 3 lat, od dnia, gdy poprowadził ją przez mokradła do domu. Był jedyną znaną jej osobą, prócz Skoczka i paru sprzedawczyń, dlatego płynąc łódką, zawsze się za nim rozglądała. Pewnego ranka, wpłynąwszy między szuwary, ujrzała w trzcinach jego łódź. Nosił teraz inną czapeczkę bejsbolową i był wyższy, ale nawet z odległości ponad 50 metrów rozpoznała jego blond loczki. Wyłączyła silnik, wprowadziła łódź w gęste sitowie i przyglądała się mu. Zagryzając wargi, zastanawiała się, czy podpłynąć do niego i spytać, czy biorą. Tata i inni tutejsi właśnie tak by zagadnęli kogoś, na kogo nagle się natknęli. Biorą? Złapałeś coś? Ona tymczasem ani drgnęła, tylko się w niego wpatrywała. Jednocześnie coś bardzo ją do niego ciągnęło i odpychało, dlatego wciąż tkwiła w miejscu. W końcu zawróciła do domu, czując, jak łomocze jej serce. Za każdym razem kończyło się to tak samo, podpatrywała go, jak czaple. Nadal zbierała pióra i muszle, lecz zostawiała je, słone, wilgotne i zapiaszczone, na stopniach ganku. Rozleniwiła się, w zlewie rosła góra naczyń, poza tym po co prać ogrodniczki, skoro znów się pobrudzą? Kiedyś donaszała stare ubrania po rodzeństwie. Teraz chodziła w dziurawych koszulach, a butów nie miała w ogóle. Któregoś wieczoru zdjęła z wieszaka różowo-zieloną letnią sukienkę w kwiaty, w której mama chadzała do kościoła. Była to jedyna rzecz mamy, której tata nie spalił.
Przez lata przesuwała po tym cudzie palcami, dotykając różowych kwiatków. Z przodu widniała plama, a poniżej ramionczek biegł wyblakły brązowawy ślad, być może po krwi, teraz prawie niewidoczny, zatarty jak inne złe wspomnienia. Wciągnęła na siebie sukienkę, a ta okryła jej szczupłe ciało. Sięgała prawie do ziemi, nie może jej nosić. Zdjęła ją i odwiesiła. Musi poczekać jeszcze kilka lat, bo przecież szkoda byłoby ją skracać i wkładać do zbierania małży. Kilka dni później Kia popłynęła do Point Beach, półksiężyca białego piasku parę kilometrów na południe od pomostu Skoczka. Czas, fale i wiatry utworzyły tam przylądek, gdzie zbierało się więcej muszli niż na innych plażach, w tym tych rzadko spotykanych. Zacumowawszy łódkę przy południowym krańcu plaży, Kia skierowała się na północ i rozpoczęła poszukiwania. Nagle usłyszała dobiegające z oddali głosy, ostre i podekscytowane. Natychmiast puściła się biegiem w stronę drzew, pod rozłożysty dąb obrośnięty przez tropikalne paprocie, którego korona mierzyła dobre 30 metrów. Ukrywszy się za pniem, obserwowała sunącą po plaży grupę dzieciaków, które od czasu do czasu wbiegały do oceanu i rozkopywały spienioną wodę. Jeden z chłopców pobiegł przodem, drugi rzucił mu piłkę. Ich jaskrawe szorty na tle białego piasku wyglądały niczym kolorowe ptaki i były zapowiedzią zmiany pór roku. Po plaży ku Chi szło lato. Kiedy się zbliżyli, przylgnęła do kory i wyjrzała zza drzewa. 5 dziewczynek i 4 chłopców nieco starszych od niej, może 12-letnich. Rozpoznała Chase'a, rzucał piłkę chłopcom, z którymi zawsze się kręcił. Dziewczynki, chuda blondynka, piegowaty koński ogon, krótkowłosa brunetka, zawsze w perłach i pulchna o pełnych policzkach, ciągnęły z tyłu nieśpiesznym krokiem niczym osobne statko, paplając i chichocząc. Ich głosy dobiegały do uszu Chi jak dźwięki karylionu. Była jeszcze dzieckiem i nie zwracała uwagi na chłopaków. Jej wzrok przykuł zastęp dziewczynek, które przykucnęły, obserwując kraba przebiegającego na skos po plaży. Rozrechotein, opierały ręce na ramionach koleżanek, aż w końcu opadły na piasek. Kia przygryzła wargę. Ciekawe, jakby to było znaleźć się wśród nich. Gdy tak siedziały na tle intensywnie niebieskiego nieba, ich radość zdawała się niemal namacalna. Mama zawsze powtarzała, że kobiety potrzebują bardziej siebie nawzajem niż mężczyzn, ale nigdy jej nie wyjaśniła, jak zawrzeć z nimi więź. topowy.com. Najlepsze audiobooki. Kia bezszelestnie zagłębiła się w las i patrzyła spod olbrzymich paproci, jak zawracają, póki nie przemienili się w małe punkciki na piasku. Kiedy Kia dobiła do pomostu Skoczka, pod szare chmury wdarł się świt. Mężczyzna wyszedł z szopy i pokręcił głową. Przykro mi, Kiu, powitał ją. Inni byli szybsi. Mam już małży na tydzień, więcej nie kupię. Kia wyłączyła silnik, motorówka obiła się o pomost. Ubiegli ją już drugi raz z rzędu. Pieniądze się skończyły, nic nie kupi, zostały jej same miedziaki i kasza. Musisz znaleźć inne sposoby na zdobycie gotówki. Z jednej krowy nie wyżyjesz. Po powrocie do domu Kia usiadła na schodach ganku i rozmyślała. Wkrótce wpadła na jeszcze jeden pomysł. Wybrała się na ryby, a wróciwszy po 8 godzinach, zostawiła na noc w Solans 20 sztuk. O brzasku ułożyła je na półkach starej wędzarni taty, wyglądem i rozmiarem przypominającej wychodek. Rozpaliła ogień i, tak jak tata, wcisnęła w płomienie świeże gałązki. Z komina i przez wszystkie szpary ulatywał niebieskawy dym. Nazajutrz Kia popłynęła do Skoczka i pozostając w łódce, wyciągnęła ku niemu wiadro. Zawartość, rozpadające się drobne leszcze i karp, prezentowała się żałośnie. Skupujesz wędzone ryby? Mam tu kilka. Widzę. Wiesz co? Przyjmę je w komis. Jeśli sprzedam, zapłacę ci, jeśli nie, oddam z powrotem. Stoi? W porządku. Dzięki. Wieczorem Skoczek ruszył piaszczystą ścieżką do Colored Town. Skupiska chat, przybudówek i paru prawdziwych domów przycupniętych wzdłuż kanałów i mulistych rowów. Osada powstała w głębi lasu, z dala od oceanu. Nie wiała tam bryza, a komarów, jak mówiono, było więcej niż w całej Georgii. Przebywszy około 5 kilometrów, poczuł wśród sosen woń dymu z przydomowych ognisk i usłyszał gaworzenie kilkorga swoich wnucząt. W Colored Town nie było ulic, jedynie ścieżki prowadzące przez las do poszczególnych domostw. Skoczek mieszkał w prawdziwym domu. Wzniósł go z ojcem z sosnowego drewna i wygrodził podwórko płotem z surowych desek. Jego postawna żona Mabel zawsze zamiatała je do czysta niczym podłogę. W odległości 30 metrów nie prześliznął się niezauważenie żaden wąż, bo natychmiast miał do czynienia z jej motyką. Teraz jak zwykle z uśmiechem wyszła mężowi na powitanie, a on wręczył jej wiadro z wędzonymi rybami Chi. Co to? Spytała. Nawet psy by tego nie tknęły. Znów od tej dziewczynki, Chi. Czasami spóźnia się z małżami, więc wzięła się do wędzenia ryb. Chcę, żebym je sprzedał. Boże, trzeba jakoś pomóc temu dziecku. Tych ryb nikt nie kupi. Dorzucę do gulaszu.
W kościele znajdą jej ubranie i inne rzeczy. Powiemy, że jakaś rodzina płaci ciuchami za karpie. Jaki nosi rozmiar? Mnie pytasz? Chudzina. Wszystko wisi na niej jak na kiju. Pewnie zjawi się jutro z samego rana. Nie ma ani centa. Zjadłszy na śniadanie smażoną kaszę z małżami, Kia popłynęła do Skoczka, żeby sprawdzić, czy są jakieś pieniądze za wędzone ryby. Przez lata widywała tam tylko jego i klientów, lecz gdy tym razem powoli zbliżyła się do pomostu, ujrzała zażywną ciemnoskórą kobietę, która wymachiwała miotłą, jakby zamiatała podłogę w kuchni. Skoczek siedział na krześle i oparty o ścianę podliczał w zeszycie rachunki. Na widok Chi zerwał się na równe nogi i do niej pomachał. Dzień dobry, przywitała się cicho, z wprawą dobijając do pomostu. Cześć, Q, chcę ci kogoś przedstawić. To moja żona Mabel. Mabel podeszła do męża. Kia wysiadła z łódki i znalazła się tuż obok niej. Mabel ujęła jej dłoń i lekko ją przytrzymała. Bardzo miło mi cię poznać. Wiem od Skoczka, że zuch z ciebie dziewczyna. Podobno jak nikt masz oko do ostryg. Choć Mabel uwijała się z motyką w ogródku, przez pół dnia gotowała, szorowała i cerowała w domu u białych, jej dłonie pozostały delikatne. Kia czuła się, jakby włożyła aksamitną rękawiczkę. Nie wiedziała, co powiedzieć, więc milczała. Znamy jedną rodzinę, która chętnie da ci ubrania i inne rzeczy, których potrzebujesz w zamian za twoje wędzone ryby. Wbiwszy wzrok w ziemię, Kia skinęła głową, uśmiechnęła się i spytała, a paliwo do mojej łódki? Mabel rzuciła pytające spojrzenie mężowi. No, cóż, dziś ci doleję, bo wiem, że nie masz, ale jak tylko będziesz mogła, przywoź mi małże. Na te słowa kobieta rzekła dobitnie. Nie martw się o takie drobiazgi, moje dziecko. Niech no ci się przyjrzę. Muszę wiedzieć, jaki masz rozmiar. Poprowadziła ją do sklepiku. Usiądź i powiedz, jakich ubrań i w ogóle czego potrzebujesz. Kiedy już sporządziły listę, Mabel obrysowała stopę Chi na szarej papierowej torbie. Wróć tu jutro, a odbierzesz paczkę, powiedziała. Będę pani bardzo wdzięczna, zadeklarowała Kia, a potem, już ciszej, dorzuciła jeszcze jedna rzecz. Znalazłam stare opakowania z nasionami, ale nie znam się na uprawie. No cóż, Mabel odchyliła się na krześle i zaśmiała dobrodusznie. W tym akurat mam wprawę. Wyjaśniła Chi wszystko w najdrobniejszych szczegółach, po czym sięgnęła do paru puszek na półce i dała jej nasiona kabaczka, pomidorów i dyni. Zawinęła je w osobne papierki, na których narysowała każde z warzyw. Kia nie była pewna, czy Mabel zrobiła to, bo nie umiała pisać, czy dlatego, że ona nie umiała czytać, ale obydwu odpowiadało takie rozwiązanie. Wsiadając do motorówki, podziękowała Mabel i jej mężowi. Cieszę się, że mogę pomóc. Wróć tu jutro po swoją zapłatę, odrzekła Mabel. Jeszcze tego samego popołudnia Kia przekopała grządki w dawnym warzywniku mamy. Motyka grzechotała w jej rękach, uwalniając zapach ziemi i wydobywając na powierzchnię różowawe robaki. Nagle Kia usłyszała jakiś inny brzęk. Schyliwszy się, znalazła starą, plastikowo-metalową spinkę mamy. Delikatnie wytarła ją do czysta o spodnie. I znów zobaczyła czerwone usta i ciemne oczy mamy, jakby odbijały się w tym tanim znalezisku. Rozejrzała się. Mama na pewno idzie ścieżką, by pomóc jej przekopać tę ziemię. Wreszcie poczuła się jak w domu. Rzadko zdarzały się tu takie spokojne chwile. Nawet wrony przycichły i Kia słyszała własny oddech. Zebrała kosmyki włosów i spięła je spinką nad lewym uchem. Być może mama nigdy nie wróci. Może o niektórych marzeniach trzeba po prostu zapomnieć. Kia uniosła motykę i rozbiła w drobny mak ciężką bryłę ziemi. Gdy następnego ranka przypłynęła do Skoczka, był sam. Może ta jego postawna żona i jej pomysły były tylko iluzją? A jednak na pomoście stały dwa pudła. Mężczyzna skinął na nie, śmiejąc się po swojemu. Witam panienkę, to dla ciebie. Kia wyskoczyła na pomost i wpatrywała się w wypełnione po brzegi kartony. No, śmiało, to wszystko twoje. Kia delikatnie wyciągnęła z nich drelichy, dżinsy i prawdziwe bluzki, nie jakieś tam podkoszulki. Do tego parę granatowych tenisówek i brązowo-białe wiązane pantofelki, tak wypastowane, że aż świeciły. Kia przyłożyła do szyi białą bluzkę z koronkowym kołnierzykiem i niebieską satynową kokardą. Aż rozdziawiła buzię. W drugim kartonie znalazła zapałki, kaszę, pudełko margaryny, groch i całą kwartę domowego smalcu. Na górze, zawinięte w gazetę, leżały świeża rzepa, fasolka, brukiew i okra. Przecież to warte więcej niż te ryby, powiedziała cichym głosem. Tyle, ile mój miesięczny połów. A na co ludziom walające się po domu stare łachy? Oni ich nie chcą, a ty chcesz, ty masz ryby, a oni chcą ryb, więc dobiliście targu. Zabieraj mi się z tym, bo nie mam tu miejsca na te wszystkie rupiecie. W to Kia akurat wierzyła. Skoczek nie miał gdzie tego trzymać, więc postanowiła zrobić mu przysługę i zabrać pudła z pomostu. No to wezmę, tylko im ode mnie podziękuj. I przywiozę więcej ryb, jak tylko będę mogła.
Dobra, przywieź, jak będziesz miała. Kia ruszyła w drogę powrotną. Kiedy już opłynęła Cypel i Skoczek nie mógł jej zobaczyć, zgasiła silnik, pogrzebała w pudle i wyciągnęła z niego bluzkę z koronkowym kołnierzykiem. Włożyła ją na sztywne, pocerowane na kolanach ogrodniczki i związała włosy satynową wstążką. Jedną ręką trzymając rumpel, a drugą gładząc koronkę, pomknęła przez ocean i rozlewiska do domu. Pióra, 1960. Szczupła, ale krzepka jak na 14-latkę Kia stała na plaży i rzucała okruchy mewom. Wciąż nie umiała ich policzyć, tak jak nie umiała czytać. Już nie śniła na jawie o lataniu z orłami. Może gdy wygrzebujesz kolację z błota, wyobraźnia ubożeje, a człowiek staje się doroślejszy. Letnia sukienka mamy leżała teraz jak ulał i sięgała ledwie za kolana. Nabrałam ciała. I to jak? Pomyślała Kia. Wróciła do chaty, wzięła tyczkę i żyłkę i ruszyła wędkować w zaroślach po drugiej stronie laguny. Gdy tylko zarzuciła wędkę, usłyszała za sobą trzask pękającego patyka. Obróciła głowę i zaczęła wpatrywać się w krzaki. Odgłos kroków w gęstwinie. Nie był to niedźwiedź, którego wielkie łapy mlaskają w błocie, lecz mocne stąpanie. Nagle zakrakały wrony, bo, tak jak szlam, nie umieją dochować tajemnic. Kiedy tylko zobaczą w lesie coś ciekawego, muszą o tym trąbić. Tych, którzy ich słuchają, spotyka nagroda, ostrzeżenie przed drapieżnikiem lub powiadomienie, że warto wyruszyć na żer. Kia wiedziała, że coś się kroi. Ściągnęła żyłkę, oplotła ją wokół wędki i zaczęła po cichu przedzierać się przez zarośla. Przystanęła i nasłuchiwała. Ocieniona polana, jedno z jej ulubionych miejsc, przypominała jaskinię za sprawą okalających ją 5 dębów. Rosły tak gęsto, że przebijały przez nie tylko wątłe smużki światła, padając na bujne trójlisty i białe fiołki. Kia obiegła ją wzrokiem, ale nikogo tam nie było. Nagle w zaroślach przemknął jakiś cień. Serce waliło jej jak młotem. Zgarbiona przebiegła bezszelestnie w gęste krzaki na skraju polany. Kiedy się obejrzała, zobaczyła jakiegoś chłopaka, który szybkim krokiem przemierzał las, rozglądając się wokoło. Spostrzegł ją i się zatrzymał. Kia skryła się za ciernistym krzewem i wczołgała w króliczy przesmyk wijący się wśród jeżyn, gęstych jak mury twierdzy. Skulona wpełzła głębiej, raniąc sobie ramiona o ostre kolce. Znów zamarła i nasłuchiwała. W upalnym skwarze zaschło jej w gardle. Po 10 minutach, kiedy nie usłyszała nikogo, podczołgała się do obrośniętego mchem źródła i niczym łania łapczywie zgasiła pragnienie. Zastanawiała się, kim jest ten chłopak i po co tu przyszedł. Na tym polegał kłopot z wizytami u Skoczka, że można ją tam zauważyć. Była na widoku, jak brzuch jeżozwierza. W końcu, jeszcze nim zapadł mrok, lecz o tej porze dnia, gdy cienie słabną, ruszyła ścieżką przez dębową polanę w stronę chaty. Nie złapałam dziś ani jednej ryby do uwędzenia, bo się tu kręcił, mruknęła. Pośrodku polany stał przegniły pień obrośnięty mchem, który przypominał starca okrytego peleryną. Kia podeszła do niego. Z pnia wystawało cienkie, czarne, kilkunastocentymetrowe pióro. Większość uznałaby je za zwyczajne, może wronie, lecz Kia wiedziała, że jest wyjątkowe, bo pochodziło z brwi czapli modrej, wyrastającej nad jej okiem i tworzącej wdzięczną ozdobę z tyłu głowy. Jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, jaką można znaleźć na przybrzeżnych mokradłach, właśnie tutaj. Kia nigdy wcześniej nie natrafiła na takie pióro, ale przez całe życie stawała oko w oko z czaplami, od razu wiedziała, z czym ma do czynienia. Upierzenie czapli modrej ma kolor szarej mgły, odbija się w niebieskiej tafli wody i tak jak mgła stapia się z otoczeniem. Tylko okolone czarnymi piórami oczy pozostają widoczne. Czapla to cierpliwy, samotny myśliwy, który potrafi wpatrywać się w wodę tak długo, dopóki nie pochwyci swej ofiary. Zdarza się też, że kiedy już ją namierzy, sunie za nią powoli niczym druhna polująca na męża. Z rzadka atakuje w locie, ostro pikując w dół z wyciągniętym dziobem wyglądającym jak szabla. Jak mogło utknąć w tym pniu? Szepnęła Kia i rozejrzała się wokół. Pewnie ten chłopak je wetknął. Może mnie teraz podgląda? Stanęła nieruchomo, serce znów skoczyło jej do gardła. Wyrzuciła pióro i puściła się pędem do chaty. Zamknęła drzwi z moskitierą, co robiła rzadko, bo dla intruza i tak nie stanowiłyby wielkiej przeszkody. Jednak gdy między drzewa zawitał zmierzch, poczuła, że coś ciągnie ją do tego pióra. Chciała przynajmniej mu się przyjrzeć. O świcie pobiegła na polanę, rozejrzała się ostrożnie, podeszła do pnia i podniosła pióro. Było gładkie, niemal aksamitne. Wróciwszy do chaty, znalazła dla niego specjalne miejsce pośrodku swej ściennej kolekcji, wśród maleńkich piórek kolibrów i tych wielkich, z ogona orłów. Zastanawiała się, po co chłopak przynosiłby jej pióro. Następnego ranka zapragnęła znów pobiec do pnia, by się przekonać, czy nie zostawił jej drugiego, ale się powstrzymała. Nie chciała ponownie na niego trafić. W końcu poszła tam przed południem, powoli, nasłuchując.
Nie usłyszała ani nie zobaczyła nikogo, więc zbliżyła się do pnia i jej twarz na moment rozjaśnił uśmiech, gdy spostrzegła wetknięte w pień cienkie białe pióro. Było długie, sięgało od koniuszków jej palców do łokcia i lekko, z wdziękiem zakrzywiało się i zwężało ku górze. Chwyciła je i głośno się roześmiała. Wspaniałe pióro z ogona fetona żółtodziobego. Kia nigdy nie widziała tych ptaków, bo zwykle nie występowały w tym rejonie, a tylko z rzadka trafiały tu podczas huraganu. Była zdumiona, że ktoś ma kolekcję takich wyjątkowych piór i że może jej je podarować. Jako że wciąż nie umiała przeczytać zapisków mamy, nie znała nazw większości ptaków i owadów, więc wymyślała własne i mimo że nie umiała pisać, znalazła sposób na oznaczanie swoich okazów. Rozwinął się w niej talent do szkicowania, rysowania i malowania. W Five and Dime kupowała kredę lub akwarele i na papierowych torbach ze sklepu tworzyła wizerunki ptaków, owadów i muszli, po czym umieszczała je w swojej kolekcji. Tamtego wieczoru zaszalała, zapaliła 2 świece i ustawiła je na spotkach na kuchennym stole, żeby dojrzeć wszystkie odcienie bieli i namalować pióro fetona. Przez ponad tydzień na pniu nie pojawiło się nowe pióro. Kia zachodziła tam parę razy dziennie, łypała ostrożnie spod paproci, ale niczego nie wypatrzyła. Było południe, siedziała w chacie, co rzadko jej się zdarzało o tej porze dnia. Trzeba było namoczyć groch na kolację. Teraz już za późno, pomyślała. Chodziła po kuchni, zaglądała do kredensu, bębniła palcami w blat. Zastanawiała się, czy by czegoś nie namalować, ale zarzuciła tę myśl. Znów wybrała się na polanę. Już z oddali dostrzegła długie, pasiaste pióro z ogona dzikiego indyka. Był to jeden z jej ulubionych ptaków. Kiedyś widziała, jak tuzin kurcząt lgnie pod skrzydła będącej w ruchu matki. Kilkoro spod nich wypadło, ale drepcząc, wkrótce ją dogoniły. Przed rokiem podczas spaceru przez sosnowy zagajnik Kia usłyszała głośny krzyk. Liczące 15 sztuk stado ptaków, w przewadze indyczek, ale było tam też kilka indorów i kurcząt. Pośpiesznie dziobało coś, co przypominało utytłaną w ziemi, zatłuszczoną szmatę. Wokół unosiła się chmura kurzu, która przesłaniała widok i ulatywała w górę ku gałęziom. Kiedy Kia podeszła bliżej, zobaczyła, że na ziemi leży indyczka i że reszta ptaków dziobie i drapie jej szyję i łepek. Biedaczka zaplątała się w krzak dzikiej róży. Miała zmierzwione i połamane pióra i nie mogła latać. Jody wyjaśnił kiedyś Chi, że jeśli ptak nagle odstaje od innych, na przykład kiedy zostaje ranny, szybciej przyciąga drapieżniki, więc pozostali członkowie stada dobijają go. Lepsze to niż spotkanie z orłem, który mógłby jednego z nich upolować. Duża samica drapała ubłoconą indyczkę z rogowaciałymi pazurami i dociskała ją do ziemi, a inna dziobała leżącą po głowie i szyi. Ranna piszczała, wpatrując się oszalałym wzrokiem we własne stado, które ją zaatakowało. Kia wbiegła na polanę i zaczęła wymachiwać rękami. Hej, co wy robicie? Wynocha, przestańcie. Wzbijając jeszcze większą chmurę kurzu, indyki zatrzepotały skrzydłami i skryły się w zaroślach, a 2 spośród nich w koronie dębu. Było już jednak za późno. Indyczka leżała nieruchomo na ziemi z szeroko otwartymi oczami. Z jej pomarszczonej, przekrzywionej szyi ciekła krew. Sio, Kia odgoniła ostatnie ptaki, które, spełniwszy zadanie, w końcu odpuściły. Przyklękła obok martwej indyczki i zakryła jej oczy liściem platanowca. Wieczorem po tym zdarzeniu zjadła na kolację resztkę kukurydzianego chleba z grochem i położyła się na ganku. Patrzyła, jak księżyc osuwa się do wód laguny. Nagle usłyszała dobiegające z lasu głosy, podenerwowane i piskliwe. Chłopcy, nie mężczyźni. Usiadła na sienniku. Chata miała tylko jedno wejście. Albo ucieknie natychmiast, albo będzie tu siedzieć, kiedy nadejdą. Niczym myszka doskoczyła do drzwi, lecz wokół już rozbłysło rozedrgane światło świec. Za późno na ucieczkę. Głosy stały się wyraźniejsze. Nadchodzimy, dziewczyno z bagien. Hej, jesteś tam? Panno brakujące ogniwo. Pokaż zęby. Oprowadź nas po bagnach. Salwy śmiechu. Przykucnęła niżej pod oknami ganku, słysząc, jak się zbliżają. Płomienie świec błyskały złowieszczo i nagle zgasły, gdy 5 chłopców, 13, może 14-latków, puściło się biegiem przez podwórko. Zaczepki ustały, kiedy przemknęli do drzwi ganku i zaczęli nimi szarpać. A każde szarpnięcie było jak dziobnięcie w indycze serce. Wtulonej w ścianę Chi chciało się płakać, ale wstrzymała oddech. Bez trudu mogli się tu włamać. Jeden zdecydowany ruch i znaleźliby się w środku. Cofnęli się jednak i zawrócili do lasu, pokrzykując z ulgą, że przeżyli spotkanie z dziewczyną z bagien, małą wilczycą, dziewczynką, która nie umie przeliterować słowa kot. Ich głosy i śmiech niosły się wśród drzew, gdy zniknęli w mroku, już bezpieczni. Kia obserwowała podskakujące w ciemnościach ogniki ponownie zapalonych świec, po czym, pełna wstydu, usiadła i zapatrzyła się w noc. Zawsze wspominała to zdarzenie, gdy zobaczyła dzikie indyki,
lecz teraz ucieszyła się na widok wetkniętego w pień pióra, bo wiedziała, że ta gra wciąż trwa. Czerwone włókna. 1969. Parny poranny skwar rozmazał ocean i niebo. Joe wyszedł z budynku biura szeryfa i natknął się na wysiadającego z radiowozu Eda. Pozwól na chwilę. Są nowe wyniki z laboratorium w sprawie Andrusa. Jeszcze ciepłe. Ruszył w stronę wielkiego dębu, którego stare korzenie sterczały z ziemi jak pięści. Rozdeptując żołędzie, szeryf podążył za nim. Stanęli w cieniu, wystawiając twarze do bryzy. Ed czytał na głos. Zasinienia i obrażenia wewnętrzne będące wynikiem upadku z dużej wysokości. Chase rzeczywiście uderzył głową o belkę, potwierdzały to ślady krwi i włosy. Wywołało to rozległy wylew i uszkodzenie płata tylnego mózgu, lecz go nie zabiło. Sprawa jest zatem jasna. Zginął tam, gdzie go znaleźliśmy, ciało nie zostało podrzucone. Dowodem są ślady krwi i włosy na belce. Przyczyna zgonu. Gwałtowne uszkodzenie płatu potylicznego i ciemieniowego tylnej tkanki mózgowej oraz kręgosłupa w wyniku upadku zwierzy. Czyli ktoś zatarł ślady i odciski palców. Coś jeszcze? Posłuchaj tego. Znaleźli na jego kurtce masę innych włókien, czerwonych, wełnianych, które nie pochodziły z jego ubrania. Załączyli próbki. Szeryf potrząsnął plastikowym woreczkiem. Spojrzeli na mechate czerwone nitki rozpłaszczone na folii jak pajęczyna. Piszą, że to wełna. Może ze swetra, szalika albo czapki? Zastanawiał się Joe. Z koszuli, spódniczki, skarpetek, peleryny. Mogą pochodzić ze wszystkiego. I musimy to znaleźć. Gra. 1960. Nazajutrz w południe Kia powoli zbliżyła się do pnia z dłońmi przytkniętymi do policzków, niemal jakby się modliła. Ale pióra nie było. Wydęła usta. Jasne. Teraz ja muszę coś mu zostawić. Miała w kieszeni piórko z ogona młodego orlątka, które znalazła rankiem. Tylko ktoś, kto naprawdę zna się na ptakach, mógł wiedzieć, że to zapaćkane i zniszczone pióro należało do orła, trzylatka, jeszcze niedojrzałego. Nie było tak cenne jak sterówka Fetona, ale też miało swoją wartość. Kia ostrożnie położyła pióro na pniu, pod kamykiem, żeby zabezpieczyć je przed wiatrem. Wieczorem leżała na sienniku z rękami skrzyżowanymi pod głową i lekko się uśmiechała. Rodzina porzuciła ją na pastwę mokradeł, lecz znalazł się ktoś, kto z własnej woli zostawiał jej prezenty w lesie. Pewności nie miała, lecz im dłużej o tym rozmyślała, tym mniej wydawało jej się prawdopodobne, że ten chłopak może zrobić jej krzywdę. Ktoś, kto lubi ptaki, nie może być zły. Rankiem zerwała się z posłania i wzięła się do, jak nazywała to mama, wielkiego sprzątania. Robiąc porządki w matczynej toaletce, zamierzała tylko wyrzucić rupiecie z szuflad, lecz gdy ujęła w dłoni im mosiężno-stalowe nożyczki z uchwytem zdobionym misternym wzorem lilii, gwałtownym gestem odgarnęła włosy nieprzycinane od odejścia mamy, czyli od 7 lat, i skróciła je o dobrych 20 centymetrów. Teraz sięgały nieco za ramiona. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze, lekko odchyliła głowę i się uśmiechnęła. Oczyściła paznokcie i szczotkowała włosy tak długo, aż stały się lśniące. Odłożyła szczotkę i nożyczki i zaczęła przeglądać stare mamin kosmetyki. Podkład i róż w płynie wyschły i popękały, ale szminka musiała mieć nieograniczony termin przydatności, bo po zdjęciu zatyczki wyglądała zupełnie świeżo. Pierwszy raz w życiu, bo w dzieciństwie nie bawiła się w przebieranki i malowanie, Kia pociągnęła usta pomadką. Roztarła ją wargami i znów uśmiechnęła się do lustra. Wyglądała całkiem ładnie, nie tak jak mama, ale nieźle. Zachichotała i starła szminkę. Nim zamknęła szufladę, zauważyła flakonik z wysuszonym lakierem do paznokci firmy Revlon. Blady róż. Wzięła go do ręki, wspominając, jak mama wróciła z nim któregoś dnia z miasteczka. Stwierdziła, że ten kolor bardzo pasuje do ich oliwkowej skóry. Posadziła Kię i jej 2 starsze siostry na sofie, kazała wyciągnąć stopy i pomalowała im paznokcie. Potem zrobiła to samo z własnymi. Wybiegły na podwórko, śmiały się i wygłupiały, pokazując sobie nawzajem róż na swoich palcach. Taty nie było w domu, ale łódź stała zacumowana w lagunie. Mama wpadła na pomysł, żeby się nią dokądś wyprawić, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiły. Wdrapały się do starej motorówki, wciąż chichocząc i brykając, jakby się upiły. Silnik zaskoczył dopiero za którymś szarpnięciem, ale w końcu łódka wyszła w morze. Mama poprowadziła ją przez lagunę do wąskiego przesmyku wiodącego na mokradła. Sunęły wzdłuż wodnych odnóg, ale mama słabo znała się na żeglowaniu i gdy dotarły do płytkiej laguny, ugrzęzły w kleistym, gęstym jak smoła czarnym szlamie. Próbowały przepchnąć łódź tyczkami, lecz ta ani drgnęła. Nie miały wyjścia, musiały wysiąść i w sukienkach brnąć w błocie po kolana. Tylko jej nie przewróćcie, wołała mama. W końcu ściągnęły łódź z mielizny, z piskiem i ubłoconymi buziami. Wsiąść z powrotem też nie było tak łatwo, ale jakoś wskoczyły, lądując na dnie łódki jak złowione ryby.
Zamiast usiąść na ławkach, usadowiły się jedna za drugą na dnie, wyciągnęły do góry stopy i poruszały palcami. Na paznokciach spod błota przebijał róż. Posłuchajcie uważnie, odezwała się mama. To życiowa lekcja. Fakt, utknęłyśmy w miejscu, ale co zrobiłyśmy? Śmiałyśmy się z tego i żartowałyśmy. Tak właśnie jest między siostrami i przyjaciółkami. Trzymamy się razem, nawet w błocie. Zwłaszcza w błocie. Nie kupiła acetonu, więc z czasem lakier zaczął się łuszczyć i kruszyć, pozostawiając na paznokciach u rąk i nóg różowe plamy, które przypominały dziewczynkom, jak było im dobrze, a także o tej życiowej lekcji. Wpatrując się w ten stary flakonik, Kia próbowała przywołać w pamięci twarze sióstr. Powiedziała przy tym na głos: gdzie jesteś, mamo? Dlaczego nie wytrwałaś? Gdy następnego popołudnia Kia przyszła na polanę, spostrzegła, że na pniu leży coś, co mieni się nienaturalnie jaskrawymi kolorami odcinającymi się od przygaszonych zieleni i brązów lasu. Na pniu stał czerwono-biały kartonik po mleku, a obok tkwiło kolejne pióro. Chłopak najwyraźniej podbijał stawkę. Kia podeszła i najpierw wzięła do ręki pióro. Było srebrzyste i miękkie, z grzebienia ślepowrona, jedno z najpiękniejszych na mokradłach. Kia zajrzała do kartonika. Upchnięto tam szczelnie opakowane paczuszki z nasionami. Rzepy, marchwi i fasolki szparakowej, a na dnie leżała, owinięta szarym papierem, świeca zapłonowa do motorówki. Kia znów się uśmiechnęła i obróciła na jednej nodze. Nauczyła się obywać bez wielu rzeczy, ale czasami świeca zapłonowa była jej naprawdę potrzebna. Skoczek pokazał jej, jak dokonać drobnych napraw, lecz zakup części wymagał wyprawy do miasteczka, no i rzecz jasna pieniędzy. Tymczasem oto dostała świecę, którą mogła schować i wymienić, kiedy zajdzie taka konieczność. Zapas. Urosło jej serce, jak wtedy, gdy mogła zatankować do pełna lub na widok zachodu słońca jak z obrazu. Stanęła bez ruchu, próbując ogarnąć znaczenie tego gestu. Widziała, jak samczyki ptaków kuszą prezentami samiczki, lecz przecież była za młoda, żeby założyć gniazdo. Na dnie kartonika był jeszcze liścik. Rozłożyła go i spojrzała na starannie wypisane, wyraźne słowa, które odczytałoby nawet dziecko. Znała na pamięć godziny przypływów, kierując się położeniem gwiazd, umiała trafić do domu, potrafiła wymienić wszystkie rodzaje piór orła, ale nawet w wieku 14 lat nie mogła przeczytać kilku prostych wyrazów. Zapomniała zabrać coś, co mogłaby mu zostawić. W kieszeniach miała tylko zwykłe pióra, muszle i strączki, więc szybko zawróciła do chaty i stanęła przed swoją ścienną kolekcją, próbując dokonać wyboru. Najstrojniej prezentowały się sterówki łabędzia czarnodziobego. Odkleiła jedną, żeby następnym razem zostawić ją na pniu. Gdy nadciągnął wieczór, wzięła koc i poszła spać na mokradła, nieopodal rowu, z którego po przebudzeniu zamierzała wygrzebać małże w blasku księżyca. O świcie miała 2 pełne worki. Wystarczy na benzynę. Były bardzo ciężkie, więc ruszyła nad lagunę, ciągnąc za sobą jeden. Choć wymagało to nadłożenia drogi, postanowiła pójść przez polanę, żeby zostawić tam pióro łabędzia. Weszła między drzewa, nie rozejrzawszy się wokół, i nagle ujrzała opartego o pień chłopaka od piór. Rozpoznała w nim tata, który przeprowadził ją do domu przez mokradła, kiedy była mała. Tego, którego latami obserwowała z oddali, bo brakowało jej odwagi, by się do niego zbliżyć. Oczywiście był teraz wyższy i starszy, miał pewnie 18 lat. Spod czapeczki wystawały mu blond loki, a jego twarz była opalona i miła. Na jej widok zareagował spokojnie, szerokim i promiennym uśmiechem. Lecz uwagę ci przykuły jego oczy, złocistopiwne, z plamkami zieleni. Wpatrywał się w nią jak czapla, która namierza płotkę. Dziewczyna przystanęła, spezzona nagłym naruszeniem niepisanych zasad ich gry. Cała zabawa polegała właśnie na tym, że nie musieli rozmawiać ani się widywać. Poczuła, że jej twarz płonie. Cześć, Q. Proszę, nie uciekaj. To ja, Tate, powiedział cichym głosem, powoli, jakby była głupia. Pewnie tak mówili o niej w miasteczku, że ledwie gada ludzkim językiem. Tymczasem Tate nie mógł oderwać od niej oczu. Pewnie ma 13, może 14 lat, pomyślał. Lecz nawet w tym wieku miała twarz, jakiej jeszcze nie widział. Wielkie, niemal czarne oczy, delikatny nos i kształtne usta nadawały jej jakiś egzotyczny rysunek. Była wysoka i szczupła, co sprawiało, że wydawała się krucha, ale zwinna, jakby ulepiona przez wiatr. Widać było też mięśnie, jeszcze młode, lecz mocne. W pierwszym odruchu, jak zawsze, Kia chciała uciec, ale poczuła coś jeszcze, jakiś rodzaj spełnienia, którego nie zaznała od lat, jakby ktoś wlał jej do serca coś ciepłego. Pomyślała o piórach, świecy zapłonowej i nasionach. To wszystko może zniknąć, jeśli ucieknie. Bez słowa wyciągnęła ku niemu dłoń z pięknym łabędzim piórem. Powoli, jakby się bał, że czmychnie niczym przestraszony jelonek, podszedł i przyjrzał mu się uważnie.
A Kia wciąż milczała i wpatrywała się w pióro, unikając wzroku chłopaka. Łabędź czarnodzioby? Niesamowite. Dziękuję. Był dużo wyższy, więc się pochylił, by je od niej wziąć. No tak, też powinna mu podziękować za prezenty. Mimo to stała w milczeniu, licząc, że odejdzie i że będą mogli wrócić do swojej gry. By przerwać krępującą ciszę, wyjaśnił, to tata nauczył mnie rozróżniać ptaki. W końcu na niego spojrzała i powiedziała, nie umiem przeczytać twojego listu. Jasne, przecież nie chodziłaś do szkoły. Zapomniałem. Napisałem tylko, że widziałem cię parę razy, kiedy wędkowałem i pomyślałem, że może przydadzą ci się nasiona i świeca. Miałem je na zbyciu i przyszło mi do głowy, że oszczędzę ci wyprawy do miasteczka. A co do piór, to pewnie ci się podobają. Spuściwszy głowę, odrzekła, dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony. Tate zauważył, że choć jej twarz i ciało okazują pierwsze oznaki kobiecości, to jej zachowanie i sformułowania wydają się jeszcze dziecinne, w przeciwieństwie do zachowań dziewczyn z miasteczka, które przesadzały z makijażem, przeklinały i paliły papierosy. Nie ma za co, późno już, muszę iść. Wpadnę tu czasem, jeśli mogę. Nie odpowiedziała. Widocznie gra zakończona. Gdy zrozumiał, że Kia już nic nie powie, ukłonił się, musnął palcem czapeczkę i ruszył w swoją stronę. Ale jak tylko się schylił, by wejść między krzaki jeżyn, obrócił głowę. Wiesz, mógłbym cię nauczyć czytać. Czytanie. 1960. Przez wiele dni Tate nie wracał, by rozpocząć lekcję czytania. Nim Kia podjęła grę w pióra, samotność była dla niej czymś oczywistym, jak dodatkowa kończyna. Teraz, gdy zapuściła w niej korzenie, zaczęła ciążyć. Któregoś dnia późnym popołudniem Kia wskoczyła do motorówki. Nie mogę tu siedzieć i czekać, pomyślała. Lecz zamiast udać się do skoczka, gdzie ktoś mógłby ją zobaczyć, zacumowała łódkę w niewielkiej zatoczce nieco na południe od chaty, wzięła worek i ruszyła cienistą ścieżką do Colored Town. Przez większość dnia padał drobny deszczyk i teraz, gdy słońce zwolna opadało za horyzont, las tworzył własną mgłę, która dryfowała po soczystych polanach. Kia nigdy nie była w Colored Town, ale wiedziała, gdzie leży i liczyła, że łatwo odnajdzie dom Skoczka i Mabel, kiedy tam dotrze. Miała na sobie dżinsy i różową koszulę od Mabel. W worku niosła 2 półlitrowe słoiki z domową, płynną konfiturą z jeżyn, którą przygotowała, by odwdzięczyć się Mabel i Skoczkowi za ich dobroć. Pchała ją ku nim potrzeba kontaktu z ludźmi i chęć rozmowy z życzliwą przyjaciółką. Jeśli Skoczek jeszcze nie wrócił do domu, może uda jej się posiedzieć trochę z Mabel. Zbliżywszy się do zakrętu, usłyszała głosy. Przystanęła i pilnie nasłuchiwała. Pośpiesznie skręciła do lasu i skryła się za krzakiem mirtu. Po minucie 2 białych chłopców w zniszczonych ogrodniczkach wyszło zza zakrętu, niosąc sprzęt wędkarski i nawleczone na linkę sumy długości jej ręki. Kia zamarła w bezruchu i czekała na rozwój wydarzeń. Jeden z nich wskazał ręką na ścieżkę. Popatrz, ale z nas szczęściarze, Czarnuch z miasta Czarnuchów. Kia spojrzała w tamtą stronę i zobaczyła wracającego do domu Skoczka. Był już blisko, więc pewnie słyszał ich rozmowę, ale tylko spuścił głowę, skręcił do lasu, żeby ich przepuścić i poszedł dalej. Co z nim? Dlaczego nie zareaguje? Zdziwiła się w duchu wściekła Kia. Wiedziała, że Czarnuch to paskudne słowo, bo tata używał go jako przekleństwa. Skoczek mógł ich sprać i dać im nauczkę, tymczasem przyspieszył kroku. Stary Czarnuch wraca do siebie. Uważaj, Czarnuchu, żebyś się nie przewrócił, szydzili, a Skoczek tylko wbił wzrok w czubki butów. Jeden z chłopaków sięgnął po kamień i rzucił nim Skoczkowi w plecy. Trafił tuż pod łopatkę. Ten lekko się zachwiał, ale nie przystanął. Chłopcy rechotali, gdy zniknął za zakrętem, a potem zebrali więcej kamieni i ruszyli za nim. Wpatrując się w ich podskakujące wśród gałęzi czapeczki, Kia przemknęła przez zarośla i czekała w rosnących tuż przy ścieżce gęstych krzakach, obok których za chwilę mieli przejść jakieś 30 centymetrów od niej. Skoczek był już daleko i zniknął im z oczu. Kia mocno okręciła workiem słoiki z konfiturą. Gdy chłopcy podeszli do jej kryjówki, zamachnęła się ciężkim workiem i walnęła w głowę tego, który był bliżej. Wrzeszcząc, podbiegła do drugiego gotowa zrobić to samo, ale tamten uciekł. Ukryła się wśród drzew 50 metrów dalej i odczekała, aż ten, którego uderzyła, wstanie. W końcu się podniósł, trzymając się za głowę i klnąc. Kia chwyciła worek, wróciła do łodzi i popłynęła do domu z myślą, że pewnie już nigdy nie wyprawi się tu z wizytą. Nazajutrz na dźwięk silnika łódki tata pobiegła nad lagunę i ukryła się w zaroślach. Patrzyła, jak chłopak wysiada z plecakiem. Rozejrzawszy się, zawołał ją. Wtedy wyszła z ukrycia ubrana w dopasowane dżinsy i krzywo zapiętą białą bluzkę. Cześć, wybacz, nie mogłem przypłynąć wcześniej. Musiałem pomagać tacie, ale w mig nauczę cię czytać. Cześć,
Tate, usiądźmy tutaj. Skinął ręką na wygięty, ocieniony pień dębu. Wyjął z plecaka cienką, wyświechtaną książeczkę z alfabetem i liniowany notatnik. Powoli wypisał litery A, B, B i poprosił Kie, żeby zrobiła to samo, cierpliwie i z mozołem. Kiedy pisała, wymawiał je na głos, cicho i powoli. Kia pamiętała kilka liter, których nauczyli ją Jody i mama, ale nie miała pojęcia, jak ułożyć je w słowa. Ledwie po paru minutach Tate ocenił: widzisz, już umiesz napisać słowo. Jakie? Baba. Umiesz napisać baba. A co to znaczy? Spytała. Tate powstrzymał się od śmiechu. Nieważne. Piszemy dalej. Wkrótce utworzysz słowo, które znasz. Później oznajmił: musisz ćwiczyć alfabet. Trochę to potrwa, zanim go opanujesz, ale dzięki temu coś już przeczytasz. Pokażę ci. Nie miał podręcznika gramatyki, więc pierwszą książką Chi został należący do jego ojca almanach okręgu St. Aldo Leopolda. Tate wskazał palcem pierwsze zdanie i poprosił, żeby je przeczytała. Musiała wrócić do książki z alfabetem i poćwiczyć wymowę zgłosek, ale on był cierpliwy. Kiedy wreszcie dobrze połączyła zlepek liter CH, wyrzuciła ręce w górę i się roześmiała, a on patrzył na nią rozpromieniony. Powoli rozszyfrowała wszystkie słowa w zdaniu. Niektórzy mogą żyć z dala od natury, a niektórzy nie. Umiesz czytać. Już nigdy nie będzie to dla ciebie problem. Nie chodzi tylko o to, odpowiedziała niemal szeptem. Nie przypuszczałam, że słowa mogą znaczyć tak wiele i że zdanie może zawierać aż tyle treści. Uśmiechnął się. To bardzo dobre zdanie. Nie wszystkie znaczą aż tyle. Przez następne dni, siedząc na wygiętym, ocienionym konarze lub na zalanej słońcem plaży, Tate uczył Kie czytać słowa, które opowiadały o przelatujących nad ich głowami gęsiach i żurawiach. A co by się stało, gdyby nie było gęsiej muzyki? Zastanawiała się. Tate pomagał tacie, grywał z kolegami w baseball, a w przerwach kilka razy w tygodniu pojawiał się u Chi. Bez względu na to, czym się akurat zajmowała, pieleniem ogródka, karmieniem kurcząt czy poszukiwaniem muszli, zawsze nasłuchiwała pomruku silnika jego łodzi. Któregoś dnia, gdy czytali na plaży o tym, co sikorki jadają na lunch, spytała go: mieszkasz z rodzicami w Barkley Cove? Z tatą. Nie dopytywała, czy ma jeszcze jakichś innych krewnych. Pewnie jego mama też odeszła. Dziwne. Właściwie chciała dotknąć jego dłoni, lecz jej palce nie były w stanie tego zrobić. Zapamiętała więc tylko błękitne żyłki po wewnętrznej stronie jego nadgarstka, tak misterne jak te na skrzydełkach os. Siedząc wieczorami przy kuchennym stole, powtarzała to, co przerabiali w czasie lekcji, przy świetle lampy naftowej sączącym się przez okno i zalewającym nisko opadające gałęzie dębów. Panujące wokół, ciągnące się kilometrami ciemności rozświetlał tylko delikatny blask świetlików. Kia starannie zapisywała słowa i w nieskończoność je powtarzała. Tate powiedział, że te długie to zlepek krótszych, więc się ich nie bała i za jednym zamachem opanowała tak różne wyrazy, jak usiadł i czwartorzęd. Nic dotąd nie sprawiło jej takiej radości jak nauka czytania. Nie umiała tylko pojąć, dlaczego Tate zaproponował to komuś takiemu jak ona, dziewczynie z biednej białej hołoty, i przede wszystkim dlaczego przychodził na polanę i znosił jej te piękne pióra. Nie spytała go o to w obawie, że będzie o tym rozmyślał i się zniechęci. Wreszcie mogła oznaczyć swoje cenne znaleziska. Brała do ręki pióro, owada, muszlę lub kwiat, sprawdzała nazwy w książkach mamy i zapisywała je starannie na sklepowej torbie z szarego papieru. Jaka liczba następuje po 29? Spytała któregoś dnia tata. Spojrzał na nią. Wiedziała więcej niż ktokolwiek o pływach, gęsiach śnieżnych, orłach i gwiazdach, a nie potrafiła policzyć do 30. Nie okazał zdziwienia, żeby jej nie zawstydzać. Doskonale czytała spojrzenia. 30, rzucił obojętnie. Teraz pouczymy się podstaw rachowania. To proste. Przyniosę ci podręczniki. Kia wczytywała się we wszystko. W instrukcje gotowania kaszy na torebkach, notatki tata i bajki. Przez lata tylko udawała, że je czyta. Pewnego wieczoru z lekkim westchnieniem wzięła z półki stary egzemplarz Biblii. Usiadłszy przy stole, ostrożnie przerzuciła cienkie stronice, aż dotarła do tej, na której zapisane były dane całej rodziny. Jej imię umieszczono na samym dole, wraz z datą urodzin. Panna Catherine Daniel Clark, 10 października 1945 roku. Wędrując wzrokiem w górę listy, przeczytała imiona swojego rodzeństwa. Pan Jeremy Andrew Clark, 2 stycznia 1939 roku. Jeremy, powiedziała na głos. Jody, nigdy nie myślałam o tobie jako o panu Jeremim. Panna Amanda Margaret Clark, 17 maja 1937 roku. Kia przebiegła po wpisie palcami. Przeczytała go kilka razy. I dalej. Pan Napier Murphy Clark, 4 kwietnia 1936 roku. Merv, miałeś na imię Napier, wyszeptała.
Na samej górze najstarsza, panna Mary Helen Clark, 19 września 1934 roku. Kia znów przebiegła palcami po imionach i stanęły jej przed oczami ich twarze. Były rozmazane, lecz ujrzała ich wszystkich, jak siedzą przy stole, jedzą gulasz, podają sobie chleb, a nawet się śmieją. Wstydziła się, że zapomniała ich imiona. Teraz, gdy je odnalazła, już nigdy ich nie zapomni. Nad nazwiskami dzieci widniał napis: Pan Jackson Henry Clark poślubił pannę Julię Marię Jacques 12 czerwca 1933 roku. Kilka minut wpatrywała się w otwartą na stole Biblię. Oto jej rodzina. Upływ czasu sprawia, że dzieci nie znają swoich rodziców w młodości. Kia nigdy nie ujrzy przystojnego Jaka kroczącego za maszyście do dystrybutora napojów w Asheville na początku lat 30. XX wieku, przy którym wypatrzył Marię Jacques, piękność z czarnymi lokami i karmazynowymi ustami, przybyłą tu z wizytą z Nowego Orleanu. Przy koktajlu mlecznym wyjawił jej, że jego rodzice są właścicielami plantacji i że po skończeniu ogólniaka będzie studiował prawo, a potem zamieszka w rezydencji z kolumnadą. Niestety, kiedy wielki kryzys się pogłębił, bank zlicytował ziemię Clarków i ojciec wypisał Jaka ze szkoły. Przenieśli się do stojącej przy tej samej drodze małej sosnowej chaty, którą kiedyś, wcale nie tak dawno temu, zajmowali niewolnicy. Jake pracował na plantacji wraz z czarnymi, układając w stosy liście tytoniu. Kobiety nosiły tam ze sobą dzieci przytroczone szalami do pleców. Po 2 latach Jake odszedł stamtąd nocą bez słowa pożegnania. Zabrał ze sobą tyle najlepszych ubrań i rodzinnych skarbów, w tym złoty kieszonkowy zegarek po pradziadku oraz brylantowy naszyjnik babci, ile zdołał unieść. Ruszył autostopem do Nowego Orleanu i odnalazł Marię mieszkającą z rodzicami w eleganckim domu nad oceanem. Była potomkinią francuskiego przedsiębiorcy, właściciela fabryki obuwia. Jake zastawił swoją schedę w Lombardzie i zabawiał dziewczynę w najlepszych restauracjach z czerwonymi aksamitnymi storami. Obiecywał, że kupi jej tę rezydencję z kolumnadą. Gdy przykląkł przed nią pod magnolią, przyjęła jego oświadczyny. W 1933 roku wzięli skromny kościelny ślub w obecności jej milczących krewnych. Pieniądze szybko się skończyły, więc Jake przyjął posadę w fabryce obuwia teścia. Liczył, że obejmie kierownicze stanowisko, lecz pan Jacques, człowiek, którego niełatwo było nabrać, nalegał, by, jak każdy nowy pracownik, rozpoczął pracę na samym dole fabrycznej hierarchii. Jake zaczął od wycinania podeszew. Zamieszkali z Marią w niewielkiej oficynie, gdzie eleganckie meble z jej posagu sąsiadowały ze stołami i krzesłami z pchlich targów. Jake zapisał się do wieczorowego liceum, lecz najczęściej urywał się z zajęć, by grać w pokera. Cuchnąc whisky, wracał do żony coraz później. Ledwie po 3 tygodniach został usunięty z listy uczniów. Maria zaklinała go, żeby przestał pić i okazywał więcej entuzjazmu dla pracy, co zaowocuje szybkim awansem. Tymczasem na świat przychodziły dzieci, a Jake pił dalej. Między rokiem 1934 a 1940 urodziło się ich 4, a on awansował tylko raz. Wojna z Niemcami zrównała go z innymi. Przywdziawszy taki sam mundur jak pozostali żołnierze, mógł zapomnieć o wstydzie i znów obnosić się ze swoją dumą. Którejś nocy, gdy siedział w rozmiękłym okopie we Francji, ktoś krzyknął, że sierżant został ranny i leży 20 metrów dalej, obficie krwawiąc. Wszyscy oni byli jeszcze chłopcami, powinni siedzieć na ławce rezerwowych i podekscytowani dobrym zagraniem czekać, aż wejdą na boisko. Mimo to bez wahania rzucili się, żeby ratować rannego, wszyscy oprócz jednego. Jake skulił się przy ścianie, zbyt przerażony, by się ruszyć. Tuż za okopem wybuchł biało-żółtą łuną pocisk z moździerza i zmiażdżył mu kości w lewej nodze. Gdy pozostali doczołgali się tam z rannym sierżantem, uznali, że Jake oberwał, pomagając pozostałym ratować ich towarzysza. Okrzyknięto go bohaterem. Nikt nie znał prawdy, oprócz niego. Odznaczyli go, wypisali z wojska ze względu na stan zdrowia i odesłali do domu. Jake poprzysiągł sobie, że nie wróci do fabryki butów. Został w Nowym Orleanie tylko kilka dni. Maria milczała, gdy sprzedał jej piękne meble i srebra. Potem zapakował rodzinę do pociągu i przenieśli się do Karoliny Północnej. Jake dowiedział się od znajomego, że jego rodzice zmarli, dzięki czemu mógł zrealizować swój plan. Przekonał Marię, że zamieszkanie w chacie, którą zbudował jego ojciec, by wyprawiać się tu na ryby, pozwoli im zacząć wszystko od nowa. Nie będą musieli płacić czynszu, a on skończy szkołę. Kupił małą łódź rybacką w Barkley Cove i przewiózł nią przez rozlewiska rodzinę oraz cały dobytek, w tym parę eleganckich pudeł z kapeluszami. Gdy w końcu wpłynęli do laguny, gdzie w cieniu dębów przycupnęła kurza chatka z zardzewiałymi drucianymi moskitierami, Maria przytuliła najmłodsze z dzieci, Jodiego, i powstrzymała się od płaczu. Spokojna głowa, uspokajał ją tata.
Wmig ją wyrychtuje. Nigdy jednak nie wyremontował chaty ani nie skończył szkoły. Tuż po przyjeździe zajął się piciem i grą w pokera w barze Swamp Guinea, by zapomnieć o obrazach z okopu. Maria robiła, co mogła, by stworzyć im dom. Kupiła na wyprzedaży pościel, nasienniki i blaszaną wannę. Prała pod kranem na podwórku, rozplanowała warzywnik i postanowiła hodować kury. Niedługo po przyjeździe ubrała dzieci w odświętne stroje i wyprawiła się z nimi do Barkley Cove, żeby zapisać je do szkoły. Niestety, Jake drwił z edukacji i zwykle namawiał Murpha i Jodiego, by urywali się z lekcji i przynosili do domu wiewiórki lub ryby na kolację. Tylko raz zabrał Marię na rejs motorówką w świetle księżyca. Owocem tej wyprawy było ich ostatnie dziecko, córka Katrin Daniel, zwana później Kion, bo gdy pierwszy raz spytali, jak ma na imię, właśnie tak im się przedstawiła. Z rzadka, kiedy był trzeźwy, Jake znów marzył, żeby skończyć szkołę i zapewnić rodzinie lepsze życie, lecz wspomnienia z okopu zawsze powracały. Kiedyś pewny siebie, zarozumiały, przystojny i wysportowany, nie mógł zdzierżyć osoby, którą się stał, więc sięgał po flaszkę. Wcześniej nic w życiu nie przychodziło mu tak łatwo jak teraz awantury, picie i przeklinanie renegatów z mokradeł. Przekroczenie progu. 1960. Tego lata, kiedy Kia uczyła się czytać, któregoś dnia popłynęła do skoczka. Mam do ciebie sprawę, oznajmił. Byli tu tacy jedni, rozpytywali o ciebie. Tym razem spojrzała mu prosto w oczy. Kto? Czego chcieli? Zdaje się, że z inspekcji szkolnej. O różne rzeczy pytali. Czy tata mieszka w domu? Gdzie mama? Czy pojawisz się jesienią w szkole? I kiedy tu bywasz? O której godzinie? To interesowało ich najbardziej. I co im powiedziałeś? Robiłem, co mogłem, żeby ich zbyć. Powiedziałem, że z tatą w porządku, tyle że często wyprawia się na ryby. Roześmiał się, odchylając głowę. I że nigdy nie wiem, kiedy się ciebie spodziewać. Nic się nie bój, jeśli tu wrócą, spuszczę ich na drzewo. Dzięki. Napełniwszy bak, Kia wróciła do domu. Teraz musi się mieć na baczności. Może powinna znaleźć jakąś kryjówkę na mokradłach, póki tamci nie odpuszczą. Po południu, gdy przy brzegu zacumował Tate i kadłub jego łodzi delikatnie zaszorował po piasku, Kia spytała, możemy się spotykać gdzieś indziej, że nie tutaj? Miło cię widzieć. Powitał ją, wciąż siedząc przy sterze. No, to jak myślisz? Nie, że nie, tylko, a poza tym najpierw wypada się przywitać, a dopiero potem o coś pytać. Ty też mówisz czasami, że nie, odparła, niemal z uśmiechem. Jak jesteś z jakiejś dziury w Karolinie Północnej, to zawsze coś palniesz, ale trzeba się starać. Dzień dobry panu, rzuciła, dygając. Tate wyczuł w tym wyzwanie i kpinę. Możemy się spotykać gdzieś indziej, a nie tutaj? Pewnie tak. Czemu? Skoczek doniósł, że interesuje się mną opieka społeczna. Boję się, że wyciągną mnie jak leszcza i oddadzą do jakiejś rodziny zastępczej. No, to lepiej poszukajmy kryjówki tam, gdzie śpiewają raki, bo nie chciałbym być w skórze ludzi, którzy cię do siebie przyjmą. Tate uśmiechnął się promiennie. Gdzie śpiewają raki? Tak mówiła moja mama, zapuszczaj się jak najdalej. Tam, gdzie śpiewają raki, czyli w głąb lasu, tam, gdzie żyją dzikie zwierzęta. Masz jakiś pomysł? Kiedyś trafiłam w takie miejsce. Stoi tam rozpadająca się chata. Jeśli znasz drogę, możesz dotrzeć tam łódką. Ja wiem, jak dojść na piechotę. Dobra, wskakuj. Poprowadzisz mnie, a następnym razem dopłynę sam. Jeśli tam będę, usypię tu kopczyk z kamieni przy kłodzie do cumowania. Skinęła w stronę laguny. A jeśli będę tutaj, przyjdę, jak usłyszę warkot silnika twojej łódki. Popłynęli nieśpiesznie przez mokradła, potem, już na pełnym morzu, skręcili na południe, oddalając się od Barkley Cove. Kia kolebała się na dziobie, a wiatr wyciskał jej z oczu łzy, które ciekły po policzkach i łaskotały w uszy. Gdy dotarli do niewielkiej zatoczki, Kia pokierowała tata przez wąski słodkowodny strumień, cały obrośnięty jeżynami. Kilka razy zdawało się, że to ślepy zaułek, ale wówczas dziewczyna uspokajała swego towarzysza gestem ręki i dalej przedzierali się przez jeżyny. W końcu ich oczom ukazała się rozległa łąka, gdzie strumień mijał starą, jednoizbową, zawaloną z jednego końca chatę z bali. Niektóre nie wytrzymały próby czasu i teraz walały się wokół niczym bierki, a podtrzymywany tylko z jednej strony dach opadał jak przekrzywiony kapelusz. Tate wepchnął łódź w błotnistą ziemię. W milczeniu podeszli do drzwi. Wewnątrz panował mrok i cuchnęło szczurzą uryną. Mam nadzieję, że nie zamierzasz tu zamieszkać, bo to wszystko w każdej chwili może się zawalić. Tate poklepał ścianę. Wydawała się mocna. To tylko kryjówka. Zrobię zapas jedzenia na wypadek, gdybym miała zostać tu na dłużej. Tate spojrzał na nią, gdy ich wzrok oswoił się już z ciemnością. Nie pomyślałaś, że warto pójść do szkoły? Od tego się nie umiera, a wtedy może dadzą ci spokój. Pewnie już wiedzą, że zostałam sama.
Jeśli tam pójdę, dorwą mnie i umieszczą w rodzinie zastępczej. Zresztą jestem już za stara na szkołę. Miałabym iść do 1. klasy? Przeraziła się na myśl, że będzie siedziała na malutkim krzesełku z dzieciakami, które umieją literować wszystkie słowa i liczyć do 50. Masz zamiar do końca życia mieszkać samotnie na bagnach? Lepsze to niż rodzina zastępcza. Tata straszył, że nas tam odda, jeśli będziemy niegrzeczni. Mówił, że to okropni ludzie. Nieprawda, nie zawsze. W większości są mili i lubią dzieci. Czyli ty wolałbyś rodzinę zastępczą niż życie na bagnach? Spytała z ręką na biodrze, odchylając głowę. Tate przez chwilę milczał. Przywieź sobie koce i zapałki, bo może być zimno. I kilka puszek sardynek, one się nie psują. Tylko żadnego świeżego jedzenia, bo zwabi niedźwiedzie. Niech se wabi, nie ma takiego słowa. Już do końca lata Kia i Tate odbywali lekcje w tej zniszczonej chacie. Do połowy sierpnia przebrnęli przez almanach okręgu Sand. Choć Kia nie umiała przeczytać jeszcze wszystkich słów, z większością sobie radziła. Dowiedziała się od Aldo Leopolda, że terasy zalewowe to przedłużenia rzek, które, jeśli zechcą, mogą znów je zagarnąć, a każdy ich mieszkaniec jest zdany na ich łaskę. Dowiedziała się też, dokąd gęsi odlatują na zimę i co oznacza określenie gęsia muzyka. Czułe słowa autora, które brzmiały niemal jak wiersze, nauczyły ją, że gleba to kolebka życia i jedno z najcenniejszych bogactw ziemi. Że osuszanie bagien wywołuje suszę na wielkich połaciach sąsiadujących z nimi pól, przyczyniając się do wyginięcia różnych gatunków roślin i zwierząt, że niektóre ziarna leżą uśpione w wysuszonej ziemi przez dziesiątki lat, a gdy wreszcie powraca do niej woda, kiełkują i ukazują swoje prawdziwe oblicza. Takich cudów i prawd Kia nigdy nie poznałaby w szkole. Prawd, które powinni znać wszyscy, lecz które, choć oczywiste, pozostają tajemnicą tak jak te nasiona. Spotykali się w chacie z Bali kilka razy w tygodniu, choć Kia zwykle sypiała w domu bądź na plaży, z mewami. Musiała nazbierać drewna na podpałkę przed zimą i uczyniła z tego swój priorytet. Dźwigała je z bliska i z daleka i układała w schludny stosik między 2 sosnami. Rzepa w warzywniku ledwo wychynęła ponad nawłoć, a mimo to Kia miała więcej warzyw dla siebie i jeleni, niż potrzebowała. Zebrała ostatnie kabaczki i buraki i zmagazynowała je w chłodnym miejscu pod schodami. Przez cały czas nasłuchiwała, czy aby w piachu nie rzęzi jakieś auto, należące do ludzi, którzy będą chcieli ją stąd zabrać. Czasami, zmęczona swoją czujnością, szła do chaty z Bali i owinąwszy się kocem, zasypiała na klepisku. Zbierała małże i wędziła ryby w takich porach, żeby Tate mógł je zawozić do skoczka i przywozić jej towary ze sklepiku. Wszystko po to, żeby nie rzucać się w oczy. Pamiętasz, jak przeczytałaś swoje pierwsze zdanie i powiedziałaś, że słowa niosą w sobie wiele znaczeń? Pamiętam, a co? Dotyczy to zwłaszcza wierszy. Tam słowa nie służą tylko do opowiadania. Wywołują emocje, a czasami śmiech. Mama często czytała wiersze, ale żadnego nie pamiętam. Posłuchaj tego. Napisał go Edward Lear. Tate wyjął złożoną kopertę i zaczął czytać. Wtem tatuś długonogi i pan rozwiane ucho wbiegli w spienioną kipiel i okrzyk im z piersi gruchnął. Znaleźli bowiem łódeczkę o żaglach różowo-szarych i wyruszyli, pnąc fale, za morza ścielące się w dali. Te słowa mają taki sam rytm, jak fale uderzające o brzeg. Oceniła Kia z uśmiechem. Później rozpoczął się u niej etap pisania wierszy. Wymyślała je, pływając przez mokradła lub szukając muszli. Takie tam, głupie rymowanki. Wzleciała z gałęzi mama modrosójka. Też bym to zrobiła, gdybym miała piórka. Rozśmieszały ją i choć na chwilę pozwalały zapomnieć o samotności. Któregoś dnia, późnym popołudniem, kiedy czytała przy kuchennym stole, przypomniała sobie o tomiku poezji należącym do mamy. Szukała tak długo, aż wreszcie znalazła. Opleciony 2 sparciałymi gumkami, dawno stracił okładkę i był bardzo sfatygowany. Kia ostrożnie zdjęła gumki i wertowała kartki, wczytując się w notatki na marginesach. Na końcu była lista z numerami stron zawierających ulubione wiersze mamy. Najpierw Kia trafiła na ten autorstwa Jamesa Wrighta. Raptem samotny i zziębnięty. Patrzyłem na puste podwórze, tęskniąc za tym, by przytulić me dziecię, rozgadane dziecię, roześmiane, szalone, nieposkromione. Drzewa i słońce odeszły, wszystko odeszło, prócz nas. Jego matka nuciła w tym domu, czekała z gorącą kolacją i kochała nas, Bóg jeden wie jak, a teraz ziemia nagle pociemniała. Potem Kia przeczytała ten wiersz Golueya Kinela. Kochałem, wypowiadałem wszystkie swe myśli słowami najczulszymi, jakie znałem. A teraz, ulżyło mi, że już po wszystkim, bo pod koniec czułem tylko żałość dla niegasnącej żądzy życia. Żegnaj. Kia dotykała tych słów palcami, jakby były przesłaniem, jakby mama celowo je zaznaczyła, by ona przeczytała je w przyćmionym świetle lampy naftowej i zrozumiała. Nie było to nic wielkiego, nie był to odręczny list wetknięty do szuflady ze skarpetkami, ale zawsze coś.
Kia czuła, że w tych słowach kryje się jakaś wewnętrzna moc, lecz nie potrafiła jej jeszcze uwolnić. Jeśli kiedyś zostanie poetką, odszyfruje to przesłanie. Odkąd we wrześniu Tate rozpoczął naukę w ostatniej klasie liceum, nie mógł odwiedzać Chi tak często jak do tej pory, ale gdy już się zjawiał, zawsze przywoził jej szkolne podręczniki. Nie wspomniał ani słowem, że te do biologii mogą być dla niej zbyt zaawansowane, dlatego z mozołem przedzierała się przez kolejne rozdziały. Zawierały wiedzę, którą w normalnych warunkach musiałaby posiąść w ciągu 4 lat. Nie przejmuj się, uspokajał ją Tate. Z każdą ponowną lekturą będziesz rozumieć coraz więcej. I rzeczywiście tak było. Gdy dnie stały się krótsze, znów spotykali się u niej, bo nie wystarczyłoby im czasu na dopłynięcie do chaty z Bali. Lekcje zawsze odbywały się na dworze, lecz gdy pewnego ranka powiał wściekły wiatr, Kia napaliła pod kuchnią. Odkąd zniknął tata, czyli od ponad 4 lat, nikt nie przestąpił progu ich chaty. To, że Kia kogoś tam zaprosi, wydawało się jej nie do pomyślenia. Jedynym wyjątkiem był Tate. Chcesz posiedzieć przy piecu w kuchni? Spytała, kiedy już wyciągnął łódź na brzeg laguny. Chętnie, odpowiedział, starając się nie okazać zaskoczenia. Gdy przestąpił próg, prawie przez 20 minut zachwycał się jej kolekcją piór, muszli, kości i gniazd. Kiedy wreszcie usiedli przy stole, Kia przysunęła krzesło tak, by być jak najbliżej niego. Ich ramiona i łokcie niemal się stykały. Na co dzień Tate był bardzo zajęty, pomagając ojcu, więc czas dłużył się czy niemiłosiernie. Kiedyś, późnym wieczorem, pierwszy raz sięgnęła na półkę po powieść. Rebekę Daphne du Maurier i przeczytała o miłości. Po jakimś czasie odłożyła ją i podeszła do szafy. Włożyła letnią sukienkę mamy i wirowała przed lustrem. Zarzucała włosami, kręciła biodrami i wyobrażała sobie, że Tate prosi ją do tańca i kładzie dłoń na jej plecach. Jakby była panią de Winter. Nagle się zatrzymała i zgięta w pół zaczęła chichotać. A potem stanęła w bezruchu. Chodź tu, moje dziecko, rzuciła śpiewnie Mabel któregoś popołudnia. Mam dla ciebie rzeczy. Zwykle to Skoczek przywoził pudła dla Chi, a gdy zjawiała się Mabel, najczęściej miała ze sobą coś wyjątkowego. No, śmiało, zabieraj. Naleję ci benzyny. Zachęcił ją Skoczek i Kia wskoczyła na pomost. Spójrz no tylko. Mabel przyłożyła brzoskwiniową sukienkę z kwiecistym wzorem pod szyfonowym wierzchem, najpiękniejszą, jaką Kia kiedykolwiek widziała, jeszcze ładniejszą niż letnia sukienka mamy. W sam raz dla takiej księżniczki jak ty, dodała Mabel, przytrzymując ją Chi pod szyją. Ta dotknęła sukienki i się uśmiechnęła. Później Mabel, stanąwszy tyłem do męża, pochyliła się z pewnym wysiłkiem i wyjęła z pudła biały stanik. Kia pokryła się rumieńcem. Nie wstydź się, skarbie. Teraz już ci się przyda. A gdybyś chciała ze mną o czymś porozmawiać, o czymkolwiek, czego nie rozumiesz, daj mi znać, jasne? Tak, dziękuję. Kia upchnęła stanik na dnie pudła pod dżinsami, koszulkami, torebką groszku czarne oczko i słoikiem z drylowanymi brzoskwiniami. Parę tygodni później, kołysząc się na falach i obserwując żerujące nad wodą pelikany, Kia poczuła nagły skurcz w żołądku. Nigdy nie cierpiała na chorobę morską, zresztą ten ból był inny niż wszystkie. Podpłynęła do Point Beach i usiadła na plaży. Ból stawał się coraz bardziej dotkliwy. Kia jęknęła, na jej twarzy pojawił się grymas. Pewnie mam biegunkę, pomyślała. Nagle usłyszała warkot silnika motorówki i zobaczyła tnącą falę łódź tata. Gdy tylko ją dostrzegł, skręcił w stronę plaży. Kia zakleła jak jej ojciec. Zawsze cieszyła się na widok tata, ale nie tym razem, bo być może za chwilę będzie musiała w te pędy biec do lasu. Tymczasem on wyciągnął motorówkę na piasek obok jej łodzi i usiadł. Cześć, co porabiasz? Właśnie do ciebie płynąłem. Tate, miło cię widzieć. Chciała, żeby to zabrzmiało zwyczajnie, lecz żołądek nie dawał jej spokoju. Co ci jest? Spytał. W jakim sensie? Marnie wyglądasz. Co się dzieje? Chyba jestem chora. Okropnie boli mnie brzuch. Tate spojrzał w morze i pogrzebał palcem w piasku. Może lepiej już idź, powiedziała Kia i spuściła głowę. Może jednak zostanę, póki nie dojdziesz do siebie. Pewnie sama nie dopłyniesz do domu? Muszę pójść do lasu. Zaraz zwymiotuję. Możliwe, ale po tym i tak ci nie przejdzie. Jak to? Przecież nie wiesz, co mi jest. Boli cię inaczej niż zwykle? Tak. Masz prawie 15 lat? Tak, ale co to ma do rzeczy? Tate przez chwilę milczał. Wepchnął stopy głębiej w piach. Odwróciwszy wzrok, w końcu powiedział, może to ta rzecz, którą mają dziewczyny w twoim wieku. Pamiętasz, kilka miesięcy temu przyniosłem ci taką ulotkę. Razem z podręcznikami do biologii. Rzucił jej krótkie spojrzenie i zmieszany znów odwrócił wzrok. Kia spuściła oczy i okryła się rumieńcem. Faktycznie, nie mogła o tym porozmawiać z mamą, ale opisano to w ulotce, którą jej przywiózł. Teraz przyszła pora na nią, by stać się kobietą, i dzieje się to na plaży, na oczach tego chłopaka. Poczuła przypływ wstydu i paniki.
Co powinna zrobić? Właściwie co się stanie? Ile będzie tej krwi? Wyobraziła sobie, jak wsiąka w piasek. Nie odezwała się. Ból był coraz silniejszy. Zdołasz dotrzeć do domu? Spytał, wciąż na nią nie patrząc. Chyba tak. Wszystko będzie dobrze. Każda dziewczyna przez to przechodzi. Wracaj do domu. Popłynę za tobą, żeby mieć pewność, że nic ci się nie stanie. Nie musisz. Już ty się o mnie nie martw. No już, ruszaj. Wstał i podszedł do swojej łódki. Odpalił silnik, odpłynął i czekał dość daleko od brzegu, póki nie skierowała swojej motorówki we właściwą odnogę rozlewiska. Z daleka wydawał się tylko plamką na oceanie. Podążał za nią, póki nie dotarła do laguny. Stanąwszy na brzegu ze spuszczoną głową, pomachała do niego, unikając spojrzeń. Tak jak w wielu innych sytuacjach, tak i teraz uznała, że poradzi sobie sama. Mimo to o świcie, gdy na niebie pojawiło się otulone gęstą mgłą blade słońce, postanowiła, że popłynie do skoczka. Zbliżywszy się do pomostu, wypatrywała Mabel, choć wiedziała, że szansa, iż ją tam zastanie, jest mała. I rzeczywiście, tylko skoczek wyszedł jej na spotkanie. Cześć, chcesz zatankować? Nie wysiadając z łodzi, Kia odpowiedziała, muszę porozmawiać z Mabel. Bardzo mi przykro, moje dziecko, ale dzisiaj jej tu nie ma. Może ja ci pomogę? Spuściwszy głowę, Kia nalegała. Muszę koniecznie się z nią spotkać, jak najszybciej. No cóż, skoczek rozejrzał się po niewielkiej zatoce, by mieć pewność, że żadna łódź nie kieruje się w tę stronę. Wszyscy chętni do tankowania, o każdej porze dnia i nocy, nawet w święta Bożego Narodzenia, mogli liczyć, że go tu zastaną. Od 50 lat bywał tu codziennie, oprócz dnia, kiedy zmarł ich aniołek, maleńka Daisy. Nie mógł opuścić swojego posterunku. Poczekaj tu, skoczę na drogę i poproszę jakieś dzieciaki, żeby ją tu ściągnęły. Gdyby ktoś przypłynął, powiedz, że zaraz wrócę. Dobrze, dziękuję. Przebiegł po pomoście i zniknął, a Kia czekała, co kilka chwil zerkając na zatokę w obawie, że zaraz przypłynie jakaś łódka. Na szczęście skoczek szybko wrócił z wiadomością, że wysłał już jakieś dzieci po Mabel i że potrwa to sekundkę, zanim się tu zjawi. Potem zabrał się do wykładania tytoniu do rzucia z pudeł na półki i krzątał się w swoim sklepiku. Kia pozostała w łodzi. W końcu nadbiegła Mabel z papierową torbą w ręce. Pomost tak trząsł się pod jej ciężarem, jakby przesuwano po nim fortepian. Nie powitała jej jak zawsze jowialnie, lecz stanęła nad łódką i cichym głosem spytała, dzień dobry, Q. O co chodzi, dziecko? Co się stało, słonko? Spuściwszy głowę jeszcze niżej, Kia bąknęła coś, czego Mabel nie była w stanie dosłyszeć. Wysiądziesz z łódki, czy ja mam do niej wskoczyć? Kia nie odpowiedziała, więc ważąca prawie 100 kg Mabel stanęła najpierw jedną, a potem dwiema nogami na dnie niewielkiej motorówki, która zaprotestowała, obijając się o pomost. Kobieta usadowiła się na środkowej ławce twarzą do siedzącej na rufie Chi. No, moje dziecko, powiedz, w czym rzecz? Pochyliły ku sobie głowy i Kia coś wyszeptała. Mabel przytuliła ją do swej okazałej piersi i długo kołysała. Z początku Kia siedziała sztywno, nie nawykła do takiej serdeczności, lecz Mabel bynajmniej to nie zraziło. W końcu ciało dziewczyny zwiotczało i zatopiło się w ramionach pocieszycielki. Po jakimś czasie Mabel pochyliła się i otworzyła szarą papierową torbę. Domyśliłam się, o co chodzi, dlatego coś ci przyniosłam. To powiedziawszy, wyjaśniła Chi, co powinna zrobić. To żaden wstyd ani klątwa, jak niektórzy mówią. To początek wszelkiego życia, które może zaistnieć tylko dzięki kobiecie. Właśnie się nią stałaś, dziecinko. Gdy nazajutrz po południu Kia usłyszała warkot motorówki tata, ukryła się w gęstych jeżynach i obserwowała go. Może i było to dziwaczne, ale przecież wiedział o najintymniejszym przeżyciu, jakiego kiedykolwiek doświadczyła. Spłoniła się, kiedy o tym pomyślała i zamierzała pozostać w ukryciu, póki Tate nie odpłynie. Dobiwszy do brzegu laguny, Tate wysiadł z łodzi z białym pudełkiem przewiązanym sznurkiem. Kia, gdzie jesteś? Zawołał. Przywiozłem ci babeczki z cukierni Parkera. Kia nie jadła babeczek od wielu lat. Tate zabrał z łódki jeszcze jakieś książki, więc w końcu wychynęła z krzaków. Tu jesteś, spójrz. Otworzył pudełko. Były w nim równiutko ułożone, małe, może 2-centymetrowe ciasteczka polane lukrem waniliowym z maleńkimi różyczkami na wierzchu. Śmiało, częstuj się. Kia wzięła babeczkę i nadgryzła ją, nie patrząc na tata, po czym wsadziła ją w całości do buzi i oblizała palce. Proszę, zjedz, ile chcesz. Położył pudełko obok dębu. No, to zaczynamy. Przywiozłem ci nową książkę. I tak to się odbyło. Wrócili do nauki, nie zająknąwszy się ani słowem na tamten drugi, krępujący temat. Nadciągała jesień. Wiecznie zielone rośliny nie zwróciły na to uwagi, w przeciwieństwie do platanów, które pyszniły się tysiącami złocistych liści na tle szarego jak łupek nieba. Któregoś popołudnia, po lekcji, gdy Tate zwlekał z powrotem do domu,
Przysiedli razem na pniu w lesie i Kia wreszcie zadała pytanie, które chciała mu zadać od wielu miesięcy. Tate, jestem ci wdzięczna za to, że mnie uczysz i za te wszystkie prezenty, ale dlaczego to robisz? Nie masz dziewczyny? Nie, miałem, ale już nie mam. Lubię tu przyjeżdżać, żeby pobyć w ciszy i podoba mi się to, że interesują cię mokradła. Dla większości ludzi liczy się tylko to, że mogą tu wędkować. Traktują je jak ugór, który trzeba osuszyć i zagospodarować. Nie rozumieją, że dla przeważającej liczby stworzeń, w tym dla tych, które stanowią ich pożywienie, mokradła są niezbędne. Nie wspomniał, że było mu żal, że jest taka samotna, że wie, jak przez lata traktowały ją inne dzieci, a mieszkańcy Barkley Cove nazywali dziewczyną z bagien i opowiadali o niej niestworzone rzeczy. Zakradanie się do jej chaty i zabawy w berka w ciemnym lesie były okoliczną tradycją, a dla chłopców czymś w rodzaju inicjacji. Jakie wystawiało im to świadectwo? Niektórzy już się zakładali, który pierwszy zerwie jej wisienkę. Tata jednocześnie irytowało to i martwiło. Jednak nie był to główny powód, dla którego zostawiał jej w lesie pióra, a teraz często ją odwiedzał. Żywił do niej silne uczucia, coś pomiędzy czułym przywiązaniem do nieżyjącej siostry i płomienną miłością do niej jako do dziewczyny. Sam nie bardzo umiał się w tym połapać, lecz nigdy przedtem niczego nie odczuwał z taką intensywnością. Były to emocje równie bolesne, co miłe sercu. Wetknąwszy źdźbło trawy w dziurkę mrowiska, Kia wreszcie spytała, gdzie jest twoja mama? Lekka bryza zaszeleściła liśćmi drzew. Tate milczał. Nie musisz mówić, jak nie chcesz. Jeśli nie chcesz. Nie musisz mówić, jeśli nie chcesz. Moja mama i młodsza siostra zginęły w wypadku samochodowym w Asheville. Siostra miała na imię Karian. Współczuję ci. Twoja mama na pewno była bardzo miła i ładna. Obie takie były. Odparł Tate, wpatrzony w ziemię między swoje kolana. Nigdy o tym nie mówiłem. Nikomu. Ja też, pomyślała Kia, a na głos powiedziała, moja któregoś dnia wyszła z domu i nie wróciła. Łanie zawsze wracają do swoich młodych. Tobie przynajmniej została nadzieja. Moja mama już na pewno nie wróci. Zamilkli, a potem znów odezwał się Tate. Myślę, że... Tu jednak urwał i spuścił wzrok. Kia spojrzała na niego, ale on bez słowa wpatrywał się w ziemię. Myślisz, że co? Mnie wszystko możesz powiedzieć. Ale Tate wciąż milczał. Wiedziała, że musi być cierpliwa, więc go nie pośpieszała. Wreszcie wyszeptał. Myślę, że pojechały do Asheville, żeby kupić mi prezent na urodziny. Marzyłem o takim jednym rowerze, musiałem go mieć. W Western Auto ich nie było, więc pewnie pojechały do Asheville, żeby mi go kupić. Ale to, że miały wypadek, to nie twoja wina. Wiem, a mimo to mam wyrzuty sumienia. Teraz już nawet nie pamiętam, jaki to był rower. Przysunęła się do niego, ale go nie dotknęła. Czuła jednak, jakby ich ramiona były niemal połączone. Zastanawiała się, czy on też to czuje. Chciała się przysunąć jeszcze bliżej, żeby delikatnie się o niego otrzeć, żeby go dotknąć. Była ciekawa, czy to zauważy. I właśnie w tym momencie wzmógł się wiatr, a tysiące żółtych liści platanów oderwało się od gałęzi i poszybowało w górę. Jesienne liście nie opadają, tylko lecą. Nie śpieszą się, zwlekają, bo to ich jedyna szansa, by wzbić się ku niebu. Wirowały, trzepotały i wzlatywały na wietrze, odbijając promienie słońca. Tate zerwał się z kłody i zawołał. Zobaczmy, ile liści złapiesz, nim opadną. Kia wyskoczyła w górę i razem pląsali w deszczu opadających liści, łapiąc je rozpostartymi rękoma, nim dotknęły ziemi. Tate rzucił się ze śmiechem po jeden, który już prawie leżał u jego stóp, złapał go i przeturlał się, po czym wzniósł go w geście triumfu. Kia rozpostarła ramiona i oddała te, które złapała, wiatrowi. Gdy biegła wśród nich, lgnęły do jej włosów niczym złoto. A potem, kiedy zrobiła obrót i wpadła na tata, zamarli w tej pozie, patrząc sobie w oczy. Już się nie śmiali. Tate chwycił jej ramiona, zawahał się, po czym pocałował ją w usta w deszczu spadających, tańczących wokół nich liści, cichych jak płatki śniegu. Kia nie wiedziała, co to pocałunek. Jej głowa i usta pozostały sztywne. Gdy się rozdzielili i na siebie spojrzeli, kombinowali, skąd im się to wzięło i co dalej. Tate delikatnie strącił liść, który opadł na jej włosy. Serce Chi biło jak oszalałe. Żadna z niewydarzonych miłości, jakie przytrafiały się w jej rodzinie, nie była taka jak ta. Odtąd będę twoją dziewczyną? Uśmiechnął się. A chciałabyś? Tak, chyba jesteś jeszcze za młoda. Ale znam się na piórach. Założę się, że inne nie mają o tym pojęcia. No dobra, znów ją pocałował. Tym razem odchyliła głowę, a jej usta stały się miękkie. Pierwszy raz w życiu zaznała pełni szczęścia. Białe czółno. 1960. Odtąd każde nowe słowo rozpoczynało się od chichotu, a każde zdanie od igraszek. Tate chwytał ją nagle i oboje się przewracali, trochę jak dzieci, a trochę nie, po czym turlali się w kępkach czerwonego jesienią szczawiu.
Bądź chociaż przez chwilę poważna. Tabliczki mnożenia można się nauczyć wyłącznie na pamięć. Napisał na piasku. 12 razy 12 równe 144. Ale Kia przebiegła obok i zanurkowała w fale. Odbiła się od dna, a potem płynęła dalej, aż podążył za nią do miejsca, gdzie tafle wody barwiło szaro-niebieskie światło, podkreślając zarys ich sylwetek, gładkich jak te morświnów. Później, słoni i zapiaszczeni, turlali się po plaży, spleceni ze sobą, jakby byli jednym. Następnego dnia Tate przypłynął do laguny po południu, lecz po przybiciu do brzegu pozostał w łodzi. U jego stóp stał koszyk przykryty biało-czerwoną, kraciastą serwetą. Co to? Co mi przywiozłeś? Niespodzianka. No już, wskakuj. Ruszyli przez leniwe odnogi mokradeł do oceanu, gdzie skierowali się na południe, do niewielkiej zatoczki w kształcie półksiężyca. Rozłożywszy koc na piasku, Tate ustawił na nim koszyk i kiedy usiedli, zsunął serwetę. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, powiedział. Skończyłaś 15 lat. W koszyku znajdował się dwuwarstwowy tort wysoki jak pudło na kapelusz, przyozdobiony różowymi muszelkami z lukru z jej imieniem na wierzchu. Otaczały go prezenty owinięte w kolorowy papier z przyklejonymi kokardkami. Kia była tak oszołomiona, że aż otworzyła usta. Odkąd odeszła mama, nikt nie składał jej życzeń w urodziny. Jeszcze nigdy nie dostała tortu z cukierni ze swoim imieniem ani prezentów opakowanych w zdobny papier ze wstążeczkami. Skąd wiesz, że mam dziś urodziny? Kia nie miała kalendarza ani pojęcia, że wypadają tego dnia. Z waszej Biblii. Zaklinała go, żeby nie rozciął nożem jej imienia, kiedy kroił tort i nakładał 2 wielkie kawałki na talerze. Patrząc sobie w oczy, odłamywali go po trochu, wkładali do buzi, głośno mlaskali, oblizywali palce i śmiali się umorusani lukrem. Jedli ten tort tak, jak należy, tak jak wszyscy chcieliby jeść tort. Rozpakujesz prezenty? Spytał Tate z uśmiechem. Pierwszy. Małe szkło powiększające, żebyś dostrzegła wszystkie detale skrzydeł owadów. Drugi. Srebrzysta plastikowa spinka przyozdobiona mewą z kryształu górskiego, do włosów. Tate niezdarnie uwolnił parę kosmyków zza jej ucha i je spiął. Kia dotknęła spinki. Piękniejsza niż ta mamy. Ostatni prezent był w nieco większym pudełku. Kia znalazła w nim 10 słoiczków farb olejnych, pojemniczki z akwarelami i pędzle w różnym rozmiarze, żebyś mogła malować obrazy. Uważnie przyjrzała się wszystkim kolorom i pędzlom. W razie czego przywiozę ci więcej. Nawet Blade Ramy z Sea Oaks. Pochyliła głowę. Dziękuję, Tate. Powoli, powolutku, poinstruował syna Skapper. Tate, w otoczeniu sieci rybackich, szmat uwalanych smarem i przechadzających się pelikanów uruchamiał kabestan. Dziób Cherry Pie podskoczył na helingu, zadrżał i nasunął się na podwodne szyny w stoczni remontowej Pita, która mieściła się na koślawym pomoście i w przerdzewiałym hangarze dla łodzi i dysponowała jedyną wyciągarką w Barkley Cove. Dobra, w porządku, zaskoczył. Wyciągaj. Tate zwiększył moc i kuter wczołgał się po szynach do suchego doku. Zabezpieczyli go linami i zeskrobywali plamiste pąkl z kadłuba przy akompaniamencie dobywających się z głośnika gramofonu arii wyśpiewywanych krystalicznym głosem przez Milizę Cories. Najpierw zamierzali nałożyć podkład, a dopiero potem, jak co roku, warstwę czerwonej farby. Kolor wybrała matka tata i Skapper w życiu by go nie zmienił. Od czasu do czasu odrywał się od skrobania, by wykonać swymi potężnymi ramionami kilka dyrygenckich ruchów. Co prawda teraz, na początku zimy, Tate dostawał od ojca normalną stawkę za pracę, którą wykonywał po lekcjach i w weekendy, ale nie mógł już tak często odwiedzać Chi. Nie wspomniał o tym Skapperowi, w ogóle mu o niej nie powiedział. Zbijali pąkl aż do zmroku, kiedy nawet Skappera rozbolały ręce. Nie chce mi się gotować, tobie pewnie też. Zjemy w barze. Kiwnąwszy na powitanie wszystkim gościom, bo Skapper i Tate znali tu wszystkich, usiedli przy stoliku w kącie sali. Obaj zamówili danie dnia, stek z piersi kurczaka, tudzą ziemniaki z sosem, rzepę i sałatkę kolesław. Do tego pieczywo i placek z orzechami pekan i lodami. Przy sąsiednim stoliku 4-osobowa rodzina chwyciła się za ręce i spuściła głowy, gdy ojciec wypowiadał słowa dziękczynienia. Kiedy padło amen, przesłali sobie całusy, uścisnęli dłonie i puścili w obieg koszyk z chlebem kukurydzianym. Synku, wiem, że przez tę pracę zaniedbujesz inne sprawy, rzucił Skapper. Jesienią nie poszedłeś na szkolną potańcówkę, a nie chcę, żeby cię omijały takie rzeczy, bo to przecież już ostatnia klasa. Wkrótce duża impreza pod namiotem. Zaprosisz tam jakąś dziewczynę? Nie, nie wiem, czy pójdę. Nie ma takiej, którą chciałbym zaprosić. W szkole nie ma ani jednej takiej? Nie. No cóż, Skapper odchylił się na krześle, kiedy kelnerka stawiała przed nim jedzenie. Dzięki, Betty. Nałożyłaś nam od serca. Betty obeszła stolik i postawiła przed tatem jeszcze większą porcję.
Jedzcie na zdrowie. Dokładki dania dnia gratis. Uśmiechnęła się do tata i ruszyła do kuchni, jeszcze bardziej kołysząc biodrami. Moje szkolne koleżanki to kretynki. Gadają wyłącznie o fryzurach i szpilkach. Jak to dziewczyny. Czasami trzeba brać, co dają. Może, synku, nie słucham plotek. Nigdy nie słuchałem, ale w miasteczku aż huczy, że ponoć kręcisz się koło tej dziewczyny z mokradeł. Tate uniósł ręce. Zaczekaj, poprosił Skaper. Nie wierzę w to, co o niej wygadują. Pewnie jest miła, ale bądź ostrożny. Nie śpiesz się z płodzeniem dzieci. Rozumiemy się? Najpierw mówisz, że nie wierzysz w to, co o niej wygadują, a potem, żebym nie śpieszył się z płodzeniem dzieci. Syknął Tate. Czyli jednak wierzysz, ale coś ci powiem. Ona nie z tych, jest bardziej niewinna niż te, z którymi chciałbyś mnie wysłać na tańce. Miasteczkowe dziewuchy są jak wataha wader, byle dopaść zdobycz. Owszem, spotykam się z Kią. Wiesz dlaczego? Uczę ją czytać, bo tutejsi mieszkańcy są tak wredni, że przez nich nie mogła chodzić do szkoły. W porządku, to bardzo szlachetne, ale zrozum, że ojciec musi uświadamiać syna w takich sprawach. Może nie jest to przyjemny temat, ale rodzice powinni przestrzegać swoje dzieci. Od tego jestem, więc się nie wkurzaj. Wiem, mruknął Tate, smarując bułkę masłem. Był wkurzony. Dobra, poprośmy o dokładkę, a potem placek z orzechami. Kiedy placek pojawił się już na stole, Skaper ponownie podjął temat. Skoro już rozmawiamy szczerze, to chcę ci powiedzieć coś jeszcze. Tate przewrócił oczami. Chcę, żebyś wiedział, że jestem z ciebie dumny. Sam z siebie interesujesz się mokradłami, świetnie się uczysz, złożyłeś papiery na biologię i cię przyjęli. Zwykle nie lubię gadać o takich rzeczach, ale naprawdę jestem z ciebie dumny. Gra, już w domu, w swoim pokoju, Tate zadeklamował fragment swojego ulubionego wiersza. Och, kiedyż ujrzę mroczne jezioro i białe czółno mej lubiej? Kiedy tylko nadarzyła się okazja i nie musiał pracować, odwiedzał Kie, lecz zwykle na krótko. Czasami płynął 40 minut, żeby przez 10 spacerować z nią po plaży, trzymając ją za rękę. Ciągle się całowali, nie chcieli stracić ani chwili. A potem Tate musiał wracać, chociaż pragnął dotknąć jej piersi, zabiłby, by móc choć na nie spojrzeć. Leżąc nocą, rozmyślał o jej udach, o tym, jakie muszą być miękkie i jędrne. Wyobrażając sobie, co jest wyżej, miotał się w pościeli. Ale była taka młoda i nieśmiała. Gdyby popełnił jakiś błąd, mógłby ją skrzywdzić jeszcze bardziej niż chłopcy, którzy prześcigali się w opowieściach, jak to ją przelecą. Pragnienie, by ją chronić, było równie silne jak to drugie. Czasami, zawsze kiedy się do niej wyprawiał, zabierał podręczniki lub książki z biblioteki, zwłaszcza te o zwierzętach żyjących na bagnach i poświęcone biologii. Postępy, jakie robiła, były zadziwiające. Teraz mogła już przeczytać wszystko, a skoro tak, to mogła się wszystkiego nauczyć. Zależało to od niej. Jeszcze nikt nie wykorzystał możliwości mózgu do końca, tłumaczył jej. Jesteśmy jak żyrafa, która nie używa swojej długiej szyi, żeby dosięgnąć najwyżej rosnących liści. Kia spędzała długie godziny przy lampie naftowej, czytając o tym, jak rośliny i zwierzęta z czasem ulegają przemianom, by przystosować się do zmiennych warunków panujących na Ziemi, jak niektóre komórki dzielą się i przekształcają w płuca lub serca, a inne pozostają komórkami macierzystymi na wypadek, gdyby organizm potrzebował ich później. Ptaki zwykle śpiewają o świcie, bo wtedy jest chłodno i wilgotne poranne powietrze niesie ich trele i zawarte w nich sygnały dużo dalej. Kia od urodzenia obserwowała te zjawiska, więc bez trudu pojmowała mechanizmy natury i próbowała znaleźć w nich odpowiedź na pytanie, dlaczego matka zostawia swoje młode. Któregoś dnia, kiedy było już zimno, długo po tym, jak platany straciły liście, Tate wysiadł z łódki z prezentem zapakowanym w czerwono-zielony papier. Ja nic dla ciebie nie mam, zafrasowała się Kia, kiedy wręczył jej pakunek. Nie wiedziałam, że dziś gwiazdka. Coś ty, jaka gwiazdka? Skłamał z uśmiechem. Daj spokój, to nic wielkiego. Kia ostrożnie rozpakowała prezent. Okazało się, że to używany słownik Webstera. Och, Tate, dziękuję. Zajrzyj do środka, nalegał. W części z hasłami na literę P znalazła pióro pelikana, między 2 stronami z hasłami na N, nie zapominajki, a w sekcji z hasłami na G, ususzony grzyb. Tate upchnął tam tyle skarbów, że słownik ledwo się domykał. Postaram się przypłynąć tuż po świętach. Może przywiozę ci pieczonego indyka. Pocałował ją na pożegnanie. Kiedy odpłynął, Kia głośno zakleła. Odkąd odeszła mama, wreszcie miała okazję obdarować kogoś, kogo kocha, i ją zmarnowała. Kilka dni później, drżąc z zimna w brzoskwiniowej szyfonowej sukience bez rękawów, czekała na niego na brzegu laguny. Drepcząc nerwowo, tuliła do piersi prezent, kępkę piórek z głowy samca kardynała, który zapakowała w papier z prezentów od niego.
Gdy tylko wysiadł z łódki, wcisnęła mu go w dłoń i nalegała, by natychmiast go obejrzał. Dzięki, Q, takich nie miałem. Była uszczęśliwiona. Lepiej wejdźmy do domu. Musiałaś zmarznąć w tej sukieneczce. W chacie było ciepło, bo napaliła pod kuchnią, ale Tate nalegał, żeby przebrała się w dżinsy i sweter. Podgrzali jedzenie, które przywiózł: indyka, zapiekankę z chlebem kukurydzianym, sos żurawinowy, zapiekankę z patatami i placek z dynią. Wszystko, co zostało ze świątecznej kolacji, na którą wybrał się z ojcem do baru. Kia upiekła jeszcze ciasteczka. Zjedli przy stole w kuchni, który przystroiła gałązkami ostrokrzewu i muszelkami. Pozmywam, powiedziała, przelewając do miski zagotowany na piecu wrzątek. Pomogę ci. Stanął za nią i oplótł rękami. Odchyliła głowę i przymknęła oczy. Wsunął palce pod jej sweter i powoli przejechał po gładkim brzuchu ku piersiom. Jak zwykle była bez stanika. Pieścił jej sutki. Mimo że tam się zatrzymał, poczuła biegnący w dół dreszcz, jakby przesunął dłonie między jej uda. Ogarnął ją głód, który musiała natychmiast zaspokoić, ale nie wiedziała, co z tym dalej zrobić ani co powiedzieć, więc się odsunęła. W porządku, rzucił i tylko ją tulił. Oboje dyszeli. Słońce, wciąż nieśmiałe i pokorne wobec zimy, wyglądało czasami zza chmur w dni przesycone porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. Nieoczekiwanie któregoś popołudnia zjawiła się wiosna i została już na dobre. Zrobiło się cieplej, a niebo lśniło jak wypolerowane. Kia przemawiała cicho do tata, gdy szli porośniętym trawą brzegiem głębokiego strumienia, nad którym zwieszały się gałęzie wysokich ambrowców. Tate nagle chwycił ją za rękę i uciszył. Podążyła za jego wzrokiem i zobaczyła 15-centymetrową ropuchę, która przycupnęła nad wodą. Widok niby zwyczajny, tyle że ta była całkowicie biała. Kia i Tate uśmiechnęli się i obserwowali ją, póki jednym susem nie wskoczyła do wody. W milczeniu wycofali się o jakieś 5 metrów w zarośla. Kia zakryła usta dłońmi i zachichotała, po czym odskoczyła od tata z wdziękiem, jak dziewczynka, choć już nią nie była. Tate przypatrywał się jej przez chwilę, zapomniawszy o żabie. Jego spojrzenie kazało się Chi zatrzymać pod rosłym dębem. Chwycił ją za ramiona i pchnął na jego pień. Przytrzymując jej ręce, całował ją i napierał na jej krocze. Od gwiazdki całowali się i poznawali swoje ciała. Powoli, nie tak jak teraz. To Tate przejmował inicjatywę, ale zawsze szukał u Chi przyzwolenia. Nie tym razem. Odsunął się, przeszywając ją głębokim spojrzeniem swoich złocistopiwnych oczu. Powoli rozpiął i ściągnął jej bluzkę, spod której wyłoniły się nagie piersi. Zlustrował je nieśpiesznie i podrażnił sutki palcami. Potem rozpiął jej szorty, które opadły na ziemię. Pierwszy raz była w jego obecności prawie naga i dysząc, próbowała zakryć się dłońmi. Delikatnie je przytrzymał i napawał się widokiem jej ciała. Czuła pulsowanie w kroczu, jakby spłynęła tam cała krew. Tate ściągnął szorty i, pobudzony, wciąż w nią wpatrzony, przywarł do niej. Kiedy się odwróciła onieśmielona, uniósł jej podbródek i wyszeptał: spójrz na mnie. Spójrz mi w oczy, Kia. Tate, próbowała go pocałować, lecz ją powstrzymał i zmusił, by na niego popatrzyła. Nie miała pojęcia, że dzika nagość może wywoływać taką żądzę. Sięgnął dłońmi między jej uda, a ona instynktownie je rozchyliła. Masował palcami części jej ciała, o których istnieniu nawet nie miała pojęcia. Odchyliła głowę i zajęczała. Raptem oderwał się od niej i cofnął o krok. Boże, Q, przepraszam. Tate, proszę cię, ja chcę. Ale nie tak. Czemu? Chwyciła go za barki i próbowała przyciągnąć. Czemu? Powtórzyła. Pozbierał rzeczy i ją ubrał. Nie dotknął już Chi tam, gdzie pragnęła być dotykana i wciąż czuła tętniącą krew. Wziął ją na ręce, przeniósł na brzeg strumienia, położył na trawie i sam usiadł obok. Pragnę cię ponad wszystko, na zawsze, ale jesteś za młoda, masz dopiero 15 lat. I co z tego? Jesteś tylko 4 lata starszy, czyli znów nie taki dorosły. I nie jestem jeszcze gotowy na dzieci. Nie chcę cierpieć. Nie zrobię tego, bo cię kocham. Kochać. Kia nie potrafiła teraz pojąć, co oznacza to słowo. Wciąż masz mnie za małą dziewczynkę, powiedziała z wyrzutem. Bo z każdą chwilą coraz bardziej się tak zachowujesz. Uśmiechnął się i przyciągnął ją do siebie. Czyli kiedy? Jeszcze nie teraz. Przez chwilę milczeli, po czym Kia spytała: skąd wiedziałeś, co robić? Spuściła głowę, znów onieśmielona. Ty też to wiedziałaś. Któregoś majowego popołudnia, gdy wracali z nad laguny, Tate oznajmił: wiesz, że wkrótce wyjeżdżam na studia. Mówił jej, że wybiera się na Uniwersytet Stanowy w Chapel Hill, ale wyparła te informacje, bo cieszyła się, że mają przed sobą całe lato. Kiedy? Chyba nie teraz. Niedługo. Za kilka tygodni. Ale dlaczego? Przecież studia zaczynają się jesienią. Przyjęli mnie do pracy w uczelnianym laboratorium biologicznym. Nie zmarnuję takiej szansy. Dlatego zaczynam już latem.
Spośród wszystkich, którzy opuścili Kie, tylko Jody się z nią pożegnał. Reszta przepadła bez śladu, lecz nie było to dla niej żadne pocieszenie. Krwawiło jej serce. Będę przyjeżdżał, jak tylko będę mógł. To nie tak daleko, niecały dzień jazdy autobusem. Kia milczała, aż w końcu spytała, dlaczego musisz wyjechać? Czemu nie możesz zostać i łowić krewetek jak twój tata? Wiesz dlaczego. Chcę zostać biologiem, badaczem mokradeł. Doszedłszy do plaży, usiedli na piasku. A potem? Tu nie znajdziesz takiej pracy. Już nigdy tu nie wrócisz. Wrócę, nie zostawię cię. Przyrzekam, wrócę do ciebie. Zerwała się na równe nogi, płosząc siewki, które z krzykiem wzleciały ku niebu. Pobiegła do lasu. Tate podążył za nią, lecz gdy dotarł do linii drzew, przystanął i rozejrzał się wokół. Już go zgubiła. W nadziei, że jeszcze go usłyszy, zawołał: Kia, nie możesz zawsze uciekać. Czasami warto porozmawiać, zmierzyć się z problemem. Po czym, straciwszy cierpliwość, dorzucił: Kia, do cholery. Po tygodniu znów usłyszała pomruk jego motorówki w lagunie i skryła się za krzakiem. Kiedy płynął kanałem, czapla zwolna rozpostarła swoje srebrzyste skrzydła. Kia miała ochotę uciec, wyszła jednak na brzeg i czekała. Cześć, przywitał się. Pierwszy raz nie miał na głowie czapeczki i niesforne blond włosy powiewały na wietrze wokół jego ogorzałej twarzy. Kia miała wrażenie, że w ciągu ostatnich miesięcy jego barki stały się szersze, jak u dorosłego mężczyzny. Cześć, odpowiedziała. Wysiadł z łódki, chwycił ją za rękę i poprowadził do konaru dębu, na którym usiedli. Okazuje się, że muszę wyjechać wcześniej, niż myślałem. Nie będzie mnie na rozdaniu świadectw, bo zaczynam pracę. Przyjechałem, żeby się pożegnać. Nawet w jego głosie pobrzmiewało coś męskiego, gotowość na większe wyzwania. Kia odwróciła wzrok i nie odpowiedziała. Miała ściśnięte gardło. Położył u jej stóp 2 worki z podręcznikami i książkami, głównie naukowymi, których nie chcieli już w bibliotece. Nie wiedziała, czy zdoła wydusić z siebie choćby słowo. Pragnęła, by znów zabrał ją w to miejsce, gdzie napotkali białą ropuchę. Skoro mógł nie wrócić, to chciała, żeby posiadł ją tu i teraz. Będę za tobą tęsknił. Codziennie, całymi dniami. Albo o mnie zapomnisz, bo będziesz miał na głowie studia i poznasz mnóstwo pięknych dziewczyn. Nie zapomnę, nigdy. Czuwaj nad mokradłami, póki nie wrócę i bądź ostrożna. Będę, mówię poważnie. Uważaj na ludzi, nie dopuszczaj do siebie obcych. Zawsze się przed nimi ukryję albo im ucieknę. Pewnie tak. Przyjadę za miesiąc, obiecuję. Na Dzień Niepodległości, 4 lipca. Wrócę, zanim się obejrzysz. Milczała. Wstał i wbił dłonie w kieszenie dżinsów. Stanęła obok, lecz oboje odwrócili wzrok, wpatrując się w drzewa. Chwycił ją za ramiona i długo całował. Do widzenia, Q. Zerknęła ponad jego ramię, a potem spojrzała mu w oczy, w otchłań jego duszy, którą znała tak dobrze. Do widzenia, Tate. Bez słowa wsiadł do łodzi i ruszył przez wody laguny. Zanim zaniknął w gęstych zaroślach u wylotu kanału, obejrzał się i pomachał. Kia wyciągnęła rękę nad głowę, a potem przyłożyła dłoń do serca. On coś tam kręcił. 1969. Rankiem 8 dnia po odnalezieniu na bagnach zwłok Chase'a, przeczytawszy drugi raport z laboratorium, zastępca szeryfa Perdue pchnął nogą drzwi gabinetu szefa i wszedł do środka. Niósł 2 papierowe kubki z kawą i torby z gorącymi pączkami świeżo wyciągniętymi z frytownicy. Kurczę, zapach cukierni Parkera. Rozmarzył się Ed, gdy Joe postawił na biurku przesiąkniętą tłuszczem szarą papierową torbę. Obaj wyjęli z niej po wielkim ciastku. Po chwili ze smakiem mlaskali i oblizywali palce z lukru. Nawijaj, zachęcił podwładnego Ed. Wiem z kilku źródeł, że Chase kręcił coś na mokradłach. Kręcił. W jakim sensie? Tego nie wiem, ale kilku gości z Doggone twierdzi, że jakieś 4 lata temu zaczął często samotnie wyprawiać się na bagna i bardzo się z tym krył. Na ryby albo popływać łódką z kumplami też się wybierał, ale często wypływał sam. Pomyślałem, że skumał się ze zjarusami albo jeszcze gorzej. Może się zadłużył u jakiegoś łobuza, handlarza prochów. Sypiasz z kundlami, łapiesz pchły albo, jak w tym przypadku, któregoś dnia nie wstajesz. Czy ja wiem? To sportowiec. Nie wyobrażam sobie, żeby władował się w prochy, odparł szeryf. Były sportowiec, wielu z nich ćpa. Sława przemija, więc szukają podniet gdzie indziej. A może przygruchał tam sobie jakąś? Z tego co wiem, nie ma tam kobiet w jego typie. Zadawał się wyłącznie z elitą z Barclay Cove, nie z hołotą. Może uznał, że się zeszmacił i dlatego trzymał to w tajemnicy? Może, tak czy owak, jeśli faktycznie coś tam kręcił, to jest to obszar jego życia, o którym nie mieliśmy pojęcia. topowy.com. Najlepsze audiobooki. Powężmy, zobaczmy, co tam kombinował. Wspomniałeś, że ty też coś masz. Tylko jeszcze nie wiem co. Dzwoniła jego matka. Ma nam coś ważnego do przekazania w tej sprawie.
Chodzi o jakiś wisiorek z muszlą, z którym się nie rozstawał. Jest pewna, że to właściwy trop. Przyjedzie tu, żeby nam o tym opowiedzieć. Kiedy? Po południu, czyli niedługo. Fajnie byłoby mieć jakiś konkret. Lepsze to niż szukanie ubranego w czerwony wełniany sweter faceta mającego motyw, żeby sprzątnąć Chase'a. Przyznaj, że jeśli to zabójstwo, to bardzo cwane. Bagna zatarły wszelkie ślady, jeśli takie były. Zdążymy zjeść lunch, zanim zjawi się tu Patty Love? Spokojnie. Dzisiejsze danie dnia. Schabowe i placek z jeżynami. 4 lipca 1961. 4 lipca ubrana w już trochę przykrótką brzoskwiniową szyfonową sukienkę Kia ruszyła boso nad lagunę i usiadła na konarze dębu. Okrutne słońce przegnało ostatnie wstążki mgły, lecz w powietrzu zalegało tyle wilgoci, że nie było czym oddychać. Kia od czasu do czasu przyklękała i ochlapywała rzeźwiącą wodą kark, nasłuchując warkotu motorówki tata. Nie przeszkadzało jej, że czeka, czytała w tym czasie książki, które jej podarował. W palącym słońcu dzień wlókł się niemiłosiernie. Konar stawał się coraz bardziej niewygodny, aż w końcu Kia usiadła na ziemi i oparła się o pień drzewa. Wygłodniała pośpieszyła do chaty, gdzie zjadła parówkę i kromkę chleba. Zrobiła to szybko w obawie, że Tate przypłynie w momencie, gdy opuściła swój posterunek. Parny wieczór przyciągnął komary, ani łódki, ani tata. O zmierzchu stanęła nieruchomo jak bocian, wpatrując się w pusty kanał. Oddech sprawiał jej ból. Zdjąwszy sukienkę, weszła do wody i pływała w chłodnym mroku. Woda pieściła jej skórę, uwalniając nagromadzony wewnątrz skwar. Po kąpieli przysiadła naga na omszałym brzegu laguny, by wyschnąć, i została tam, póki nad horyzont nie wychynął księżyc. Wzięła ubranie i wróciła do chaty. Nazajutrz też czekała. Do południa z każdą godziną było coraz goręcej, po południu upalnie, a po zachodzie słońca serce jej biło coraz niespokojniej. Potem księżyc dał jej jeszcze nadzieję, odbijając się w wodzie, ale i on w końcu zniknął. Kolejny wschód słońca, kolejne rozgrzane do czerwoności południe. Kolejny zachód. Nadzieja zgasła. Spojrzenie Chi zobojętniało i choć wciąż nasłuchiwała pomruku łodzi, to już nie w napięciu. Laguna pachniała jednocześnie życiem i śmiercią, organiczną mieszaniną obietnicy i rozkładu. Rechotały żaby. Kia tempo wpatrywała się w bazgrzące po niebie świetliki. Nigdy nie łapała ich do słoików. Dowiesz się o nich o wiele więcej, kiedy nie są zamknięte w szkle. Jody powiedział jej, że samice włączają światełko na odwłoku, by zasygnalizować samcom, że są gotowe do godów. Różne ich odmiany mają własny język takich sygnałów. Teraz Kia zauważyła, że niektóre wysyłają komunikat ... a inne ... Rzecz jasna, samce znają te sygnały i podlatują tylko do samic swojego gatunku. Jody wyjaśnił jej także, że, jak to ujął, owady ocierają się odwłokami, żeby spłodzić młode. Nagle coś przykuło jej uwagę. Jedna z samic zmieniła kod. Najpierw wysłała typowy sygnał, przyciągnęła samca i połączyła się z nim w parę. Potem wysłała inny i podleciał do niej samiec obcego gatunku. Był przekonany, że znalazł gotową na gody partnerkę tej samej odmiany i zawisł nad nią, by mogli się połączyć. Tymczasem samica chwyciła go w otwór gębowy i zjadła. Całego, z 6 nóżkami i obojgiem skrzydeł. Kia przyglądała się innym osobnikom. Samice zawsze stawiały na swoim, najpierw partner do rozpłodu, potem posiłek, zmieniając sygnały. Wiedziała, że nie należy tego oceniać. Zło nie miało tu nic do rzeczy. Po prostu tak pulsuje życie, czasami kosztem niektórych graczy. Z punktu widzenia biologii dobro i zło mają tę samą barwę. Poczekała na tata jeszcze godzinę, a później wróciła do chaty. Rankiem, przeklinając ostatki okrutnej nadziei, znów poszła nad lagunę. Usiadła na brzegu i nasłuchiwała odgłosu łodzi pyrkającej po kanale lub na odległym rozlewisku. W południe wstała i krzyknęła: Tate, Tate, nie, nie. Potem padła na kolana i wtuliła twarz w błoto. Coś znowu ją oplotło, ten znany już tak dobrze zew. Krogul, 1961. Gorący wiatr rozrzucał liście palmiczek niczym małe wysuszone kości. Odkąd Kia postawiła krzyżyk na tacie, minęły 3 dni, które spędziła w łóżku, udręczona rozpaczą i skwarem, miotała się w mokrej od potu pościeli, w ubraniu, które kleiło się jej do skóry. Wysyłała na zwiady palce u nóg w poszukiwaniu chłodniejszych miejsc na sienniku, lecz ich nie znalazła. Nie zauważała wschodów księżyca, umknęło jej, gdy wielki puchacz zapikował za dnia, by pochwycić sójkę. Do chaty docierały odgłosy mokradeł, choćby trzepot skrzydeł wzbijających się do lotu kosów, lecz Kia nie wychodziła na dwór. Liczyła, że ból wywołany tą obojętnością pomoże zasklepić się ranie w jej sercu. Tak się jednak nie stało. Wyczerpana myślała, cóż takiego zrobiła, że wszyscy ją porzucają. Własna matka, siostry, cała rodzina, Jody.
A teraz Tate. Jej najgorsze wspomnienia łączyły się z dniami, których dat nie znała, kiedy to jej najbliżsi krewni znikali za zakrętem drogi. Migająca między liśćmi biała chustka, sterta skarpetek pozostawionych na sienniku. Tate był jej życiem i miłością. Teraz nie było już tata. Dlaczego, Tate, dlaczego? Wymamrotała w poduszkę. Miałeś być inny, miałeś zostać. Mówiłeś, że mnie kochasz, ale miłość nie istnieje. Na nikim na tym świecie nie można polegać. Na samym dnie duszy poprzysięgła, że już nikomu nie zaufa ani nikogo nie pokocha. Zawsze odnajdywała w sobie siłę, by otrząsnąć się z nieszczęścia i zrobić następny krok, nawet najbardziej ryzykowny. I co dziś z tego miała? Raz po raz zapadała w płytki sen i wkrótce się budziła. Nagle na jej twarz padł promień ostrego, palącego słońca. Jeszcze nigdy w życiu nie spała do południa. Usłyszała cichy szelest i wsparłszy się na łokciu, zobaczyła przez moskitierę krogulca czarnołbistego wielkości kruka, który zaglądał do wnętrza chaty. Pierwszy raz od kilku dni coś wzbudziło jej zainteresowanie. Wstała dokładnie w chwili, kiedy ptak odleciał. Ugotowała kaszę i poszła na plażę nakarmić mewy. Gdy tam dotarła, krążyły i nurkowały, a ona uklękła na piasku i rzucała im pokarm. Czuła pióra tłoczących się wokół niej ptaków, muskające jej ramiona i uda. Odchyliła głowę i uśmiechała się do nich, choć po jej policzkach płynęły łzy. Od 4 lipca przez miesiąc Kia nigdzie się nie wyprawiała, nie pływała po mokradłach ani po zakupy i benzynę do skoczka. Jadła suszone ryby, małże, ostrygi, kasze i warzywa. Kiedy półki opustoszały, w końcu popłynęła do skoczka, ale nie gawędziła z nim jak zwykle. Załatwiła sprawunki i zostawiła go wpatrzonego w nią na pomoście. Potrzeba kontaktu z ludźmi przyniosła jej tylko cierpienie. Po paru dniach, rankiem, krogulec znów przysiadł na stopniach ganku i przypatrywał się jej przez moskitierę. Dziwne, pomyślała, wystawiając ku niemu twarz. Cześć, krogul. Ptak podskoczył, wzbił się ponad ziemię, przeleciał koło chaty i poszybował w chmury. Patrząc na niego, Kia pomyślała, już czas wrócić na mokradła. Wsiadła do łódki, po czym ruszyła kanałami w poszukiwaniu ptasich gniazd, piór i muszli. Pierwszy raz, odkąd porzucił ją Tate. Mimo to wciąż o nim myślała. Podążył za naukowymi pasjami i pięknymi dziewczynami z Chapel Hill. Kia nie umiała sobie wyobrazić, jak wyglądają studentki, lecz z pewnością ponętniej niż bossa, mieszkająca w chacie pożeraczka małży o potarganych włosach. Pod koniec sierpnia odzyskała równowagę. Czas wypełniały jej pływanie łódką, gromadzenie okazów, malowanie. Mijały miesiące. Kiedy kończyły się zapasy, wyprawiała się do skoczka, ale prawie z nim nie rozmawiała. Jej kolekcja przybrała bardziej dojrzały charakter. Z metodyczną dokładnością opisywała swoje zbiory, uwzględniając rząd, rodzaj, gatunek, wiek oceniany na podstawie zużycia kości, określany w milimetrach rozmiar piór oraz najmniejsze niuanse barw. Łączyła naukę ze sztuką. Kolory, światło i cień, gatunki zwierząt i formy życia tworzyły tu arcydzieło wiedzy i piękna, widoczne w każdym zakamarku chaty, jej własny świat, który był jak korzeń winorośli. To tu dorastała, samotna wśród tych wszystkich cudów. Wraz z powiększaniem się tej kolekcji rosła także samotność Chi. W jej sercu ziała wielka rana. Nic nie koiło bólu, ani mewy, ani piękne zachody słońca, ani najrzadsze okazy muszli. Z miesięcy zrobił się rok. Nie była w stanie dłużej znieść tej samotności. Tęskniła za czyimś głosem, obecnością, dotykiem, lecz jeszcze bardziej pragnęła chronić swoje serce. Minęły kolejne miesiące i kolejny rok, a potem następny. Część druga. Bagna. Fala gorąca. 1965. Kia miała już 19 lat, dłuższe nogi, większe oczy, a jej skóra wydawała się ciemniejsza. Siedziała na Beach Point i obserwowała, jak kraby zakopują się w błocie. Gdy z południa dobiegły do niej jakieś głosy, zerwała się na równe nogi. W jej stronę zmierzała grupka dzieciaków, którym przypatrywała się przez lata, teraz już mocno wyrośniętych. Bawiły się piłką, biegały i rozkopywały fale. Nie chciała, by ją zauważyły, więc grzęznąc w piachu, pobiegła między drzewa i skryła się za szerokim pniem dębu, chociaż miała świadomość, że zachowuje się dziwacznie. Niewiele się zmieniło, pomyślała. Tamci się śmieją, a ja się chowam jak krab. Dzikuska zawstydzona swoją dzikością. Wysoka blondynka, piegowaty koński ogon, zawsze w perłach i pulchna o pełnych policzkach dokazywały na piasku, śmiejąc się i przytulając. Podczas rzadkich wizyt w miasteczku Kia słyszała ich obelgi. To ta dziewczyna z bagien, bierze ciuchy od czarnych i handluje małżami, żeby mieć na kaszę. Mimo że upłynęło wiele lat, wciąż trzymały się razem, a to już coś. Z pozoru może to głupie, ale, jak kilkakrotnie podkreślała Mabel, stanowiły zwartą grupę. Potrzebujesz przyjaciółek, słonko, bo przyjaciółka jest na zawsze.
Bez składania ślubowania. Grupka kobiet to jednocześnie najczulsza i najtwardsza klika na świecie. Kia złapała się na tym, że śmieje się razem z nimi, kiedy rozkopywały fale, ochlapując się nawzajem. Potem z piskiem wbiegły na głębszą wodę. Uśmiech zniknął z twarzy Chi, gdy wyszły z powrotem na brzeg i zaczęły się ściskać. Pokrzykiwania dziewczyn sprawiły, że jej milczenie stawało się jeszcze trudniejsze do zniesienia. Ich widok pozwalał zapomnieć o samotności, lecz wiedziała, że etykietka, hołoty z bagien, nie pozwoli jej wyjść zza drzewa. Powędrowała wzrokiem do najwyższego z chłopców. Ubrany w szorty koloru kaki, bez koszulki, podrzucał piłkę. Kia przypatrzyła się mocnym mięśniom jego pleców i opalonym ramionom. Wiedziała, że to Chase Andrews. Latami, odkąd omal nie rozjechał jej rowerem, widywała go z przyjaciółmi na plaży, jak zachodzili po koktajle mleczne do baru i tankowali benzynę u skoczka. Kiedy się do niej zbliżyli, wpatrywała się tylko w niego. Inny chłopak rzucił piłkę, a Chase pognał za nią i znalazł się tuż obok drzewa, ryjąc stopą w rozgrzanym piasku. Gdy brał zamach przed kolejnym podaniem, obejrzał się i napotkał wzrok Chi. Rzucił piłkę i nie oglądając się na pozostałych, obrócił głowę i spojrzał jej prosto w oczy. Miał ciemne włosy, tak jak ona, ale oczy blado-niebieskie. Po jego ustach, wyraźnie zarysowanych na urodziwej twarzy, przemknął cień uśmiechu. Po chwili wrócił do swoich znajomych, odprężony i pewny siebie. Zauważył ją, wytrzymał jej spojrzenie. Kia zamarła, czując wzbierającą w niej falę gorąca. Poszła za nimi wzdłuż brzegu, a właściwie za nim. Rozum podpowiadał jej jedno, lecz ciało pragnęło czegoś innego. To ono wpatrywało się w Chase'a, nie jej dusza. Nazajutrz powróciła na tę plażę, też podczas przypływu, lecz o innej porze, ale nikogo tam nie było prócz krzykliwych brodźców i sunących po falach krabów. Próbowała się przemóc i unikać tej plaży, trzymać się mokradeł, szukać ptasich gniazd i piór. Samotność kieruje się jednak własną busolą. Kia powróciła tam również nazajutrz, żeby go spotkać. Następnego dnia też, któregoś późnego popołudnia, po tym jak rozglądała się za czesm, wyszła z chaty i położyła się na łasze piasku, zmytej przez ostatnią falę. Ramiona wysunęła za głowę, ocierając się nimi o mokry piach, wyprostowała nogi i przeciągnęła palce. Z zamkniętymi oczami turlała się w kierunku wody. Jej biodra i ręce pozostawiały delikatne wgniecenia na lśniącym piasku, który przy nacisku jaśniał, a potem ciemniał. Przetoczywszy się w pobliże fal, czuła całym ciałem huk oceanu i zadawała sobie pytania, kiedy mnie dotknie? Gdzie najpierw? Piana sunęła po piasku. Drżąc w niecierpliwym oczekiwaniu, Kia wzięła głęboki oddech. Turlała się coraz wolniej. Z każdym obrotem, nim dotknęła twarzą piasku, lekko unosiła głowę i wdychała słoneczno-słoną woń wody. Już blisko, bardzo blisko. Nadchodzi. Kiedy ją poczuje? Ogarnęło ją podniecenie. Piach stał się coraz bardziej mokry, a szum fal coraz głośniejszy. Kia toczyła się jeszcze wolniej, centymetr po centymetrze, czekając na dotyk. Już zaraz, wyczuwała go, zanim nadszedł. Chciała otworzyć oczy, by sprawdzić, jak długo jeszcze. Przemogła się jednak, mocniej zaciskając powieki, przez które przebijało słońce, niczego jej jednak nie podpowiadając. Nagle Kia krzyknęła, gdy podmyła ją fala, pieściła między udami, przepływała wzdłuż pleców, bulgotała pod głową i dzieliła jej włosy na atramentowe stróżki. Kia turlała się w coraz głębszej wodzie, obmywana przez muszle i fusy oceanu. Lgnęła do jego ogromu, a on ją podtrzymywał i tulił. Wreszcie nie była sama. Przysiadła w wodzie, otworzyła oczy, a woda pieniła się wokół niej, tworząc miękkie, białe wzorki, nieustannie zmienna. Od chwil, gdy Chase zobaczył ją na plaży, Kia dobiła do pomostu skoczka 2 razy w ciągu tygodnia. Nie przyznała się przed samą sobą, że pragnie go tam spotkać, ale fakt, że ją widział, rozbudził w niej nadzieję, że pozna go bliżej. Jak tam Mabel? Zagadnęła skoczka jak za dawnych czasów. Wnuki w domu? Skoczek dostrzegł przemianę, która zaszła w dziewczynie, ale uznał, że lepiej jej nie komentować. A i owszem, 4. Nic, tylko chichoczą i wariują. Gdy zawitała do niego kilka dni później, nie zastała go na pomoście. Tkwiły tam za to brązowe pelikany, które omiotły ją wzrokiem, jakby ich zadaniem było pilnowanie kramu. Uśmiechnęła się do nich. Gdy poczuła, że ktoś dotyka jej ramienia, aż podskoczyła. Cześć. Obróciła głowę i zobaczyła przed sobą Chase'a. Uśmiech zniknął z jej twarzy. Jestem Chase Andrews. Przewiercił ją spojrzeniem swoich lodowato-błękitnych oczu. Wpatrywał się w nią bez skrępowania. Nie odpowiedziała, tylko przestąpiła z nogi na nogę. Widuję cię tutaj. Od lat, na mokradłach. Jak ci na imię? Przez moment wydawało mu się, że znów nie odpowie. Może była głucha, albo, jak głosiła plotka, posługiwała się jakimś prymitywnym narzeczem. Ktoś mniej pewny siebie mógłby dać za wygraną.
Kia najwyraźniej nie pamiętał incydentu z rowerem i pewnie znał ją tylko jako dziewczynę z bagien. Kia, nietypowo, ale ładnie. Skoczymy na piknik? Moją łódką, w niedzielę. Odwróciła wzrok, rozważając jego słowa, choć do końca nie rozumiejąc ich znaczenia. Wreszcie ma szansę pobyć z drugą osobą. Dobrze, odpowiedziała po chwili. Poprosił, żeby czekała na niego w południe przy dębowym cyplu na północ od Point Beach, wskoczył do swojej biało-niebieskiej, lśniącej od chromów motorówki i pomknął w dal. Kia obejrzała się, słysząc za sobą czyjeś kroki. Pomostem śpieszył w jej stronę skoczek. Cześć, wybacz, wynosiłem puste skrzynki. Do pełna? Kia skinęła głową. W drodze powrotnej wyłączyła silnik i dryfowała na falach nieopodal brzegu. Oparta o stary plecak, zapatrzyła się w niebo i, jak czasami miała w zwyczaju, recytowała wiersze. Jednym z jej ulubionych była Morska gorączka Johna Masefielda. Proszę tylko o białe obłoki i podmuchy bryzy, grzywy morskiej piany i wrzask mew krzykliwych. Przypomniała też sobie wiersz nieznanej poetki, Amandy Hamilton, zamieszczony ostatnio w lokalnej gazecie, którą kupiła w Piggly Wiggly. Usidlona miłość to bestia w klatce żrąca własne ciało. Bo miłość musi wędrować, osiadać na brzegu z wyboru i oddychać. Te słowa skojarzyły się jej z tatem i nagle przestała oddychać. Wystarczyło, że znalazł sobie coś lepszego i odszedł. Nawet nie przyjechał, żeby się pożegnać. Kia o tym nie wiedziała, ale Tate próbował się z nią spotkać. W przeddzień jego wyjazdu na Święto Niepodległości dr Bloom, który go zatrudnił, przyszedł do laboratorium protozoologii i spytał, czy Tate nie zechciałby wyprawić się w weekend z grupą znanych ekologów na podpatrywanie ptaków. Zauważyłem, że interesujesz się ornitologią i przyszło mi do głowy, że może miałbyś ochotę. Mam tylko jedno miejsce dla studenta i pomyślałem o tobie. Pewnie, że tak, jadę. Po wyjściu profesora Tate stał między stołami, mikroskopami i szumiącym autokławem i zastanawiał się, dlaczego jest taki podatny na sugestie. Dlaczego aż tak bardzo zależało mu, żeby zrobić dobre wrażenie. Bo był dumny, że spośród wszystkich studentów doktor wybrał właśnie jego. Następna okazja na wyjazd do domu, by spędzić tam tylko jedną noc, trafiła się 15 dni później. Postanowił zrobić wszystko, żeby przeprosić Kię, na pewno zrozumie, kiedy się dowie, że dr Bloom go zaprosił. Wpływając z oceanu do odnogi rozlewiska, zmniejszył gaz. Na zatopionych kłodach wygrzewały się żółwie o lśniących skorupach. Mniej więcej w połowie drogi Tate wypatrzył znajomą łódź ukrytą w wysokich trzcinach. Odruchowo zwolnił i dostrzegł Kię kucającą na szerokiej, piaszczystej łasze. Widocznie zafascynował ją jakiś mały skorupiak. Z głową przy piasku nie zauważyła go ani nie usłyszała płynącej powoli motorówki. Tate skręcił w szuwary, znikając z jej pola widzenia. Wiedział, że latami podglądała go przez zarośla. Instynktownie zapragnął zrobić to samo. Tymczasem bosa Kia w dżinsach z odciętymi nogawkami i białym podkoszulku wstała, rozprostowała ręce i się przeciągnęła, pokazując światu talię cienką jak u osy. Znów przykucnęła, zagarnęła dłońmi piasek i przesiewała go w poszukiwaniu żyjątek. Tate się uśmiechnął. Młoda biolożka, zaabsorbowana, nie pomna niczego. Wyobraził ją sobie, jak stoi gdzieś z boczku w grupie ornitologów, próbując nie zwracać na siebie uwagi, ale zawsze jako pierwsza zauważa i podaje nazwę wszystkich ptaków. Nieśmiało i cicho wyliczałaby gatunki traw wplecionych w gniazda lub z dokładnością co do dnia określała wiek pisklęcia na podstawie kiełkujących barw upierzenia koniuszków skrzydeł. Wszystko to ze szczegółowością przewyższającą zawartość podręczników i wiedzę ekspertów od ekologii. Detale odnoszące się do poszczególnych gatunków. Kwintesencja nauki. Nagle Tate zamarł. Kate zerwała się na równe nogi i rozsypując piasek, spojrzała w drugą stronę. Do jego uszu dobiegł niewyraźny, lecz narastający pomruk silnika motorówki. Pewnie był to jakiś rybak albo mieszkaniec mokradeł w drodze do Barkley Cove. Mruczenie, zwyczajny kojący dźwięk, przypominało gruchanie gołębi, mimo to Kia chwyciła plecak, przebiegła przez łachę i skryła się w wysokich szuwarach. Przygarbiwszy się, ruszyła w kierunku swojej łódki, unosząc kolana niemal pod brodę i rozglądając się za nadpływającą motorówką. Teraz była całkiem blisko tata. Dostrzegł jej spojrzenie, oszalałe i mroczne. Wskoczyła do łodzi i się skuliła, chowając głowę między ramionami. Tymczasem rybak, starszy mężczyzna o jowialnej twarzy, w czapeczce na głowie, przepłynął obok, nie zauważając ich, po czym zniknął za zakrętem. Kia pozostała jednak spięta, nasłuchiwała, póki warkot silnika nie ustał, a potem wstała i otarła pot z czoła. Wciąż oglądała się za motorówką niczym łania lustrująca zarośla już dawno opuszczone przez panterę. Tate niby miał świadomość, że czasami tak się zachowuje, lecz odkąd zaczęli obdarowywać się piórami, nie widział jej tak prawdziwej i nieokrzesanej. Tak cierpiącej, wyobcowanej i samotnej.
Spędził w koledżu niecałe 2 miesiące, lecz już zdążył wrosnąć w świat, którego pragnął. Analizując zadziwiającą symetrię cząstek DNA, czuł, jakby wślizgnął się do lśniącej katedry atomów i wspinał po spiralach helisy. Wiedział już, że wszelkie formy życia zależą od precyzyjnego, misternego kodu wpisanego w kruche organiczne skrawki, które natychmiast by zginęły w zaledwie odrobinę wyższej lub niższej temperaturze. Wreszcie stawiał najważniejsze pytania w otoczeniu ludzi równie dociekliwych i pragnących poznać odpowiedzi jak on. Wszystko to przybliżało go do celu. Być biologiem, mieć własne laboratorium, współpracować z innymi naukowcami. Umysł Chi mógłby żyć w takiej przestrzeni, lecz ona sama już nie. Zdyszany Tate skryty w szuwarach pojął, przed jaką staje decyzją, ja albo cała reszta. Hugh, po prostu nie mogę, wyszeptał. Wybacz mi. Kiedy odpłynęła, wsiadł do łodzi i wrócił na otwarte morze, przeklinając w sobie tchórza, który bał się z nią pożegnać. Sprawdź opis filmu, tam znajdziesz dalszą część książki.